Jeżeli myślisz jako przedsiębiorca, że sobie zatrudnisz specjalistów, którzy poprowadzą twój biznes i pozbawisz siebie nadzoru, ale pozbawisz siebie nadzoru tego takiego, że wiesz, że nie dowiadujesz się, nie monitorujesz finansów, to oni ci rozłożą tą firmę. To ja zrezygnowałem z bycia dyrektorem, nie mając żadnej gwarancji, czyli z bycia na stanowisku menadżerskim. No właśnie. Mając już 2 dzieci na koncie, że tak powiem, a propos game changerów, nie mając oszczędności. Było bardzo źle w moim życiu. No i to będzie kontrowersyjne. Zobaczymy, ile będzie hejtu pod tym. No właśnie, ale trudno. Hej, fajnie, że jesteś. Mam nadzieję, że u Ciebie w porządku. Niezależnie od tego, jak jest obecnie, wierzę, że ten odcinek da Ci nową siłę do działania. Ale nie opartą o sceniczną motywację, tylko o prawdziwe strategie zbudowane na głębokim zrozumieniu naszej psychiki poprzez lata praktyki w tym obszarze. Co najważniejsze, takie, które wdrożysz od razu. Bo Twoim i moim gościem jest dziś człowiek, który zjadł zęby na studiowaniu mechanizmów zmiany w każdym z nas. Dodatkowo uważam, że będzie to bolesne, ale równocześnie przyjemne, bo po prostu lubi wspierać i towarzyszyć ludziom w rozwiązywaniu tematów. I w kontekście biznesowym, i mentalnym, prywatnym. A jak najprawdopodobniej dowiemy się z tej rozmowy, jest to mocno splątane. To poprzednie to odczucie, ale wiem też, że jest skuteczny, bo słyszałem to od wielu przedsiębiorców, z którymi pracował i pracuje obecnie, a liczymy ich w tysiącach raczej niż setkach. Wśród nich, chociaż tego nie wiesz, są też ci, których ścieżkę śledzisz. Jedyny człowiek, jakiego do tej pory poznałem, który pracował w biznesach w takiej skali i ma naukową wiedzę z zakresu psychologii właśnie. Wierzę, że takie połączenie daje unikatową przewagę i możliwość spojrzenia pod takim kątem, jaki mało kto jest w stanie nam przybliżyć. Patologiczny doers, który błyskawicznie rozpoznaje schematy działania ludzi, ale eksperymentalnie sprawdza, czy miał rację, szukając u niego nawyków i sprawdzając, które doprowadzą go do celu, a które możliwe, że skutecznie mu w tym przeszkodzą. Growth Mindset to nie tylko coś, co posiada sam i tu nie mam żadnych wątpliwości, ale i tworzy, budzi go w ludziach, z którymi ma styczność zawodowo i prywatnie. Zgaduję, że to człowiek, który jak słyszy, że rozmowa będzie trudna i wygnie ci mózg, to biegnie, żeby w niej uczestniczyć, bo właśnie w takich momentach czuje flow. Wspólnie to dziś sprawdzimy. Wielu przedsiębiorców potwierdza, że odblokował drzemiący w nich potencjał i bez jego pomocy ich efektywność nie byłaby tak duża. Wierzę, że to jeden z tych ludzi, którego im wcześniej poznasz, tym większą dźwignię będziesz miał w swoim życiu, dlatego strasznie się jaram, że zaraz razem poznamy go w intymnej rozmowie o strategiach właśnie. Oddaję Ci Twojego gościa, przed Tobą obecnie psychoterapeuta, trener i coach biznesowy, w przeszłości zarządzał 120-osobowym zespołem, pracuje z właścicielami i menadżerami wyższego szczebla firm od branży logistycznej po motoryzacyjną. Wymienię tu m.in. Toyotę i Lexusa. Przed Tobą Cyprian Jędrkowiak. Cześć Cyprian. Witajcie. Dzięki, że wpadłeś. W ogóle to jest bardzo miłe, że udostępniasz swój czas, bo jesteś trochę zapracowany. Tak. Chyba. Tak zgaduję i tak widzę z poprzedniej rozmowy. Konsultujesz 31 firm w tym momencie. Pracujesz często cały tydzień. Dlaczego zmuszasz i czy zmuszasz się w ogóle siebie do takiego wysiłku? To ja dziękuję również za zaproszenie. Rzeczywiście miałem taki okres w życiu, że się zmuszałem. Że się zmuszałem, ponieważ wydawało mi się, że zapełniony kalendarz spowoduje, że będę lepszym człowiekiem. Dzisiaj mogę powiedzieć już z taką pełną świadomością siebie, że jest to wielka frajda. Powiedziałeś, że się jarasz a propos spotkania, to ja się jaram na każde spotkanie w zasadzie z każdym klientem, jeśli chodzi o kwestie czy to szkolenia, czy konsultacji, czy sesji. Okej. Czyli dobra, a jak to się stało, że to się zmieniło? Z tego, że czułeś jakąś taką wewnętrzną potrzebę, a dzisiaj... I pytanie, dlaczego myślisz, że ją czułeś i jak to w ogóle w sobie zmienić? No to jest dobre pytanie a propos tego, czy to się da zmienić. Pewnie, że się da, tylko to jest zawsze proces. Dlaczego się kiedyś zmuszałem? Przede wszystkim dlatego, że
były to czasy, w których pracowałem jeszcze na etacie, w których marzyłem o tym, żeby mieć własną działalność, w których wyobrażenie o własnej działalności powodowało, że będę wolnym człowiekiem, bo autonomia to jest jedna z moich wartości dosyć wysoko postawiona. I okazało się, że w momencie, kiedy praca na etacie była dla mnie bardzo dużym wysiłkiem, mogę tak powiedzieć, ale wysiłkiem związanym z tym, że nie mogę realizować siebie do końca. Nie? To brzmi tak dziwnie i patetycznie dzisiaj, jak sobie czasami słucham, no tak, ale nie mogłem się realizować i tak dalej. Pewnie, że mogłem się realizować. A właśnie dzięki działalności na etacie zacząłem trenować biznes i osoby z biznesu na bazie własnej praktyki. Byłem trenerem, który na początku swojej działalności przede wszystkim mógł się wyróżnić wyłącznie praktyką właśnie biznesową, a nie skończonym kursem trenerskim. Więc dlaczego się zmuszałem? Zmuszałem się dlatego, że zapełnienie kalendarza powodowało, że w ogóle nie myślałem o sobie. O sobie w kategoriach takich, dzisiaj to ładne, modne słowo, holistycznych, tak? Czyli holistycznie, całościowo przekraczałem siebie, czyli przekraczałem swoje granice, ale niestety w negatywnym tego słowa znaczeniu. Czyli przekraczałem swoje granice w kontekście dużego wysiłku wbrew sobie, czyli przykładowo robię szkolenie, tak? Następnie szkolenie trwa 7 godzin, następnie kolejne 6 godzin jadę w trasę. Na drugi dzień na przykład kolejne zajęcia, gdzie żadnej nie ma przerwy na takie oczyszczenie mindsetu, zadbanie nawet w kontekście snu o siebie. Więc tak w tym znaczeniu się zmuszałem. Czyli próbowałeś wymaksować tak do sekundy. Dosłownie. Wymaksować do sekundy. A propos patologicznego podejścia, to tutaj bardziej w takim znaczeniu właśnie negatywnym niestety. To znaczy to mnie bardzo dużo kosztowało, ponieważ po prostu nadszedł moment, w którym moje ciało zaprotestowało. Dobra, a jakbyś przybliżył trochę właśnie ten czas, w którym mówisz, że ty to fajnie określasz, że byłeś menadżerem najemnym, tak? Tak. To jest najemność, tak. Najemność. Często powtarzam to też uczestnikom. Jesteś tutaj najemny, tak, są pewne zasady, no to nie jest twój biznes. To znaczy fajnie, że myślisz jako o swoim biznesie, cudowne to jest, jeżeli tak myślisz, natomiast jesteś najemnym menadżerem. No właśnie i teraz pytanie, czy właśnie to, że gdzieś czułeś, że to nie jest twój biznes, to właśnie ciebie nie do końca satysfakcjonowało w tamtej pracy, czy coś zupełnie innego, bo mówiłeś o tym, że o tym takim, że nie czułeś do końca się sobą, że możesz właśnie robić to, co chcesz. Pytanie, w czym to się właśnie przejawiało, bo zgaduję, też coś takiego czułem na etacie, ale ciężko to w ogóle opisać, nie? W momencie, w którym wyobrażam sobie, że mogą istnieć firmy, w których utożsamiasz się tak mocno z tą firmą, że nie czujesz się jak na etacie. Rozumiem, że tego tam zabrakło? Czy może właśnie ty jesteś taką osobą, która nie wiem, nie podporządkowuje się łatwo właśnie w coś, co ktoś wymyślił, w jakieś ramy? To byłoby bliższe, że się nie podporządkuje łatwo i rzeczywiście to też było determinantą tego, że dokonałem takich zmian po 13-14 w zasadzie latach pracy na etacie. Zmian w sensie pójścia na swoje. Nie podporządkuje się łatwo, to jest jedno, a druga kwestia to była też często narzucanie pomysłów odgórnych bezrefleksyjnie, które ja jako na przykład dyrektor, kierownik, specjalista realizowałem, w których, uwaga, nie uczestniczyłem w tworzeniu, tak? To bo gdybym jeszcze uczestniczył w tworzeniu strategii, celów, parametrów, to byłoby cudowne, tak? Jeżeli ktoś mnie do tego nie zapraszał, natomiast, brzydko mówiąc, kazał mi to wykonywać, tak, to tu mam problem. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że to jest wygodne, ponieważ dostajesz gotowca i w zasadzie realizujesz coś, co jest rozpisane, co ma swoje KPI, co ma swoje procesy. To może być wygodne. Ja mam chyba kłopot z wygodą.
Okej, czyli źle się czuję, jak jest wygodnie. To znaczy, mam chyba kłopot z wygodą. No, jeżeli ja się przekraczałem a propos jeżdżenia 13 godzin dziennie, no to chyba mam kłopot z wygodą, tak? Bo na zasadzie takiej, że rzeczywiście te realizowanie strategii czyjejś, szczególnie kiedy widziałem. Dobra, taki przykład. Jak byłem handlowcem, jak sprzedawałem samochody, ja sprzedawałem nowe, używane, floty, to z jednej strony cudowna branża. Jaram się tą branżą bardzo, tak? To jest dla mnie coś niesamowitego uczestniczyć w procesie premier, tak? W procesie wytwarzania też nowych produktów czy usług. Natomiast tutaj najciekawsze było to, że no tak, tylko że hola. Ja realizuję coś, ktoś inny sobie przyjeżdża, kupuje tą flotę samochodów, kupuje te usługi tam leasingowe, ubezpieczeniowe i tak dalej. Natomiast hola, ja też tak chcę. Może to ja chcę być po tej drugiej stronie i być tym klientem tego salonu, tej stacji, czy tego człowieka, który oferuje coś, tak? A nie tylko to coś oferować. I rzeczywiście dopiero tym tak własna działalność mi to dała, tak? To znaczy, że zacząłem być też nie tylko uczestnikiem, ale też konsumentem tego. Natomiast wracając do pytania, tak, z jednej strony duża autonomia, duży problem z podporządkowaniem się, tak, to prawda, lubię taki mam mindset działania, tak? Ja mam mindset działania i ten mindset działania, czyli określania swoich celów. Ja oczywiście realizowałem swoje cele przez te lata pracy na etacie. W zasadzie zrealizowałem każdy swój cel, który chciałem przez tamten czas. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to mi pozwala, uzyskanie tej autonomii pozwala mi po prostu zadbać też o siebie. Okej. A co rozumiesz przez zadbanie o siebie? Przede wszystkim myślę w kategoriach takich, że mogę na przykład na tym etapie zdecydować, wybrać, z kim chcę pracować. Czyli jeżeli, zresztą ten mindset mam dopiero od niedawna. Taki na 100% to powiedzmy mam może od roku, ale taki na 70% od 4 lat. Ciekawe, że to tak określasz. Niestety tak. Ale to jest spoko, bo to jest proces i spektrum, dobra? Tak, dlatego, że w ciągu 4 lat dokonałem dużej zmiany w myśleniu o sobie, o swoich klientach, o zapełnianiu kalendarza, który nadal jest duży, natomiast wracając do twojego pierwszego pytania, czy jestem zajęty, tak, bardzo. Ja pracuję łącznie z weekendami. Są takie rzeczy, że są takie dni, że weekendy również są zajęte. Natomiast właśnie, wybór takiego dnia jak dzisiaj. To jest dla mnie ta strefa komfortu, ten komfort, że mogę sobie na to pozwolić, a jeszcze 5 lat temu, 6 lat temu bym powiedział nie. Nie da rady, no bo wolę zrealizować zlecenie niż przyjść i zadbać też o siebie. W takim znaczeniu też prowadzenia rozmowy. Okej, dobra, rozumiem. To, co mówiłeś a propos realizacji strategii, która gdzieś została wymyślona, a nie została stworzona właśnie z ludźmi, którzy ją wdrażają, to mi się wydaje, że to jest w ogóle jedna z takich chyba najważniejszych rzeczy w budowie takiej kultury, w którą ludzie są zaangażowani. To Radek Drzewiecki tak powtarza bardzo często, że właśnie jakby misję, wizję tworzy zarząd, ale jak ją realizować, ten plan mają tworzyć ludzie, którzy będą ją rzeczywiście realizować, no bo oni tylko wtedy będą zaangażowani. Wydaje mi się, że trafiłeś tutaj w sedno i wydaje mi się, że coraz więcej firm zaczyna to dostrzegać. Czy twoim zdaniem też tak jest i czy to jest ten czynnik kluczowy, czy może jest jeszcze jakiś inny, jeżeli chodzi o zaangażowanie ludzi? To znaczy ja sobie zdaję sprawę, tak już patrząc bardzo realnie, że będą firmy, w których właściciel czy zarząd, który reprezentuje właściciela, no będzie narzucał strategię.
I sobie nie chcę tu czarować, że... I to jest okej, czy po prostu takie firmy istnieją? A może to jest taki model biznesowy, który się sprawdza? Bo jeżeli to jest model biznesowy, który się sprawdził zarządowi, właścicielowi, jakoś mi trudno sobie wyobrazić, że dziennikarz Polsatu ma wpływ na strategię grupy. Okej, nie? Znaczy pewnie nie na strategię, ale chodzi o to, jak ją wdrożyć. Na wdrożenie tak. Na wdrożenie tak. Natomiast na wymyślenie, stworzenie, ułożenie procesu... Tutaj też wierzę, że to owner. Dokładnie. Trochę, tylko wiesz, ja często słyszę nawet na szkoleniach, czy na indywidualnych konsultacjach, że no tak, no ale zaangażowanie właśnie pracowników operacyjnych, no dobra, średniego szczebla, tak, no niekoniecznie operacyjnych, w tworzenie wizji, strategii, ale przede wszystkim w tworzenie na przykład wartości, nie, to się później przekłada na zaangażowanie. No i tak i nie. No bo wrócę do Polsatu, nie wyobrażam sobie, żeby dziennikarz, tak, który, nie wiem, prowadzi jakiś Polsat News, tak, żeby on wpływał na Bóg wie jaką stronę, na wdrożenie, tak. Okay. Z drugiej strony pewnie za swoje pole, jeżeli chodzi o newsy, no to tam mógłby strategię komunikacji i tak dalej, ale to nie jest strategia grupy, nie? To nie jest strategia biznesu, firmy, tylko to jest realizacja jakiejś małej części. Dlatego powiedziałem o strategii grupy, tak, w tym przypadku. Natomiast to, co mnie dotyka najbardziej, to, że zarząd robi jedno, czyli tworzy, ja mówię zarząd, mam na myśli nie tylko prezesa zarządu i wiceprezesów, jasne. Mam na myśli na przykład dyrektorów średniego szczebla, czy tego trochę wyższego szczebla, to w zależności od firmy. I następnie tak trochę chcę copy-paste zrobić, nie? Czyli my zrobiliśmy strategię, zobaczcie, dajemy wam procesy, dajemy wam na przykład te wartości nasze, które dobrze będzie, kiedy będziecie reprezentować, no a na poziomie takim dyrektorsko-kierowniczo-koordynatorskim dzieją się już bardzo dziwne rzeczy. Tak? Czyli na przykład każdy ciągnie w swoją stronę. Tak? Każdy dział woli się skupiać na swojej... Silosowość pełną gębą. Tak? Czyli każdy się woli skupiać na swoich celach i na swoich obszarach. I bardziej mnie przeraża brak autorefleksji u tych menadżerów, czyli albo brak takiej autorefleksji, ja bym to nazwał, jak ja się mogę do tego przyczynić. To jest autorefleksja, ale tutaj zahaczamy trochę o odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest takim moim konikiem, gdzie odpowiedzialność za siebie, czyli jestem menadżerem, jestem menadżerem i teraz ja często też powtarzam, pokaż mi swój zespół, a powiem ci, jakim jesteś szefem, tak? Czyli co takiego zrobiłeś, że oni na przykład nie są samodzielni? Co takiego zrobiłeś, że oni nie są, na przykład nie myślą? Albo jak menadżer ma właśnie problem, no oni nie reprezentują naszych wartości, a przecież ja się tak utożsamiam z tymi wartościami. Jak się tak utożsamiasz, to pytanie, jakim jesteś reprezentantem? Tak, tych wartości. Po drugie, w jaki sposób je egzekwujesz albo w jaki sposób je komunikujesz. Przynajmniej na tym wstępnym etapie, żeby oni je zrozumieli. Później, jak sprawdzasz to zrozumienie. No, to jest coś takiego, co ja się stykam i to widać od razu w organizacji. Tak, wchodzę do organizacji X, gdzie no po prostu każdy pracownik od pani w recepcji czy w sekretariacie, kończąc na panu w gabinecie prezesa, naprawdę jest flow. I teraz ja to flow nazywam na czymś takim, że dla nich, dla tych osób kluczowym jest to, żeby utożsamiać się z marką, że tak, to jest w porządku, rzeczywiście, wprowadzamy dzisiaj taką zmianę, nie wiem, wycofujemy produkt X, może i on był fajny do tej pory, ale my rozumiemy, dlaczego go wycofujemy i po co i co w jego miejsce będzie. I to jest cudowne, jak się słyszy coś takiego, kiedy oni uczestniczą w tej zmianie, która dla nich jest bardzo niewygodna, bo to zakłóca proces sprzedaży, wyniki, KPI siada, wszystko siada, tak? No bo na przykład sobie wymyślono, że wycofany jest produkt, który według części regionów się cudownie sprzedawał, tak? A oni nagle zmieniają, nie wiem, skład, tak? Albo kategorię, albo rodzaj, albo opakowanie, albo gramaturę. No i to może być dla na przykład handlowca regionalnego dużym, tak? No, przeszkodą, problemem, a on mówi, tak, wiem po co to robię. I takie organizacje często spotykam. Okej, wiem po co to robię. Wiem po co to robię, wiem dlaczego tak jest, wiem, że to będzie trudne przez pierwsze 3 miesiące, pół roku, rok, tak? No, i tak dalej. Takie organizacje rzeczywiście spotykam. Istnieją, tak? Istnieją.
W mniejszości z mojego doświadczenia, ale istnieją. Bo gdybym nie spotkał, to bym nie podawał przykładu. Czym one się różnią od organizacji, w których właśnie ludzie reagują na zmiany z oporem? No właśnie, znaczy tam też jest opór. Bo opór będzie zawsze. Dobra. To nie jest tak, że oporu nie ma. Pewnie, że opór jest. Tylko pytanie, jaki opór? Czy opór w postaci, no dobrze, ale dlaczego tak? Czy opór w postaci na przykład, słuchajcie, ale po co to robić, nie? Albo na przykład na podstawie czego? Albo dlaczego my? Albo dlaczego nasz region? I ten opór jest konstruktywny, bo można coś z nim zrobić, nie? A czym innym jest opór, który brzmi kiwanie głową, albo w ogóle milczę. Bierny opór, to ten taki bardzo, nikomu nie życzę biernego oporu w zarządzaniu, natomiast on też się może pojawić. On się bardzo często pojawia tam, gdzie nie ma zaufania. Dobra. To bardzo ważne, co powiedziałeś. Czyli, dobra, jak się walczy z biernym oporem? Właśnie przede wszystkim kłopotem to jest jak w ogóle go namierzyć? Bo to może być trudne. Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz na mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie, wracam gadać. Przede wszystkim bym się najpierw skupił na tym, że nie walczmy z oporem. W ogóle słowo walka jest takie bardzo militarne. Ja nie jestem militarny, ja tutaj sobie zdaję sprawę, że są ludzie, których militaryzm kręci. Natomiast no niestety na wojnie jest tak, że są straty wtedy, nie? Ja z tymi stratami mam różnie, więc wolałbym nie cierpieć, a niestety to się kojarzy z cierpieniem, więc zamiast walczyć z oporem, tak jak często się irytuje, kiedy ktoś mówi walczyć z obiekcjami klienta. Rany boskie, nie walczymy z obiekcjami klienta, tak samo jak nie walczymy z oporem, tylko tak naprawdę to, co może być, to ja chciałbym sprawdzić, nie? I zaraz powiem też, jak rozpoznawać. Chciałbym sprawdzić, nie? Z czego ten opór wynika. Czyli na przykład, czyli ja bym zaczął od akceptacji, że ktoś ma opór, a nie z walczeniem z oporem. Walka oznacza, według mnie oczywiście, brak akceptacji. Bo ja chcę coś zwalczyć, czyli się na coś nie zgadzam, ale to według mnie oczywiście. I tutaj, jak słyszę na przykład, no dobra, walczmy z oporem, nie? No to może warto się przyjrzeć, co to jest za opór, czym on się przejawia u człowieka, u twojego pracownika, co takiego się w ogóle u niego dzieje, u tego człowieka, czy to jest dyrektor, czy to jest specjalista. I twoją rolą jako menadżera, między innymi, właśnie jest przyjęcie, że opór po pierwsze będzie, a po drugie, że można sobie z nim poradzić, będąc otwartym, ciekawym, tak? Ciekawym na drugiego człowieka. To brzmi tak, wiem, znowu może mało biznesowo, natomiast brakuje mi u niektórych menadżerów otwarcia. To jest biznesowe, bo... No właśnie, ja tak trochę patrzę z tej gabinetowej też czasami strony. Mi brakuje takiego u menadżerów otwarcia w zasadzie na siebie i na drugiego człowieka, nie? Czyli na siebie, bo niektórzy coś udają, zakładają jakieś maski i myślą, że to jest okej. No i na drugiego człowieka, czyli brak ciekawości, co tam jest po tej drugiej stronie, co się dzieje i tak dalej. Natomiast jak rozpoznać bierny opór i czym on się przejawia? Przede wszystkim tak. Bierny opór pierwsze symptomy biernego oporu w grupie, w zespole czy u drugiego człowieka przejawiają się tym, że na przykład przestaje pytać taki człowiek, albo przestaje się odzywać, albo na przykład na wszystko się zgadza, albo mówi nie ma problemu. Znaczy, dla mnie to już jest przynajmniej pomarańczowa lampka. To jeszcze red flag nie jest, ale pomarańczowy indicator to już jest. Nie? To jest taki pomarańczowy wskaźnik, który powinien dać do myślenia szefowi,
lub właścicielowi, co tam się wyprawia, nie? Milczenie, brak pytań, nagle okazuje się, że ktoś tylko i wyłącznie wszystko akceptuje, na wszystko się zgadza. W ogóle ciekawostką jest to mówienie... Tylko pytanie, czy właśnie się zgadza tylko deklaratywnie, a i tak robi co innego? Tak, właśnie, dlatego mówię o tych pierwszych. Tak, a później wiadomo, że ten ktoś wraca do tego umownego biurka i robi swoje. Tak, to mam na myśli. Nie mam na myśli człowieka, który się zgadza i wdraża strategię. Natomiast tak, zgadza się. Nie? Więc ten opór jest częsty. Kolejną kwestią biernego oporu jest na przykład niechęć udziału w spotkaniach. Mam na myśli biznesowe spotkania, nie integracyjne. Dobra. Natomiast, bo to też się często spotykam z takim pytaniem, no dobrze, co zrobić, Cyprian, z pracownikami, którzy nie chcą się integrować? Jak nie chcą, to nie chcą, po co ich zmuszać? Natomiast kwestią jest tutaj niechęć udziału w spotkaniach tych typu jakieś sprinty, jakieś weekly, tak, jakieś daily, a nawet jeżeli przychodzą, no to właśnie tam milczą. Kolejną taką już bardziej wyraźnym wskaźnikiem oporu biernego jest na przykład milczenie na spotkaniu, a gadanie na korytarzu. Albo na przykład czymś takim, milczenie na spotkaniu i jak się wszyscy rozejdą, podchodzenie do szefa i zadawanie mu pytań, kiedy nikogo nie ma. No to tego typu, nie? Jeżeli tak pytasz, po czym to można byłoby wnieść. No, tu bym się mocno zastanowił, co się wyprawia w tym zespole lub firmie. Super. Fajne, bo to jest temat, który chyba dotyczy nas wszystkich ogólnie. W tym roku, to taki jeszcze przykład a propos ciekawości menadżerskiej. W tym roku miałem taki przykład kobiety. Ona jest szefową działu księgowości. Głównym księgowym. I miała pewien temat związany z pracownikiem, który właśnie milczał, który nie udzielał się na spotkanie, ale też się nie udzielał w trakcie, po prostu robił swoje. Robił swoje, to prawda. To trzeba przyznać, że robił swoje. Natomiast nie było tej współpracy wewnątrz zespołu, nie było wymiany wiedzy, częste zwolnienia, tak, czasami totalnie nieuzasadniona reakcja na jakieś tematy wewnątrz działu i wystarczyło spotkać się z tą osobą, żeby ta szefowa spotkała się z tą osobą, dosłownie wyraziła ciekawość w postaci 2 prostych pytań. Zauważyłam, że coś się dzieje, nie wiem co, chciałabym ci pomóc, ale nie wiem jak mi nie powiesz. Wyrażenie ciekawości i zainteresowania się, co się dzieje po tej drugiej stronie, spowodowało, że ta druga strona się otworzyła. To znaczy powiedziała, o co chodzi, bo tam chodziło o jakąś rzecz prywatną, nawet nie biznesową i nie służbową, prawda? Ale nagle wszystkie się klocki ułożyły. Znaczy, klocki się ułożyły, ta sprawa się nie skończyła dobrze, bo faktycznie ta osoba się później zwolniła, natomiast to były kwestie osobiste, a nie biznesowe. Natomiast wystarczyło to, zamiast się męczyć na każdym spotkaniu, dopytywać, na forum jakieś wykonywać dziwne ruchy, które w tych wszystkich, jak ty to ładnie dzisiaj na wstępie powiedziałeś, są takie jakieś na zasadzie takiej ex-katedry albo ze sceny. Sceniczna motywacja. Tak, szukałem dobrego określenia na to. Sceniczna motywacja. Super określenie. To mi siadło. No. Bo tutaj dochodzimy jeszcze do takiego wątku, mówiłem o odpowiedzialności, mówiłem o autorefleksji, że to są takie moje koniki. I tutaj dochodzimy jeszcze do takiego, wątku, mówiłem też o ciekawości, nie, do takiego wątku, który nazywam autentycznością, nie, to znaczy być autentycznym, tak, jestem autentyczny, jak ja buduję swoją autentyczność, to jest coś, co wielu menadżerom brakuje, bo cały czas mam wrażenie, że oni chcą w czymś grać, to jest cały czas jakiś spektakl, to albo ja jestem niedopasowany do tego spektaklu, i nie gram w ten spektakl, no nie, dla mnie, dla pracownika. Jeżeli bym się wczuł w rolę pracownika, a lubię to robić, to autentycznością buduję autorytet, a nie gierką. Przynajmniej long-termowo. Short-termowo być może. Tak, można przeaktorzyć przez godzinę, 2. Albo nawet przez miesiąc, przez kwartał, przez rok. To jest dalej short term, bo tak naprawdę nagle się okazuje, że w skali całości, jak jesteś tym szefem, no to przez 5 lat, 6 lat, no to tak naprawdę okazuje się, że pytanie, co to znaczy, kim jesteś, tak? Czy można tobie zaufać? Jesteś autentyczny, to masz autorytet, można ci zaufać, wyrażasz siebie,
i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc to... No tak, przyznawanie się do błędów na przykład. To też jest w ogóle duży temat. Powiedz mi, Cyprian, wrócimy jeszcze na pewno do tego tematu. Powiedz mi proszę, jak to się stało, że ty byłeś i w biznesie, i masz wykształcenie związane z psychologią? To nie jest częsty miks. Chyba, nie wiem. Nie mam danych, natomiast na pewno jest to, na pewno patrząc na skalę, jeśli weźmiemy, bo musimy tutaj rozróżnić psychologię od na przykład psychoterapii, nie? I to wbrew pozorom są różnice. Tak. Chociaż to jest tam gdzieś wspólny mianownik. To odróżnijmy to. No, dla mnie, ja przede wszystkim mam wykształcenie ekonomiczne. Natomiast jestem po szkole psychoterapii, która trwała 4,5 roku, czyli spełniłem wszystkie parametry czy wymagania związane z byciem psychoterapeutą i mam certyfikat, akurat tu mam certyfikat europejski, więc i polski, jeśli chodzi o kwestię bycia psychoterapeutą, akurat w nurcie Gestalt. Natomiast to nie oznacza, że jestem psychologiem rozumianym jako magister psychologii, dobra. Nie? Po wyższej uczelni typu SWPS. Ale to jest jeszcze bardziej sprecyzowane niż mogłoby się wydawać, no bo... Specjalizacja. Wyobrażam sobie, że ludzie po psychologii, zresztą ja też przez chwilę psychologię nawet studiowałem, wyobrażam sobie, że są setki ludzi po psychologii, którzy pracują nie w swoim zawodzie ogólnie, ale żeby być psychoterapeutą, no to trzeba się na to właśnie zdecydować, bo ludzie idą na psychologię z różnych powodów, ale nie wiem, strzelam, że prawdopodobnie, nie wiem, połowa z tych ludzi myśli o aktywnym, nie wiem, leczeniu pacjentów, klientów, wiesz, na kozetce? Nie wiem. Być może. No, akurat uważam, że bycie psychologiem bardzo wspiera bycie psychoterapeutą, tak? Więc bym powiedział, że nawet jak ktoś jest psychologiem i później robi jeszcze ten element psychoterapii, to jest genialne połączenie. Genialne. Tym osobom zazdroszczę. Natomiast dlatego, że ich ta psychologia wspiera. Ja w szkole psychoterapii odbyłem też taki, musieliśmy odbyć, czyli ci niepsycholodzy, odbyliśmy, to się nazywało wtedy Dokształt, dziwne słowo, psychologiczny, czyli żeby zrobić tą psychologię rozwojową, tak, psychologię od dziecka do dorosłego i to, co się dzieje, bo to jest po prostu potrzebne, dlatego zazdroszczę psychoterapeutom, którzy są psychologami. Ale to 10 lat trzeba. No tak, bo to jeszcze studia, tak, dokładnie tak. Natomiast u mnie zaczęło się w momencie, kiedy miałem problemy z poczuciem własnej wartości. I to był okres, w którym, gdzieś 2005-2006 rok, to był okres, w którym rozpocząłem w ogóle pracę ze sobą, z rozwojem, czyli tam był jakiś kurs oparty na chyba Nathaniel Branden, 7 filarów poczucia własnej wartości, chyba tak to się nazywało. Od tego zacząłem. No i tak poszło, tak? Poszło później w różnego rodzaju kursy związane z na przykład... Poszedłem na taki kurs właśnie związany z pracą z ciałem, gdzie mocno budowałem świadomość siebie, swojego ciała. Później był już oczywiście coaching biznesowy, to jako a propos ICC to też dużo mi dało, jeśli chodzi o kwestię takiej pracy, a raczej usystematyzowania w pewnym sensie, tak, pracy z ludźmi, tej indywidualnej, coaching zespołowy, proces grupowy, to są rzeczy, które warto zauważać u ludzi zarówno na poziomie 1 na 1, jak i na poziomie grupy, bo to się liczy. Więc u mnie droga była taka dosyć złożona, bo zaczęło się od mojego problemu, jakim było poczucie własnej wartości i tego, co ja chcę. Znaczy, co ja chcę, to ja wiedziałem, tylko co ja mogę. I to zderzenie, że chcę, a mogę, to jest problem duży. Więc wtedy to się zadziało. Natomiast ta konsekwencja i to, co mam, uważam, że dosyć, to może być też ciekawy wątek, bo ja od 12 roku życia, 12-13 rok życia, planuję sobie cele swoje, wyznaczam swoje cele w zasadzie z roku na rok. To trwa do dzisiaj. Wtedy nie miałem cudownych aplikacji typu Notion, czy jakieś inne Thingsy, czy Evernote i tak dalej, typu listy to do i tak dalej, co mam tam zrobić.
Wtedy była to zwykła kartka, a później Word i wydruk z Worda. Natomiast to spowodowało, że ta determinacja w osiąganiu tego, co chcę i w rozpisywaniu sobie tego, co chcę, później w rozpisywaniu tego na kroki, pozwoliła mi działać, jeszcze raz działać. Co też było takie patologiczne, używając twojego języka. Podoba mi się to. Czy to jest unikatowe połączenie tej, nazwijmy to, psychologii z tym wątkiem biznesowym? Na ten moment jeszcze pewnie tak. I patrząc na moje koleżanki, moich kolegów, psychoterapeutów, powiedzmy, że jestem w tej mniejszości, nie? Że to łączę. Tak? Nie powiem, że jestem sam, bo nie mam takich danych, natomiast na pewno jestem w mniejszości i to może być unikatowe, bo faktycznie moi klienci to są klienci z biznesu. Tylko? Tak. Okej. Super. Faktycznie. I pod tym względem rzeczywiście też to doceniają, że ja rozumiem ten biznes, wiem jak to wygląda, doświadczyłem tego. Dla nich jest to ważne. Więc skoro dla nich jest to ważne, no to dla mnie tym bardziej to jest w porządku. Tak? Wyobrażam sobie, że idealną opcją byłoby, gdyby każdy terapeuta miał background taki jak klient, więc tutaj to jest po prostu... Właśnie i tutaj możemy znowu długo dyskutować, bo to nie do końca jest takie przełożenie. To znaczy ja się cieszę z mojej niszy i to jest cudowne, kiedy klient mówi: o, ty masz doświadczenie w biznesie, to w porządku, nie? I tak dalej. Natomiast tutaj warto zrozumieć kilka takich kwestii, że jak podchodzisz do jakiegokolwiek procesu terapeutycznego, to przede wszystkim twoim zadaniem, rolą, to może za mocne słowo, ale jest sprawdzić, czy terapeuta tobie pasuje. Mówiąc wprost. Czyli zbudować też odpowiednią relację terapeutyczną, jeżeli już mówimy o tym. Natomiast gdzieś tam później jest ten element. Natomiast na poziomie wyszukiwania, docierania do klientów, tak, to faktycznie ta nisza mi się sprawdza. Okej, dobra. Ale sądzisz, że w takim układzie, to znaczy, czy to, że ty masz właśnie ten background biznesowy, to jest to jednak główny, tak jak mówisz, główny chyba element w lejku, tak? Ale czy później właśnie mówisz, że to ma mniejsze przełożenie niż można sobie wyobrażać? Tak. Chcę tu bardziej, ponieważ różne osoby będą to oglądać. Tak, próbuję zrozumieć. I różne osoby będą to oglądać. I teraz tak, jeżeli... No bo wiesz, możesz mieć super... Trochę będę kamyczków w swoją stronę, dobra? Jasne. Bo to jest tak, nie? Świetnie, że mam background biznesowy, tak? Świetnie, że dla mojego klienta to jest ważne, tak? Ale jeżeli z jakiegoś powodu ja temu klientowi nie będę odpowiadał, nie wiem, nie spodoba mu się to, jak się wyrażam, nie wiem, nie ma między nami chemii, tak? Nie ma między nami flow, to lepiej, żeby ten klient zrezygnował ze mnie, albo ja z niego, ponieważ to jemu nie służy. Ja w tym znaczeniu to chcę powiedzieć. Natomiast i w tym znaczeniu to jest ważne. Tak? Dlatego, i to jest ważne na każdym etapie, tak? tej pracy z drugim człowiekiem. Więc i to jest ważniejsze. Tak? Uważam, że to jest ważniejsze, bo cudownie będzie, jak się to wszystko zepnie, czyli gdzie klientowi będę odpowiadał, tak? Klient mi będzie odpowiadał, tak? Będzie ten background ważny i on jeszcze znajdzie swoje zastosowanie. Cudowny układ. Natomiast tutaj chcę być też, nie powiem, że obiektywny bardzo, bo nie można być obiektywnym. Natomiast chcę to zaznaczyć, że jeżeli komuś, tak, będzie pasowało pójście do terapeuty, tak, na przykład, i nawet ze swoimi tam biznesowymi case'ami życiowo-biznesowymi, i ten terapeuta wcale nie musi być z biznesu, żeby był dobry. Wiesz, to jest trochę na zasadzie ortopeda nie musi mieć złamanej nogi, żeby być dobrym ortopedą, prawda? Tak, rozumiem. Okay. Natomiast faktycznie... Z tym, że fajnie by było, nie? To znaczy, powiedzmy, że nie wiem, czy ortopeda, który wie, jak to boli, może...
Natomiast, dobry przykład, no. Wiesz, mój kolega jeden podał bardziej brutalny przykład o onkologu, natomiast onkolog, żeby wyleczyć raka, wcale nie musi mieć raka. Więc rzeczywiście to taki w skrócie. Więc mam trochę, ja wiem, że to jest duże uproszczenie, natomiast ja wbrew pozorom lubię uproszczenia, tak, tutaj, bo tu też o to chodzi. No tak, tylko tutaj Tylko tu jest taki unique, nie? Jeśli chodzi o to, bo wiem, że do tego zmierzałeś w pierwszym pytaniu, o to połączenie biznesu. Tak, to jest unikatowe, tak i to jest doceniane przez rynek, tak mówiąc biznesowo. Okej. Bardzo. Zgaduję jednak, że ty versus psychoterapeuta, który nie ma backgroundu biznesowego, jesteś w stanie bardziej empatycznie wczuć się w rolę lidera i tak naprawdę poczuć, z czym on ma problem, ale taki naprawdę, nie? Rzeczywiście. Jestem w stanie po prostu szybciej dostrzec schematy. Rzeczywiście, idąc już teraz trochę autoreklamą, mam klientów, którzy zmienili terapeutę na mnie, tylko dlatego, że ja rozumiem biznes. I takich mam. I to nie oznacza, że tamten był zły, okej? Jasne, rozumiem. To w ogóle nie o to chodzi. Nie? Natomiast cokolwiek oznacza zły w sensie, nie? Po prostu wykonał swoją robotę i ten klient też, być może ten klient potrzebował czegoś sprawdzić innego, nie? Więc tak, to pod tym względem tak. Dobra, wrócimy jeszcze do tych terapii, bo chciałbym ten temat rozbudować, jeżeli chodzi o właśnie różne rodzaje i strategie, ale chciałem jeszcze zahaczyć o ten twój zespół, żeby jakby zamknąć klamrą pewien obszar. No, mam tam jakąś strukturę, która pewnie się rozsypie, bo zawsze się rozsypuje. To jest tak, to kiedyś to, kurczę, nie pamiętam, kto to powiedział, że warto mieć, że fajnie, że masz plan i doceniam to, nawet jak on się rozsypuje, no bo on się zawsze rozsypuje, jeżeli chodzi o ten podcast, ale dzięki temu, że on jest, to on się rozsypuje w ciekawy sposób. to jest ale ciekawy czy przewidywalny? Właśnie... nie zawsze właśnie nieprzewidywalny, nie? Bo to zdradzę Rąbka trochę tajemnicy. Tam to się rozsypuje w taki sposób, że ja próbuję się dowiedzieć takich rzeczy, których nie wiem, a nie wiem, co tam jest, więc nie wiedząc, co tam jest, nie wiem, jak to się rozsypie, nie? To są najciekawsze wątki, no dla mnie przynajmniej, bo staram się uczyć przy okazji tego podcastu. Ale chciałem się zapytać o ten twój zespół, bo mówiłeś, że zarządzałeś 120 osobami i chciałbym się dowiedzieć, jaka tam była dynamika, za co dokładnie był odpowiedzialny ten zespół, za co ty byłeś odpowiedzialny. Jak byś to opisał ten moment swojego życia? Ja miałem takie dwa zespoły, bo jeden zespół to kiedy byłem dyrektorem, wcześniej byłem w zespole takim marketingowym. To były czasy, ja zawsze jak opowiadam o tych czasach, bo tutaj z jednej strony doświadczenie tam to było bardzo cenne, bo miałem 20 parę lat, więc dosyć ciekawe, ale zawsze jak opowiadam i jak ktoś mnie pyta, no dobrze, jak to wtedy było, więc było to tak. Przede wszystkim dynamika była taka, że żeby wejść do tych obiektów, trzeba było odsunąć pterodaktyle, T-rexy, te wszystkie dinozaury, które tam... I wtedy można było, to były te czasy, gdzie... Dynamika była taka, gdzie zespół był odpowiedzialny za sprzedaż. To były czasy, w którym w zasadzie miałem zespół rozproszony, czyli część stacjonarnego, część rozproszonego. Oczywiście dzięki temu też później szkoliłem zespołów rozproszonych. To też było ciekawe doświadczenie, jak zarządzać zespołem rozproszonym, kiedy nie ma Teamsów, Google Meeta lub Zooma. Więc, no, prawda? To było ciekawe, prawda? A propos, nie? Więc wtedy już smartfony były, ale nie każdy je miał. Więc tak, to były takie czasy, więc... Czyli coś, co dzisiaj moglibyśmy nazwać samoorganizujące się trochę zespoły? Dlatego właśnie... dzisiaj zazdroszczę menadżerom, którzy mają zespół rozproszony. Tak, w sensie zazdroszczę, którzy mają zespół rozproszony, bo nim paradoksalnie mają dużo łatwiej do zarządzania. Nie? Ja jeździłem po oddziałach. Nie? Więc... Było to po prostu zespół handlowy, gdzie działaliśmy na rynku B2C i B2B. To była branża budowlana, gdzie trzeba było dotrzeć przede wszystkim do grup takich jak deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe itd., więc typowe KPI sprzedażowe, kosztowe, inwentaryzacyjne, rotacyjne, które były po prostu mocnym takim akcentem.
Ja tam bardzo dużo się nauczyłem na temat tego, jak ludzie nie słuchają, tak? Jak nie rozumieją, jak nie słuchają, jak nie wykonują i jak wiele rzeczy na nie robią, tak? Więc i dużo się nauczyłem o sobie przede wszystkim, bo to nie tylko o ludziach, ale tam się bardzo dużo nauczyłem o sobie. Największą moją lekcją była nauka egzekwowania, ponieważ popełniłem w pierwszych latach zarządzania taki ciekawy efekt, ja go nazywam efektem bycia lubianym. I ja chciałem być lubiany. Ja chciałem być lubianym szefem, ja chciałem, żeby budować autorytet na sympatii i na dobrych relacjach. Bo dla mnie relacje były utożsamiane z tym, że się lubimy. Tak sobie wymyśliłem kiedyś relacje. Okay. Dzisiaj wiem, że relacje to jest zupełnie coś innego, natomiast na pewno lubienie pomaga w relacjach, ale nie zapewnia na przykład tej ścieżki egzekwowania, ścieżki takiego budowania autorytetu na tym, żeby ekipa, szczególnie, że to była ekipa mocno mieszana, ale z przewagą ludzi w wieku moich rodziców. To też było wyzwanie. Kiedy byłem młody, i to jeszcze w tamtych czasach. 20 plus, tak, no bo to były lata 2006, 2007, 2010 mniej więcej, taki czas, więc to jest coś, co rzeczywiście mocno odcisnęło na mnie piętno, jeśli chodzi o kwestię, że albo jak się ma miękkie serce, to trzeba mieć twarde 4 litery. Egzekwowanie bardzo mocno się nauczyłem, jak egzekwować, jak się mierzyć ze sobą, jak spowodować, żeby pracownik robił to, co chce robić. Natomiast jak walczyć z oporem, tam miałem jedno szczęście. Miałem opór czynny, a nie bierny. Okej. Możesz rozwinąć? No opór czynny, czyli mówienie wprost, nie zrobię, nie chcę, nie wykonam. To jest czynny opór. Dobra. Czyli kiedy jest kłótnia wprost. Nie? Czyli jest, kiedy komunikat jest wprost, czyli nie ma, nie chcę, nie zrobię, pan jest od tego, nie? Czy tam ty jesteś od tego, zrób to. Nie? I tak mówili pracownicy do mnie. Wow. Żeby była jasność. Okay. Dobra. I teraz... Jak to się zmienia? No, znaczy, to się zmienia przede wszystkim poprzez nieodpuszczenie tego, co się powiedziało. Czyli, że jeżeli ktoś ma wykonać pewne zadanie, czyli na przykład, nie wiem, przystąpić do przetargu, zrobić tak odpowiednią ofertę, jeżeli to jest konkurs ofert, tak i tak dalej, no to dopuszczałem do sytuacji, w której no niestety przez opór pracownika nie przystępowaliśmy do przetargu i traciliśmy, nie? Okay. Więc, no ale też... Ale konsekwentnie to Tak, oczywiście. Tak, bo niektórzy menadżerowie nie wytrzymują tej presji i robią wtedy za pracownika. Właśnie to jest coś, z czym mierzę się dzisiaj. Jak mam menadżerów w konsultacjach czy na szkoleniach, to wolą wykonać za pracownika pewne rzeczy tylko dlatego, że się boją tego, że nie osiągną KPI-ów, nie? Jakichkolwiek. Bo to dotyczy to i usług, i produkcji, i produktów, i sprzedaży, w każdej branży. Wtedy ryzyko jest takie, że mnie zwolnią. Byłem codziennie na dywaniku u prezesa. Wytłumaczyłem oczywiście, po co to robię. Poszła fama, że ja nie żartuję, tak? Więc natomiast nie zmienia to dalej faktu, że było ciężko. To dzisiaj się fajnie o tym opowiada. Dobra. To skąd wiedziałeś, że to jest dobre postępowanie, jeżeli chodzi o zmianę? Nie wiedziałem. Czy ono jest właśnie... ale miałeś jakąś taką... Mówisz, że miałeś jakąś taką... Ja teraz tak patrzę z perspektywy, że czuję, że miałeś jakąś pewność. To jest założenie oczywiście. I jak ktoś ci się stawia, zwłaszcza kiedy jest na przykład... Kiedy jest starszy wiekiem i ty jesteś jego przełożonym, to skąd wiedziałeś, że właśnie ta konsekwencja zaprowadzi w końcu do zmiany i czy rzeczywiście to się zmieniło, czy ten zespół ewoluował? No, po pierwsze trzeba, nie wiem, czy miałeś właśnie kogoś, kto ci powiedział, tak, to jest dobra ścieżka, czy ty byłeś o tym przekonany? Okej. Ponieważ nie mówimy tutaj o, jak to ładnie nazwać, sceniczna motywacja. Tak. Nie? Sceniczna motywacja? Sceniczna motywacja. Tak. No to żeby nie było, że to jest sceniczna motywacja, to nikt mi nie powiedział. Tak jak ci przerwałem, mówiłem, nie wiedziałem. To, co mnie trzyma w życiu, to
na początku dzisiaj powiedziałem coś takiego, że mam taką cechę, że ja nie do końca lubię się na pewne rzeczy zgadzać. Nie? Ja mam generalnie w sobie duży sprzeciw. Na tym też opieram duży sprzeciw do rzeczy, które na przykład, no mówiąc też wprost, są czasami niezgodne ze mną, tak, to jest mi zarzucane nawet dzisiaj wielokrotnie. Natomiast, ale tak, to było to coś, to było to coś, czyli mój sprzeciw i moja determinacja, ponieważ wtedy już byłem z 12-letnim stażem realizacji celów, czyli więc to było gdzieś 25-6 lat miałem, już nie pamiętam, 26-7 może lat miałem, więc już miałem paręnaście lat w planowaniu celów swoich i determinacji w osiąganiu ich, więc bardziej polegałem na swoich cechach typu sprzeciw i determinacja niż nikt mi nie powiedział, że była jasność. Nie miałem żadnego mentora, nie miałem żadnej książki mądrej przed sobą, otwartej i mówiącej, a weź teraz powiedz to, nie? Raczej była to metoda mojej determinacji i raczej prób i błędów, a raczej błędów bardziej niż innych rzeczy, które popełniałem. Natomiast tak, sprzeciw i determinacja chyba było dla mnie kluczem. I to mi zostało do dzisiaj, jeśli chodzi o determinację. Gdyż... No dobra, weźmy taki przykład tego roku. No w tym roku sobie postanowiłem, że chcę brać udział w podcastach, tak? Czy w jakichś spotkaniach, czy w tego typu wideorozmowach, czy jak to tam można ładnie nazwać. Więc... się udzielać publicznie. Tak. Tak. I teraz mam dwie ścieżki, tak? Albo czekać, aż ktoś mnie zaprosi, czyli takie aktywne czekanie, jak niektórzy handlowcy robią, bardzo aktywnie czekają, aż klient przyjdzie, aż klient zadzwoni, aż klient zapyta. Albo mam ścieżkę drugą, poproś, będzie ci dane, prawda? No, ja lubię to poproś, będzie ci dane, więc ja lubię prosić. I wtedy też tak było, że po prostu wiedziałem, że przez rok będę chodził albo 2 lata bez premii. Wiedziałem, że grozi mi za to zwolnienie z pracy, a przede wszystkim ostracyzm ze strony różnych członków zarządu, bo ja podlegałem członkom zarządu, więc to ja nie miałem już nikogo nad sobą niż zarząd, tak? Więc co tygodnie, to się dzisiaj ładnie nazywa weekly, tak. Cotygodniowe spotkania z zarządem nie były dla mnie przyjemne. No i to trwało 2 lata przynajmniej. Efekt był taki, że część osób rzeczywiście się zmieniła, a część osób nie. Taki przykład miałem, kiedy przyszli pracownicy pewnej hurtowni i powiedzieli, że jeżeli nie dostaną podwyżki, to się zwolnią. Ja mówię, okej, skoro tak, a ponieważ ja mam duży sprzeciw i ja z terrorystami nie negocjuję, to miałem zawsze taką ryzę papieru na biurku i kilka długopisów i powiedziałem, za porozumieniem stron, proszę napisać sobie wypowiedzenie o pracy, nie? Żeby była jasność, to powodowało, że ja nie mam kim pracować na tej hurtowni. To powodowało, że trzeba zamknąć hurtownię na jakiś czas, żeby pozyskać pracowników na przykład z innych regionów. To powodowało, że prezes powiedział, co ty gadasz. Nie? Więc tak. I oni pisali? Chciałem powiedzieć, że ja im do dzisiaj się odwrócili? Wiesz co? Ponieważ zazwyczaj na przykład jak przychodził ktoś do mnie z magazynu, ja to robiłem, no to się wycofywał. A tu szacun dla nich, się zwolnili. Dobra, grubo. Tak, szacun dla nich za konsekwencje. I tu mówię bardzo serio, tak, wtedy. I duże kłopoty były, natomiast poszła też fama, że nie ma żadnych. Że miękko nie będzie. Tu mi się przypomina rozmowa z Ewą Wysocką z Tribe'u, która mówiła właśnie o tym, że realizacja... Bo ja tak się pytałem, dlaczego właśnie udał się ten jej scenariusz. Ona mówi przez wiarę właśnie, przez taką wiarę i upór i przez ciśnięcie właśnie tego, w co się wierzy, że to jest ten klucz. Po prostu iteracje, nieskończoność iteracji w momencie tego. I to mi się też składa. I z tym, co Paweł Sieczkiewicz mówił, on jest iteratorem, powiedziałbym, że terminatorem, jeżeli chodzi o to. To też, wiele osób to mówi, po prostu naginają rzeczywistość, żeby
ich hipoteza stała się po prostu prawdą, tak? I w którą bardzo wierzą. To jest trudne, ale to chyba właśnie jest recepta? Tutaj, ponieważ odzywa mi się cały czas ta druga noga w postaci terapeutycznej, no to jest z jednej strony recepta i z jednej strony zagrożenie. Bo możesz się mylić. Podpisuje się... Nie o to chodzi. Okay. Już mówię, o co mi chodzi. Recepta to jest, ponieważ wiara, upór, czy tam ja nazywam to determinacją, ale rzeczywiście jest upór. Wiara, upór, przekonanie do tego. Podpisuje się 2 rękoma pod tym. Zresztą nie wyobrażam sobie zrobienia biznesu bez tych cech. Znaczy bez tych elementów. Natomiast, i jeszcze bez lęku, znaczy bez lęku, z lękiem, ale w sensie, no bo inni będą cię krytykować, będą cię podważać i tymi innymi to będzie nie tylko otoczenie, to będą twoi pracownicy, tak? To jest coś, co będzie się działo. No i to jest coś, co cię będzie trzymać w tym i powodować, że rzeczywiście osiągniesz to, co chcesz osiągnąć, tak, to używając twoich słów, tak, to jest recepta. Dołożyłbym do tego jeszcze, do tej recepty bym dołożył jeszcze to, czego bardzo mi brakowało, a ponieważ ja na przykład nie jestem sportowcem, a to, czego zazdroszczę sportowcom, to podejście do porażek. Nie? Czyli umiejętność poradzenia sobie z porażką, poradzenia sobie z tym, to jest coś cudownego, to co sportowcy wyrabiają, jeśli chodzi o podejście do nieosiągania wyników. Bo to jest coś, co liderzy mają, szefowie mają, że umieją sobie poradzić i nawet wiedzą, że tak, zdają sobie sprawę, że tu to może nie pójść. Tak? I oni sobie z tym poradzą, pójdą dalej. I oczywiście można to wrzucić w kategorię uporu, w kategorię jakichś tam celów, ale podejście podchodzenie do błędów, do tego, że to jest normalny element procesu, to jest dla mnie, do tej recepty bym to dołożył. Natomiast to jest też zagrożenie. No, ja tylko chciałem dołożyć, że nie deklaratywne, tylko prawdziwe, bo sporo jest ludzi, którzy deklarują, że dobrze się czują z porażką, a jak ona przychodzi, to zaczynają szukać zewnętrznych informacji, dlaczego to też dzięki, że to mówisz, bo faktycznie jest coś takiego, że nawet nie deklaratywnie, no tak, masz rację, w pewnym sensie deklaratywnie, ale to jest przerażające, jak żyjemy w społeczeństwie, to jest oczywiście moja opinia, w którym jest bardzo dużo takich przykładów i dowodów na to, żeby przerzucać odpowiedzialność na czynniki zewnętrzne. I robią to też menadżerowie i z całym szacunkiem. Menadżer woli, bo to jest bardzo komfortowe powiedzieć, no nie taki zespół, nie? No tak nie mieliśmy zasobów, tak? Już z takich najbardziej banalnych wytłumaczeń. Natomiast dobry menadżer zada sobie, czyli dojrzały menadżer zada sobie, dlatego mówię o tej autorefleksji dzisiaj na początku. Dobry menadżer sobie zada bardzo proste pytanie. Co mogłem zrobić inaczej, tak? To jest taka metoda, którą wiele osób zna, start, stop, continue, tak? Co mogę zrobić następnym razem, coś nowego, co przestanę robić, co będę kontynuował, bla, bla, bla. Więc takie rzeczy to są tego typu refleksje, tak? Czyli na zasadzie, co zrobię inaczej, okej? To jest dla mnie podejście do porażek i zdrowe podejście do porażek to jest też przejmowanie się porażkami. Czyli dopuszczenie do siebie tego, że porażka jest nieprzyjemna. Z całym szacunkiem, porażka jest nieprzyjemna. Jeżeli ktoś mówi, nie, porażka mnie napędza, no to pytanie, co to znaczy napędza? Czy napędza cię, bo chcesz dzięki porażce wyciągnąć wnioski i wdrożyć zmiany? Cudownie. Czy porażka cię napędza, bo to jest modne dzisiaj i scenicznie super? Tak. To jest jak mówisz. No tak, niektórzy tak, porażki, niektórzy lubią świecić porażkami, bo to jest modne. Tak, a ja się załamywałem porażkami. Ja miałem problemy, jak była porażka, no to było zdołowanie, załamanie. Oczywiście później było wyciąganie wniosków, tak? Ale nie będę udawał, że porażka powodowała, że byłem lepszy. No, dzisiaj mogę powiedzieć z perspektywy, że na porażkach się dużo nauczyłem. Natomiast na moment wystąpienia dzisiaj nawet, nie wiem, odpalają mi się czasami, jak mi klient rezygnuje, nie wiem, ktoś przesuwa termin, albo rezygnuje z terminu, albo rezygnuje ze szkolenia, czy z konsultacji. Czy ja się czuję niewygodnie? Tak. Czuję się niewygodnie. To nie jest przyjemne, kiedy mi klient dzisiaj odchodzi, nie? Natomiast to mnie czegoś gdzieś tam uczy, mogę go zapytać, co się dzieje, nie? I tak dalej. Wspomniałeś o lejku, czy o prospectingowych rzeczach, tak? No to w lejkach sprzedażowych często się zapomina o
O follow-upie, gdzie na przykład o follow-upie uwaga, tym in plus i in minus, czyli często handlowcy czy w ogóle menadżerowie zapominają o tym, żeby się dowiedzieć, z czego to wynika, że pan odchodzi, albo z czego to wynika, że pan zostaje. Nawet o to nie pytają. Nie? A nawet powiem więcej, bo zwykłe zadanie tego pytania, moim zdaniem, często nie daje ci prawdziwej odpowiedzi, więc trzeba drążyć. Nie? Tak, dlatego mówimy o follow-upie takim pogłębionym, tak? Czyli na zasadzie z czego to wynika, co się dzieje i tak dalej. No i teraz, gdzie to może być zagrażające, takie myślenie w kategorii uporu, determinacji. Zagrażające może być to wtedy, kiedy nagle okazuje się, że przestajesz przyjmować inną perspektywę. Przestajesz słuchać innej perspektywy, i to widzę już w gabinecie. Czyli to już widzę w gabinecie, że menadżer, który jest nauczony, ma być tak, jak ja chcę, nie dopuszcza do siebie, to znaczy ma już tak mocno stworzony mechanizm ochronny siebie, że on już nie dopuszcza, że może być inaczej. Nie, że się myli, tylko że może być inaczej, że może warto zrobić coś inaczej, dlatego że jego ta determinacja, upór, która mu przyniosła wiele sukcesów, powoduje, że on się zamyka, on się betonuje, tak? On się betonuje się w swoich przekonaniach, a praca z przekonaniami to jest potężna praca. On się betonuje w swoim mindsetie całym, tak? Uważam, z jednej strony musi, a z drugiej strony właśnie robi to za mocno, tak? Chodzi o to, że z jednej strony jest to recepta na sukces, bo naprawdę dzięki temu to osiągnął. I to jest fakt. Ale z drugiej strony przychodzi i mówi, no wiesz, ale pracownicy mówią, że ja ich nie słucham, nie? Ty. No bo jak on... Bo może ich nie słuchasz. No, bo może ich nie słuchasz, nie? Albo na przykład wiesz, tylko że to się później przelewa na rodzinne życie. Okay. Nie, że ma być tak, jak ja mówię, dzieci, wiesz, nie mają kontaktu, tak, bo tata narzuca, mama narzuca, jeżeli to jest kobieta przedsiębiorczyni, tak, i tak dalej, więc i nagle się okazuje, że ja pracuję też z parami i w parach się dzieją różne cuda, tak, jeśli chodzi o kwestię słuchania siebie nawzajem, które praktycznie nie istnieje, tak. Przepraszam, druga rzecz, to nie istnieje też adresowanie, to się w biznesie nazywa, własnych potrzeb. Nie? Więc to w tym znaczeniu może być to zagrażające. Czyli z jednej strony źródło sukcesu i recepta na sukces, z drugiej strony sprawdź, czy potrafisz reflektować, czy potrafisz usłyszeć inną perspektywę, nie musisz się z nią zgadzać. To jest kwestia usłyszenia jej. Okej. Jak wyrobić sobie taki nawyk, żeby to w ogóle sobie zdiagnozować i złapać tą równowagę? Da się to zrobić w jakiś Okej, tu już parę razy podałem pytania, które warto sobie zadawać. Okay? Jedną z tych metod jest start, stop, continue. Bardzo klasyczna i bardzo ucząca refleksji. Okay? Druga to jest, w biznesie jest taki cykl komunikacyjny, który składa się z takich 3 rozmów z pracownikiem. Delegowanie, rozmowa monitorująca i później jest rozmowa podsumowująca. I teraz w tym cyklu na przykład to istnieje coś takiego, że ta rozmowa podsumowująca zawiera w sobie elementy, na przykład co zrobimy inaczej następnym razem. Albo uwaga, co wzmocnimy, bo wyszło dobrze. Okay. Inaczej następnym razem. Bardzo często swoim handlowcom pokazywałem taką metodę przeglądu, chyba to się nazywało. No nieważne. W każdym razie ona składała się z nazwa tu bez znaczenia, chociaż wiem, że niektórzy uwielbiają nazwy. Cudowne, piękne, tylko to wtedy jest sceniczne. Tak. Łatwiej też zapamiętać. Okej, to też fakt. Dlatego ja to nazywam metodą przeglądu, dlatego że rozmawiasz z pracownikiem na zasadzie co zrobiłeś, tak? Co poszło ok, nie? Jak to zrobiłeś, że było ok, i później co poszło nie ok i jak to zrobiłeś, że poszło nie ok i co zrobisz następnym razem. Nawet nie co inaczej zrobisz, tylko co zrobisz następnym razem. Lubię te pytania zadawać ludziom, na przykład handlowcom albo menadżerom, dlatego że wracając też do tego, co fajnie nazwałeś, że wiele deklaracji jest takich menadżerów, czy ludzi, którzy uzależniają swoje te porażki, jak tu mówimy, od czynników zewnętrznych. Tak? Dlatego jedną z takich moich sztandarowych pytań do każdego menadżera jest to, żeby mówił swoim ludziom następujące pytanie. Czyli
pracownik mówi, no bo klient nie odbierał telefonu, nie? Albo nie wiem, klient tam, nie wiem, odmówił wizyty, albo klient odmówił zakupu, nie? Albo klient, nie wiem, nie przesłał dokumentów, nie? Więc podstawowym pytaniem jest, jak to zrobiłeś, że klient nie oddzwonił? Właśnie to sobie zanotowałem, bo to jest tak piękne, jak ty to układasz. Co zrobiłeś, że się nie udało? Takie zdanie sobie no właśnie, co zrobiłeś, zapisałem. że tego nie zrobiłeś, nie? Bo nikt w ten sposób, w sensie pierwszy raz to słyszę i dlatego to zapisałem, bo raczej patrzymy na to, co zrobiliśmy, że coś się stało na plus, nie? Okej. I to też jest cudowna refleksja. Natomiast dlatego tu może nie tyle, co zrobiłeś, że ci się nie udało, tylko co takiego zrobiłeś, że klient nie odebrał, co takiego zrobiłeś, że klient się nie umówił, co takiego zrobił, bo to uczy tej odpowiedzialności. Znaczy, bo jeżeli pytasz, jak to zrobić, to tylko w ten sposób, nie? I mam taki przykład jednego menadżera, który mówi do mnie, Cyprian, to może zastanówmy się najpierw nad tym, co takiego ja zrobiłem do tej pory, że ten zespół jest taki, jaki jest, nie? No i to jest cudowne pytanie, które on sobie zadaje, nie? Oczywiście to nie jest udawane, też chyba jasność, nie? Bo to może tak brzmieć, no. To nie jest... Fajnie, totalnie mi się to podoba. Cyprian, powiedz mi, kim ty jesteś w takim razie? Ale tak naprawdę, nawet jakbyś miał, wiesz, w tym momencie zdefiniować to na nowo w locie. I czy jesteś w ogóle w stanie sobie przypiąć taką metkę, czy to nie boli? Bo wiem, że niektórych to boli. No to zacznę od metki, którą sobie przypiąłem wiele, wiele lat temu i to mnie bardzo zabolało, dlatego mówiłem, że od 4 lat jest ta zmiana. To bardzo zabolało, że nazwałem siebie, że ja równa się praca, nie? W sensie ja to biznes. I to może brzmieć pompatycznie, ja to biznes. No to jest, a wbrew pozorom to jest bardzo smutne. Bo to nagle się okazało, że jak nie będzie biznesu, to nie ma mnie. A to już nie jest takie wesołe. Dzisiaj to odkrycie, to znaczy jak tak naprawdę mi to powiedział mój terapeuta, bo dosłownie powiedział taką refleksję, wiesz Cyprian, ale ty tak mówisz, żebyś to ty równa się biznes. Czy ty równa się praca? Zabolało. To zabolało. Mimo że byłem do tej pory z tego dumny. Więc to jest ciekawe, nie? Że ja wręcz się tym chełpiłem. Dzisiaj mogę powiedzieć, że z jednej strony jestem człowiekiem, z drugiej strony jak przedstawiałeś mnie a propos rozpoznawania schematów czy wzorców, mam na to duży fokus, dlatego że potrafię właśnie wyłapać na poziomie już komunikacji, typu na przykład jak mówisz, że sobie zanotowałeś pytanie, co takiego zrobiłeś, że ci się nie udało, nie? No to ja już mam kłopot z tym nie udało się, nie? Bo to jest bezosobowe, to jest reaktywne, no i tu jest taki schemat na zasadzie jak u ciebie z proaktywnością, tak? Albo jak u ciebie jest z odpowiedzialnością za siebie, jak u ciebie jest na przykład z poczuciem wpływu, jak u ciebie jest z obszarem wpływu. Nie? Żeby to eksplorować, nie? Żeby to sprawdzić. Więc dzisiaj bym powiedział o sobie, że jestem psychoterapeutą, tak. Jestem człowiekiem, tak. Jestem dobrym tatą, albo przynajmniej wystarczającym, tak. Dałbym sobie kilka. Nie odpowiedziałem tego w jednym. Okay. Natomiast z poziomu jeszcze takiej tożsamości, to z czego się do tej pory bardzo jestem dumny, to jestem skuteczny. Okay. Gdybym o siebie miał, nie, że tylko kim jestem, ale też, że miał dokończyć takie zdanie, jestem, bym nazwał skuteczny. Cokolwiek to oznacza. Okay. Od kiedy tak o sobie myślisz? Tak myślę na szczęście od zawsze. Okay. Dlatego odkąd mam taką świadomość o realizacji tych celów, czyli przynajmniej od 12 roku życia. Natomiast wcześniej to, co mówiłem, czyli jestem psychoterapeutą, tatą, człowiekiem, tak, no to trenerem, no to mnie to mnie definiuje. Czy czujesz, że właśnie to, że stawiałeś sobie cele i je realizowałeś, właśnie to sprawiło, że czujesz, że jesteś właśnie skuteczny? Że to jest ta była rzecz, moja baza. gdyby tego nie zabrakło? To była moja baza i gdyby tego zabrakło, czyli mojego tego impaktu na różne rzeczy, to by mnie chyba najbardziej zabolało. Gdyby mi zabrakło dzisiaj wpływu, poczucia wpływu, podkreślam, na siebie,
Ja sobie zdaję sprawę, że ja nie mam wpływu na to, czy klient odmówi mi, czy nie. Ale mam wpływ na to, jak ja sobie z tym poradzę. Okej. Żeby była jasność. Więc pod tym względem. Bo to jest poczucie wpływu. Czujesz, że jakie ty masz w ogóle podejście do tego trenowanie siebie w odczuwaniu więcej emocji, czy właśnie w odczuwaniu mniej emocji? Czy nie emocjonowanie się tym, co się zdarza? No, dobrze. Dobrze. Powiem tak, jak większość odpowiada. To zależy. To zależy. Dobrze, ale jeśli chodzi o mnie, o moje zdanie i moją opinię, no to wygląda tak, że ja jestem zwolennikiem pozwalania sobie na odczuwanie. Tego mi bardzo brakuje w gabinecie u ludzi. Ale oczywiście nie dziwię się. Nie dziwię się, bo osoby, które przychodzą do mnie, są wzmocnione w takich schematach, na przykład blokujących emocje, że tam w zasadzie emocji nie ma. To znaczy one są, ale nie ma. Są po prostu głęboko ukryte. I to odczuwanie emocji, bo użyłeś słowa emocjonowanie się. No właśnie, to jest też ciekawa propos lingwistyki, nie? Że uwielbiam wyłapywać nie tylko schematy, patrz zachowania, ale też lingwistyczne, bo emocjonowanie się, a odczuwanie emocji to są dwa różne światy. I teraz dla mnie odczuwanie emocji to jest świadomość tego, co się ze mną dzieje, tak, jaka emocja się pojawia, kiedy, nie wiem, z tobą rozmawiam na przykład, albo jaka emocja się pojawia, kiedy, nie wiem, z klientem rozmawiam, a on na przykład rezygnuje. Uważność i samoświadomość. Tak, to jest samoświadomość. No. Natomiast emocjonowanie się, no to jest po prostu przeżywanie, na które też sobie warto pozwolić. Czyli na to, żeby pozwolić sobie na to, żeby ta emocja zaistniała, a nie ją chować, albo nie ją, jak to mówią moi klienci, nie chcieć czuć. I klienci, pacjenci też, bo to właśnie, czyli nie chcieć czuć, nie? Że ktoś odczuwa, no dobra, prosty przykład. Lubię na przykładach. Jeżeli mamy 5 najbardziej basicowych emocji, smutek, radość, lęk, wstręt i złość. To są najbardziej podstawowe emocje. To skoro te emocje, na tych emocjach jesteś zbudowany, ponieważ my się rodzimy cieleśnie, a nie umysłowo. No człowiek dopiero osiąga w pełni dojrzałość mniej więcej 32, 5 rok. Więc jeżeli... Faceci pewnie później. No, mówię o facetach, pewnie kobiety, ale to tak idąc tym trybem, tak? Więc rzeczywiście jest coś takiego, że pozwolenie sobie, kiedy rodzisz się cieleśnie, odczuwasz te emocje całym sobą. Czy mama jest smutna, czy wesoła, czy tata jest smutny, wesoły i tak dalej, prawda? I dziecko to czuje cieleśnie. Ono tego nie rozumie, natomiast to nie oznacza, że nie czuje. I w dorosłym życiu bardzo często jest tak, że na przykład menadżer mówi tak: co mam, Cyprian, zrobić, żeby po mnie nie było widać, nie? Że na przykład ja... No ale to są pytania. Co ja mam zrobić, żeby oni po mnie nie widzieli? Że ja to teraz przeżywam, albo że na nich się wściekam? Bo to i tak nic nie da, jak... Co ich to obchodzi, że ja się wściekam na przykład, nie? I ja mówię, pytanie, co ciebie to obchodzi? Czy ty się wściekasz, nie? Bo to tam zostawmy pracowników, tak? Natomiast dotarcie czyli ja jestem za tym, żeby właśnie i przeżywać, i jednocześnie być świadomym swoich emocji. Czyli co się ze mną dzieje. A menadżerowie chcą założyć jakąś... Dobra, będę mówił za siebie. Nie wiem, czy wszyscy, pewnie są tacy też świadomi. Natomiast... No ale masz też przekrój, więc ale faktycznie, jak patrzę u siebie, to w zasadzie każdy na początku, bo oni później to się zmienia. Natomiast na początku każdy mówi tak: no ale po co ja mam im pokazywać to, że się, nie wiem, wkurzam? Albo, że, nie wiem, jestem smutny. Ja mówię, naprawdę? Mówię, to odwróćmy to. A jak im pokazujesz, że się cieszysz? Jak celebrujesz sukces? W jaki sposób podkreślasz to, że osiągnęliśmy to i to? Bo to jest radość. Tak z emocjonalnego punktu widzenia. Kolejna rzecz to jest, w biznesie jest takie słowo ładne, asertywność. I na szkoleniach biznesowych, i na wielu spotkaniach słyszę, no chcę pracować nad swoją asertywnością. Cudownie. Tylko z pozycji emocjonalnej, jeżeli ktoś ma kłopot z asertywnością, to tak naprawdę tam jest temat złości. Dlaczego?
Dlatego, że złość to stawianie granic. Bo złość jest emocją, która na przykład informuje ciebie o tym, że twoje granice zostały przekroczone, albo że bierzesz na siebie za dużo, albo że mówi o twoich preferencjach, czyli ile możesz wziąć, ile chcesz, co chcesz, czego nie chcesz, czyli mówi o tym, co jest twoje, co nie jest twoje. O tym mówi złość. I teraz jak ktoś ma kłopot z asertywnością i mówi, no nie, to ja się boję, że nie osiągniemy tego wyniku, więc zrobię to za pracowników, to znaczy, że ma temat granic do pracy. No rozpoznawania ich, tak? Przez właśnie emocję, która się pojawia. No tak, no bo on nawet nie identyfikuje tego, że to jest złość. On po prostu mówi tak, no tu czuję wkurzenie, albo tu czuję, że jest mi przykro, że oni mnie nie słuchają. W ogóle niektórzy mówią, jest mi bardzo przykro, że oni tak nie słuchają. Na przykład ja, gdybym miał to powiedzieć za siebie, to ja się wkurzam, że oni mnie nie słuchają. Czyli nie ma rozpoznania nawet nie, u siebie nawet tej emocji lęku, nie? Bo na przykład lęk jest kojarzony z tym, że nie wolno się bać, nie? Bo wielu ludziom to wmówiono. Więc skoro nie wolno się bać, no to ja nie powinienem pokazywać, że się boję. Tak, albo powinienem się karać, że czuję lęk. Albo na przykład pokazywać, że nie wiem, że jest mi trudno w tej sytuacji. Jak można przed zespołem powiedzieć, że to jest trudna dla mnie sytuacja? No właśnie można, bo to buduje autentyczność, autorytet, prawda? I to powoduje, że oni ciebie będą inaczej postrzegać, patrz lepiej, cokolwiek oznacza lepiej. Bardziej jako człowieka i utożsamiać bardziej jako człowieka, za którym warto pójść i którego warto mu pójść, zaufać, posłuchać. Okej, czyli lider to nie jest ktoś, kto jest wyprany z emocji, w sensie nie pokazuje ich, tylko to jest ktoś, kto ma duże rozpoznanie, samoświadomość, kontroluje je, ale je ma i jest ich świadomy, tak? Tak, to jest coś takiego. To jest dokładnie to, tak jak to mówisz. Więc lider jest przede wszystkim samoświadomy, potrafi wpływać na swoje emocje, ale przede wszystkim pozwala im wybrzmieć. W sobie, oczywiście. Nie chodzi o to, żeby nagle zaatakować zespół. Jasne. Natomiast to jest tak, potrafi je kontrolować, ale w rozumieniu takim, że nie chować, nie zatrzymywać. Okej, to jest trudne. Bardzo, dlatego że jest taka trochę nakładka u ludzi, którzy do mnie przychodzą, nakładka w głowie, że opanowanie emocji to jest chowanie tych emocji i ich niepokazywanie. Tak. Opanowanie nie ma nic wspólnego z chowaniem emocji. Opanowanie właśnie oznacza, że ja w ogóle wiem, co ja teraz czuję, pozwalam temu zaistnieć i to przejdzie przeze mnie, a nie to schować. Super, że to powiedziałeś. Ja miałem straszny z tym problem, mimo tego, że to miałem nazwane. Gdzieś od Rafała Mazura ściągnąłem ten schemat. Zaakceptuj to, co czujesz, przypomnij sobie, jaki masz plan, przejdź do realizacji i to zaakceptuj to, co czujesz. Zajęło mi miesiąc, żeby zrozumieć, że to nie jest odrzucenie tego, tylko pozwolenie przepłynięcia. Nie? Tak, i to słowo akceptacja to jest coś takiego, czego też bardzo mocno, i też często dostaję to pytanie, ale Cyprian, ale powiedz mi, co to znaczy, że ja mam zaakceptować to, co czuję. No i tutaj rzeczywiście, to jest, nie ma na to tipu, czy protipu. Zintegrować się z tym? Bardziej, co to znaczy pozwolić? Ja bym powiedział, że zaakceptować to pozwolić temu zaistnieć, tak jak to nazwałeś, czyli akceptuj, czyli pozwól, żeby czyli zamiast hamować, zamiast nagle ktoś jest smutny, to się obejrzy sobie, nie wiem, stand-up i się rozśmieszę, no to nie ta droga. Nie? Zaakceptowanie to jest pozwolenie, żeby to zaistniało. To boli. No bo jeżeli ktoś jest smutny, to jak ja mam być dalej smutny? Co ja mam z tego? No, jedyną korzyść, jaką masz z tego, że wreszcie doświadczysz smutku, a nie będziesz z nim walczyć. A propos walki. Przestań walczyć z emocjami. Im bardziej walczysz z emocjami, tak jak z oporem, tak, tym go będziesz mieć więcej, tak, tym będziesz miał, bardziej będzie ci to doskwierać. Dlatego tak dużo ludzi jest dzisiaj uzależnionych od dopaminy. Dlaczego jesteś uzależniony od dopaminy? Bo to pozwala zapomnieć. Tak. Totalnie to rozumiem, ale to siadło. No. Dzięki za to, bardzo fajne. Powiedz... No to ciekawe, to usiadło bardzo mocno. Powiedz, Cyprian, czy jest jakieś takie zdarzenie z przeszłości, które uważasz, że najbardziej na ciebie wpłynęło? I to nie mam na myśli czegoś pozytywnego, negatywnego, tylko po prostu kreację tego, kim jesteś i czy czujesz jakieś właśnie tego typu rzeczy?
Dobre pytanie. Kilka mam takich sytuacji z życia, gdzie dzisiaj byśmy to nazwali game changerami albo jakoś takie tak. Te ładne słowa są. Takim game changerem w moim życiu jest to i to. Ale tak, tym obecnym językiem game changerowym, no to rzeczywiście miałem kilka takich etapów. Pierwszym moim etapem była sytuacja, kiedy mój wujek założył własną działalność, to był przełom lat 80. i 90. Ja wtedy już postanowiłem, a ponieważ wtedy kończyłem podstawówkę, to było kończenie podstawówki pod koniec lat 80. Tak, było później liceum, gdzie już w 8 klasie, pamiętam to jak dziś, jak ja w 8 klasie na godzinie wychowawczej, jak patrzyłem w mojej rodzinie, kiedy się rozwijał biznes tam mojego, to dosyć bliskiego wujka, to był brat mojego taty, to dla mnie, ja postanowiłem, że ja będę miał własny biznes, albo, uwaga, wtedy otwierała się giełda w Warszawie, będę maklerem. I to był duży, ja analizowałem, miałem taką możliwość, że dostawałem publikowane wyniki z amerykańskiej giełdy i z Nowego Jorku, gdzie nawet to dosyć ciekawie było. Boże, nie, to był końcówka nawet liceum, bo ja przecież później miałem studia. Nie, początek liceum. I później liceum, całe liceum, które notabene poszedłem do liceum, to się nazywało ekonomiczne, ale później się okazało, że to było handlowe, bo byliśmy eksperymentalną klasą, gdzie ja już w liceum, na początku lat 90. miałem takie przedmioty jak marketing, reklama, rachunkowość. Przypominam, to był rok 90 w Polsce. Nikt nie używał takiego języka. Ja miałem towaroznawstwo. Co robiliście na tym przedmiocie? Co to jest? Wiesz, towaroznawstwo? No to jest na przykład rozpoznawanie różnych składów produktów, nie? Na przykład. Ale nie chemia, tylko po prostu z czego się składa, jaki produkt i tak dalej, ale również rodzaje opakowań, kody kreskowe, jak to powinno być agregowane, wiesz, wszystko pod biznes. Żadnego jakiejś chemii tam, nie. O, czyli taka praktyczna ultrawiedza. W ogóle to było tak eksperymentalne, że to było bardzo ciekawe. Towaroznawstwo mi się bardzo podobało. Poznałem tyle produktów, z czego na co zwracać uwagę, jak rozszyfrowywać wtedy jeszcze kody poszczególnych produktów. Krótka wstawka. Dostaję coraz więcej pytań, ile kosztuje udział w Intymnie o strategiach. Dlatego czuję, że muszę powiedzieć to jednoznacznie do ciebie. Żaden gość nigdy nie zapłacił za udział w tym podcaście i obiecuję ci, że nigdy się to nie wydarzy. Nie mój model, nie wierzę w niego i nie chcę, żeby pieniądze w jakikolwiek sposób wpływały na to, o czym tu rozmawiamy. I nie będą. Natomiast jeśli masz coś wartościowego do powiedzenia, odezwij się do mnie, rozważę każdą osobę, jeśli uznam, że przyniesie to wartość moim odbiorcom. Tu nie chodzi o kasę. Osobiście inwestuję duże środki i mnóstwo czasu w to, żeby ten podcast istniał i się rozwijał. Dlatego dopuszczam sponsorstwa. Będą zawsze odpowiednio oznaczone i będą to normalne reklamy. Stąd jeśli chcesz stać się częścią tego przedsięwzięcia i umożliwić dostarczanie innym wartościowych treści, które wierzę, że im się po prostu należą, możesz zostać sponsorem i dotrzeć do tej bardzo trudnej w dotarciu grupy, jaką są przedsiębiorcy podobni do ciebie, bo to do nich dociera ten podcast. Napisz do mnie, może razem zrobimy coś fajnego. W zamian za to, co robię, mam do ciebie tylko jedną prośbę, którą zapewnisz lepsze treści w przyszłości dla samego siebie. Dzięki temu będę mógł zapraszać gości, którzy jeszcze nie są przekonani i będziemy mogli uczyć się od nich razem. Zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. To dla ciebie zerowy koszt, a subskrybując zlecasz mi zrobienie całej mozolnej pracy za ciebie z unikalnymi gośćmi. Ja obiecuję, że wszystkie nasze merytoryczne treści zawsze będą dla ciebie darmowe. Wracam gadać.
teraz jak na przykład szkole te firmy na przykład produkcyjne, które mówią, że mają takie zboczenie, ci pracownicy, nie wiem, idą do jakiejś tam drogerii albo do jakiegoś tam sklepu, nie wiem, spożywczego i sprawdzają produkty i mówią, o to z naszej fabryki, to nie z naszej fabryki, wiesz, i tak dalej. I rzeczywiście wtedy na tym towaroznawstwie było podobnie, tak? Tutaj podobało mi się to, gdzie mogłem rozpoznawać kategorie produktów, rozszyfrowywać pewne kody, które to była czarna magia, łącznie z tym, co oznaczały te wszystkie które niektóre były naturalne, a nie sztuczne. Tak, Wszystkim tak. się kojarzyło, że to jest wiadomo. Nie pamiętam, E500 chyba? To witamina C? Chyba takiego, tak, no? więc to nie jest tak, że to jest coś złego, tylko trzeba wiedzieć, które Ale to było ciekawe, no, jak na takiego, powiedzmy, młodego człowieka. Ale marketing, reklama, rachunkowość, finanse, to były przedmioty w liceum. I idąc później... Kurde, to mega praktyczne. Idąc na studia ekonomiczne, po prostu wiedziałem, okazywało się, że ja niektóre przedmioty miałem, takie jak rachunkowość i finanse, więc dla mnie to było coś, co było proste, a dla innych to czarna magia. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie to był etap, w którym chciałem założyć działalność albo być osobą, która na przykład będzie zarządzać ludźmi. Miałem takie dwie ścieżki, że albo pójdę jako ścieżką menedżerską, albo ścieżką własnej działalności, tylko wtedy nie wiedziałem, co ja chcę robić. Więc i to był taki pierwszy game changer, czyli moje nastawienie. To było bardzo duże nastawienie. To już był taki cel, do którego dążyłem i wiedziałem, że on będzie mi już towarzyszył cały czas. Drugim game changerem było oczywiście podjęcie pracy zawodowej, gdzie ja już chciałem pracować od początku. W zasadzie jeszcze chciałem na maturze, ale no, okazało się, że dopiero po maturze. Więc to był duży game changer, gdzie poszedłem w środowisko, od którego się uczyłem. Uczyłem tego biznesu, akurat to było rynek B2B, sprzedaż mebli biurowych do różnych firm. Następnie, i to było takie ciekawe a propos tego, co się ze mną działo dalej. Natomiast następne takie game changery, no to wiadomo, pojawienie się dzieci. I tu już nastąpiła bardzo duża... Ja miałem połączenie wtedy frustracji z determinacją, nie? Czyli byłem bardzo zezłoszczony na siebie i na różne czynniki, że kurczę, no nie osiągam tego, co chcę, no pod kątem finansowym, materialnym i tak dalej. Z drugiej strony, wiedząc, że 2 dzieci się pojawiła, no to był element, nad którym warto co zrobić? Określić sobie jako cel i działać. Dlatego w momencie, kiedy się dzieci pojawiły, to już wiedziałem, że raczej będę szukał własnej działalności. Jeszcze chwilę to trwało, że pracowałem na etacie, ale to był moment, w którym wiedziałem, że będę szkolił ludzi. Okej, ale to ciekawe, bo tak jak słucham, chociaż jest to w kontr do mojego doświadczenia, tak jak ludzie na przykład właśnie, jeżeli chodzi o przykład dzieci, to tak sobie wyobrażam, że wtedy szukają czegoś właśnie bardziej bezpiecznego, a nie ryzykownego. Własna działalność wydaje się bardziej ryzykowna. Tak, powiem więcej. Właśnie, to dobrze, no to a propos ryzyka, nie? Ja miałem, dzisiaj to się trochę tego nauczyłem, ale ja miałem kiedyś bardzo duży problem z ryzykiem. To brzmi jak wyznania hazardzisty. Natomiast, to znaczy ja nie czułem ryzyka. Znaczy ja nie rozumiałem wtedy ryzyka. Okay, czyli nie rozumiałem, powiem więcej, mnie asekuracja irytowała. Irytuje mnie do dzisiaj, ale asekuracja rozumiana jako w pewnym sensie lęk przed ryzykiem, bo dla mnie z tym się kojarzy asekuracja. Nazywajmy sobie to jak chcemy, poczucie bezpieczeństwa, nie? Stabilność, nie? Poduszka finansowa, nie? Tak dalej. Natomiast to jest dla mnie dalej lękowe. A ja lubię podejmować decyzje, no bo decyzje wiążą się z ryzykiem. Wyjdzie coś, nie wyjdzie. No i teraz idąc nawet tym tropem, no to ja zrezygnowałem z bycia dyrektorem, nie mając żadnej gwarancji, czyli z bycia na stanowisku menedżerskim. No właśnie. Mając już 2 dzieci na koncie, że tak powiem, to a propos game changerów, nie mając oszczędności. Ale też od razu powiem, nie mając też kredytów, bo miałem to szczęście, że nie miałem kredytu, więc żeby była jasność, ja nie byłem obciążony
hipotekami i tak dalej. To był ten komfort. Tak, to był komfort. Zdaję sobie sprawę, ale też było to coś takiego, że koniec z byciem dyrektorem dla kogoś. No i mówię, idę w świat. Ja się uśmiecham, bo mi się wtedy wydawało, że to będzie takie proste. Nie było. Nie było. Nie było i tutaj akurat był to moment, w którym naprawdę 2, może 3 lata po wyjściu z etatu było bardzo źle w moim życiu. Materialnie oczywiście mam na myśli, tak? To w tym znaczeniu. Natomiast ja bardzo lubię podejmować decyzje. I oczywiście, że z perspektywy czasu teraz to mówię, że to była jedna z najlepszych decyzji wyjścia w ogóle oderwania się od etatu, bo nie byłbym tu, gdzie jestem. Na pewno. Natomiast czy było łatwo? Nie. Czy było ciężko? Tak. Wręcz powiedziałbym. Miałem moment, w którym przez 2,5 roku ja już byłem tak załamany, że już chciałem robić cokolwiek. Nie. To był taki moment, w którym bierzesz wszystko, cokolwiek ci podejdzie, nawet nie kalkulując niczego. Nie? I to też była dosyć ciekawy test determinacji. Nie? Natomiast czy było ciężko? Bardzo ciężko. I tak, to właśnie z 2 dzieci, no okej, bez kredytów, ktoś powie, no ale to cudownie miałeś. No, pytanie, czy wyprzedaż większości wyposażenia swojego domu to jest taka cudowna rzecz i brak możliwości płacenia za ZUS, gdzie ja już nie miałem żadnych preferencyjnych warunków, bo ja już prowadziłem działalność tam powiedzmy 2 czy 3 lata, więc już byłem po tych wszystkich preferencyjnych warunkach, miałem pełny ZUS. Więc to ZUS, później VAT i tak dalej, no to było coś, co bardzo obciążało. No VAT nie, bo VAT musiałby być, kiedy bym sprzedawał, ale w momencie tych stałych kosztów, to tak, to był koszmar. To co się zmieniło w takim razie i jak przeszedłeś ten okres? Wiesz co, no oprócz wyprzedaży, tak? Dobrze, oprócz wyprzedaży to przeszedłem ten okres właśnie, kiedy dzisiaj ci powiedziałem, że ja bardzo lubię prosić. I pukałem do wielu drzwi. Dobra, wspiera mnie też to, że byłem handlowcem, więc to jest duży zasób. To jest duży background w kontekście, wiesz, słyszenia wszędzie nie i powiedzmy w pewnym sensie uodpornienia się na to, nie? Otóż faktycznie to pozwoliło mi, czyli pukanie do wielu drzwi. Taka determinacja, gdzie w tym mieście, czyli w Warszawie, wylądowałem po wysłaniu ogłoszenia, a to były jeszcze czasy, w papierowej gazecie. Znalazłem w papierowej gazecie, słuchaj, ogłoszenie, że szukają trenera tam sprzedaży, menadżerów i tak dalej, bo takie ogłoszenia oczywiście wyszukiwałem. Wtedy chyba praca.pl raczkowała, a pracuj.pl nie wiem, czy nawet istniało. Natomiast to też takie portale się pojawiały. Natomiast było wtedy, ale ogłoszenia były i tu. I w papierowych wersjach, i elektronicznych wersjach jeszcze. To ciekawe. No i tam było ogłoszenie. Ja sobie wyrwałem to ogłoszenie, przyjechałem na rozmowę do Warszawy, gdzie musiałem jeszcze zrobić tak zwaną próbkę szkoleniową, ja się nazywam zawsze to konkurs, pokaz, próbkę szkoleniową zrobić przed ekipą, która miała mnie tam zatrudnić. No i nie ukrywam, że okazało się, że oczywiście mnie przyjęli. No i to było może nie tyle game changer, bo to już mi tam się nic nie zmieniło, ale od tego momentu, kiedy na setki ogłoszeń odpowiadałem i nie było w ogóle odpowiedzi. Różne to były ogłoszenia, łącznie z byciem handlowcem, żeby była jasność, bo ja szukałem pracy na etacie, o dziwo. Byłem tak zdeterminowany. Natomiast nadal gdzieś z tyłu głowy było będę trenerem i ten upór się opłacił. 2,5, no sporo. Więc mówię 2,5 roku, bo to był ciężki okres. Nie? Ja miałem oczywiście takie zlecenia
ad hocowe. Natomiast tu dostałem takiego strzała na zasadzie regularnych szkoleń, które były według projektu takiego i takiego, nie? Tam były jeszcze dofinansowania, różne rzeczy, więc w ten sposób. I nagle się okazało, że firmy szkoleniowe, które rosły wtedy jak grzyby po deszczu, potrzebowały trenerów, więc miałem taki moment, że pracowałem dla 12 firm szkoleniowych. Okej, dobra. I to był taki moment po tym kliencie, że zaczęło żreć rzeczywiście? Muszę tu powiedzieć, chcę powiedzieć, że tak, to są rzeczy, które się zmieniły, czyli zaczęło to działać na poziomie takiego już, znowu dzisiejsze słowo, personal brandingu, bo już byłem polecany jako trener z firmy do firmy. Okej. I poszło, bo wtedy też zrobiłem właśnie coacha. To był taki okres, ale tak naprawdę rozmawiamy o okresie 2011-12 do dzisiaj, tak? Czyli to jest tak naprawdę ostatnie 12-13 lat. Dobra, i tak jakbyś sobie patrzył z lotu ptaka, to w tym okresie, odkąd zaczęło iść, to już była, nie wiem, wzrost liniowy, wykładniczy, wolniejszy? Czy były tam jakieś takie punkty, wiesz, które są dla ciebie jakieś istotne? Tak. Wtedy też poznałem pewną firmę szkoleniową, z którą bardzo dobrze mi się współpracowało, i popełniłem jeden z kluczowych, wielkich błędów, nazwijmy to młodych trenerów, ale też młodych menadżerów. Uzależniłem się od jednego źródła. Nie dywersyfikowałem, wiesz, dywersyfikacja działalności dla mnie była czymś, o czym się uczyłem już w szkole średniej, a nagle tutaj popełniam coś, co naprawdę daje mi fajny dochód, nie? A ja się zacząłem uzależniać, nie? Od firmy X, i skończyło się tym, że firma X przestała istnieć i do dzisiaj mnie zapłacili sporej kwoty. Ostatnia faktura, tak? Nie, właśnie problem polegał na tym, że to był mój błąd, polegający na tym, że ja wierzyłem, ja się godziłem na kolejne zlecenia. Wiesz, trochę mi to przypomina taki układ podwykonawców w branży budowlanej, nie? Którzy się zaczynają uzależniać od generalnego wykonawcy, wiesz, bardziej na zasadzie takiej, że narastają pewne zaległości, nie? Generalny mówi, słuchajcie, ale tu poprawcie, bo jak nie poprawicie, to my wam nie zapłacimy. I jesteś w klinczu, nie? Ja w to wpadłem na własne życzenie. I to, do dzisiaj nie odzyskałem tych pieniędzy, dla mnie dużych, bo dla zobrazowania to jest rok pracy, prawie codziennej, nie? Więc dosyć dla mnie duża kwota, nie odzyskana. To był taki moment, w którym wystraszyłem się tego, co miałem na początku, bo to był rok, od razu powiem, to był rok 2000, przełom 16-17, mniej więcej to te lata. I rzeczywiście zacząłem od razu, jak dostałem informację, że ta spółka się zlikwidowała, i to powiedział mi właściciel, z którym dobrze żyłem, wydawało mi się, że będzie okej. Natomiast też powiedział, że ja tego nie odzyskam. Nie? Tu był uczciwy. Natomiast to miło z jego strony. Natomiast to mi też pozwoliło wtedy bardzo mocno wypłynąć na rynek, żeby mocno zacząłem aktywnie, tu zadziałał mój lęk, tak? Ja się już tak wystraszyłem, nie? Że w ciągu miesiąca znalazłem kilku klientów, którzy mi to wypełnili. Natomiast to był rok I dlaczego mówię o tym przełomie? Bo 2017 rok był najbardziej dla mnie przełomowy, bo to był rok, w którym, to już 8 lat w tym roku, to był rok, w którym to był dopiero game changer, ale bardziej życiowo, powiedzmy życiowo biznesowy, ale bardziej życiowy niż biznesowy, gdzie miałem najpierw na nartach uszkodzenie kolana z dużą operacją, później śmierć taty, to wszystko były odległości takie miesiąc od wypadku,
Miałem śmierć taty, to duży game changer. Później miałem operację, którą fatalnie zniosłem, jeśli chodzi o komplikacje po kolana. Następnie wyrostek na szkoleniu mi się tam ciało zaczęło protestować. To trochę wracam do tego, co mówiłem na początku, że się zmuszałem, miałem wypełnione kalendarze, nie patrzyłem na swoje ciało, nie dbałem o siebie w kontekście na przykład spędzania wolnego czasu albo po prostu zwykłego odpoczynku. Dzisiaj czujesz, że niemożliwa jest już taka sytuacja, zabezpieczyłeś się na to, żeby nie wiem, jedna ze spółek, z którą pracujesz, nie była na przykład, nie wiem, dużą częścią twojego przychodu? Ja się uśmiecham, bo mówię tutaj o wyciąganiu wniosków, nie? A nie wyciągnąłem żadnego wniosku i się wpakowałem w tego. Więc kłopot polegał właśnie na tym, że ja tamtą działalność z tym człowiekiem opierałem na bardzo dużym zaufaniu, bo się znaliśmy. Okay. I niestety wydarzyło, jak się wydarzyło. Natomiast jakie wnioski wyciągnąłem? Rzeczywiście po 2017 albo już w 2017 zacząłem stosować już takie typowe zabezpieczenia typu faktury proformy z nowymi przedpłaty, tak, później jak się wypracuje relacje, no to wiadomo, płatności, bardzo krótkie terminy płatności, ale taki klasyk. Nie kredytowałeś już klientów? Nie. Oczywiście dzisiaj na tyle mam wyrobione, że powiedzmy kredytuję, ale się są w terminach. Natomiast faktycznie mogę powiedzieć, że dzisiaj mogę sobie pozwolić na wybór, z kim chcę pracować, chociaż to jeszcze, ja to tak mówię chyba trochę jeszcze na wyrost, bo to jest też jeden z moich celów, nie? Żeby pracować naprawdę z tym, z kim chcę i wyłącznie z tym, z kim chcę, a nie z tym, że muszę. Okay. I muszę w sensie na przykład finansowym, zabezpieczeniowym, jak rozumiem. to mówisz, nie? I tak dalej. Więc mam ten komfort, że już mogę wybierać, natomiast to jeszcze nie jest na takim poziomie, na jaki bym chciał. I to, że w ogóle mówię to publicznie, to jest game changer, bo dla mnie wewnętrzny, dlatego, że to mi zmieniło, ja kiedyś popełniłem coś takiego, że bałem się coś komunikować, że to się rozwali, nie? Jak to kiedyś powiedział mój znajomy, że ja nie jestem zabobonny, bo to przynosi pecha, nie? Otóż więc ja właśnie byłem bardzo mocno taki, że to się może rozwalić, więc nie można tego publicznie ujawniać, nie? Na szczęście zmiana tego mindsetu mnie trochę kosztowała i teraz komunikuję swoje życzenia, jak to mówiąc ładnie, tak, afirmuję, więc tak, jeszcze to nie jest ten poziom, który bym chciał osiągnąć, natomiast tak, już sobie na to pozwalam, że rzeczywiście w ten sposób. Czy jestem zabezpieczony? Bardziej bym powiedział, że jestem mentalnie zabezpieczony. Okay. Czyli wiem, że sobie poradzę. Dobra. Ja to nazywam zaufaniem do siebie. Czyli skoro sobie poradziłem w takich kryzysach jak pandemia, gdzie odpaliły mi się najgorsze scenariusze, bo w pandemii miałem sytuację, w której naprawdę obłożony miałem każdy dzień. I z dnia na dzień wszystko zostało zdeletowane. Wszystko. Okay. Czyli ja w marcu, jak tylko ogłoszono w Polsce pandemię, gdzie ja w samym marcu miałem 27 dni szkoleniowych, teraz to tylko wystarczy pomnożyć przez średnią stawkę szkoleniową, tak? I tak samo było w kwietniu, w maju, w czerwcu. I nagle się okazało, że ja do września nie wystawiłem żadnej faktury. To naprawdę miałem odpalenie czarnych myśli. Więc to też wracam do tego, że czy się bałem? Bałem się. Czy to przeżywałem? Bardzo przeżywałem. Czy to było przyjemne? Bardzo nieprzyjemne. Natomiast jeżeli sobie poradziłem, co nie było wcale tak łatwo i prosto, między innymi w pandemii zacząłem studiować psychoterapię. Nie? W sensie rozpocząłem szkołę. Rozpocząłem działania związane z, wiadomo, był boom na online'owe zajęcia, więc zacząłem, to też był taka zmiana u mnie, bo ja się bardzo bałem social mediów. I wiadomo, bałem się. Czego się bałem? Hejtu się bałem. Ja się bałem oceny. Więc pandemia, to za co mogę podziękować pandemii, to mogę jej podziękować za to, że się odważyłem
bardzo mocno budować siebie. W sensie w publicznej przestrzeni. Mhm. Powiedziałeś wcześniej o tym, że jedna z twoich takich wartości to jest autentyczność i to w ogóle ten temat mnie bardzo ciekawi i od strony mediów i od strony tego, jak to wszystko będzie ewoluować, jeżeli chodzi o czy prezentację samego siebie, właśnie czy personal branding, czy w ogóle całą komunikację firma do ludzi. Ja mam taką hipotezę, że to wszystko będzie musiało zewoluować w autentyczną stronę, bo ludzie są już zmęczeni tymi pięknymi obrazkami. I zastanawiam się, czy to właśnie to, co przed chwilą powiedziałeś a propos tego, że się odważasz już mówić o tych rzeczach publicznie, czy to właśnie jest związane też z tym, że trochę gruntujesz, betonujesz u siebie taką swoją postawę autentyczności i czy w ogóle masz przemyślenia do tego, jak to właśnie też zewoluuje w publicznej sferze? Wiem, że tu jest kilka pytań, ale wierzę, że ty akurat sobie poradzisz z kilkoma pytaniami naraz. Tutaj przede wszystkim sam fakt, że ja tu występuję, to znaczy dla mnie to jest duża zmiana. Jeśli naprawdę podsumowałbym ostatnie 5-6, no już powiedziałem ile, 7-8 lat, tak? No bo to jest bardzo duża zmiana. Jeżeli pytasz o to, jak to wygląda w przestrzeni publicznej, to mam taki kłopot, kiedy mam na sali osoby, które mają trochę inne albo mniejsze doświadczenie, albo są miksem doświadczeń różnych. I teraz oni bardzo dużo czerpią. Kiedyś gdzieś przeczytałem, że ja jestem pokolenie, że wygooglać, nie? Że wolę sobie wygooglać, a dzisiaj pokolenie jest raczej TikTok, Instagram jako źródło wiedzy. Źródło poszukiwania informacji, przepraszam, nie wiedzy. Poszukiwania informacji czy znajdowania informacji. Trochę mnie to zaskoczyło. Ja myślałem, że Google dalej dobrze stoi w kontekście wyszukiwania informacji, ale okazało się, że niekoniecznie. YouTube stoi w sensie, też całkiem nieźle. YouTube też koniecznie. Okay. Tak. No właśnie, to jest ciekawe. I mam ten kłopot, że co to oznacza być autentycznym dla kogokolwiek, tak? Bo dla mnie być autentycznym to jest, nie wiem, przyznanie się i powiedzenie tutaj, że tak, było mi bardzo ciężko, nie? I to wcale nie było takie łatwe. Dzisiaj pewnie bym zrobił inaczej, mam pewne swoje przemyślenia. Na przykład jakbym zmieniał z dyrektora na bycie w działalności, to na bank bym zrobił okres przejściowy. Dzisiaj bym tak zrobił, tak? Okay. Kolejna rzecz, ale to byłoby taki frame, znaczy to byłoby taki na linii czasu, to byłoby zawsze zamknięte, nie? Czyli na przykład dałbym sobie 3 miesiące albo pół roku, nie? Nie byłoby to takie... Nie byłoby ciachane, tak? A ja ciachałem, bo podchodziłem emocjonalnie, ale w rozumieniu, że strzelałem focha, czyli wiesz, obrażałem się, zamiast, tak? Pójść w kierunku właśnie tego, okej, dobra, jest jak jest, zrobimy sobie to, czyli zareagować. Strategiczne podejście po prostu. Strategiczne podejście. Dobra. Teraz, jak mówię o autentyczności, no to dzielę się tutaj różnymi swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, natomiast wiem, że to nie każdemu będzie odpowiadać. I to jest dla mnie autentyczne, tak? Dla mnie autentyczne jest to, jak ktoś mówi, o właśnie, popełniłem taki wywiad z Oskarem, którego serdecznie też pozdrawiam i on, zatytułowaliśmy go, bo to był taki mój tekst, nie, że ja na przykład nie wierzę w szybkie tabletki. I dla mnie autentyczność to nie są te protipy, które mają komuś... Teraz też dostałem SMS-a od klienta, który ma poczucie, że terapia nie przynosi efektu, nie? A ile czasu? Długo jesteśmy, 1,5 roku. Okay. I to jest fajne, bo on mówi, że nie przynosi efektu, i dla mnie to jest okej, bo ja chcę z nim, bo mu jest po prostu niewygodnie w tym, że ja go przyjmuję takim, jakim jest. A on by chciał ode mnie protipy na życie, które mu tabletki zmienią życie, bo połknie i już będzie wiedział, co ma robić. A na tym całe życie jego polegało. I to jest ciekawy wątek, bo ja nie wierzę w szybkie tabletki, czyli wszędzie tam, gdzie mi obiecują, znowu wracam do twojego pięknego słowa, sceniczna motywacja, czyli tam, gdzie wszyscy mówią, zobaczysz, w 5 minut będziesz bogaty, albo zobaczysz, poradzisz sobie z emocjami, wiesz, w 3 minuty wystarczy, że pójdziesz no to jak ktoś, kto w to wierzy,
to powodzenia, bo tacy będą. Ja nie obiecuję moim klientom, że poradzą sobie z emocjami w tydzień. Powiem więcej. Budowanie relacji terapeutycznej, albo nawet relacji coachingowej, albo to są czasami miesiące. No z coachingiem to przesadziłem, ale w terapii na pewno. Więc budowanie autentyczności, czyli zamiast takiej wiary w wersję natychmiastowej gratyfikacji, nie? Czyli tego, że ja muszę mieć tu i teraz efekt. To jest bardzo zgubne w budowaniu autentyczności. Nie będziesz miał efektu, dopóki praca ze sobą wymaga, jest to proces. Jeżeli ty przez, nie wiem, 40 lat, czy 30 lat, czy 20 lat, zależy ile masz, nie? Popełniałeś pewne schematy, czyli na przykład, wiesz, nie wolno się smucić, nie wolno pokazywać, nie, bo to słabość, że emocje to słabość, czyli emocje równa się słabość, to jak ty dzisiaj, nie, chcesz sobie poradzić z lękiem w tydzień? Co ja mówię? W pół roku nawet będziesz miał problem. I teraz pytanie, nie, co to znaczy? Bycie autentycznym to jest po pierwsze pozwolenie sobie na zaistnienie procesu, otwarcie w sobie ciekawości, zbudowanie takiej otwartości na siebie i na doświadczanie, na to, i obserwowanie tego, co się dzieje, uwaga, tu i teraz. I jeżeli ktoś nagrywa filmik na Instagramie, czy tam na TikToku, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek i chce, nie wiem, świadczyć usługi, idźmy biznesowo, okej? No to dla mnie takie, ja na przykład mogę zapewnić, że efektu nie będziesz miał w 5 sekund, czy nawet po 5 konsultacjach, gdzie ja wiem, że efekt dopiero jest wtedy, kiedy naprawdę popracujesz ze swoimi przekonaniami, ze swoim tym całym mindsetem, ze swoimi, uwaga, demonami, tak? A najczęstszym demonem w biznesie to jest zwyczajny lęk przed odrzuceniem, przed oceną, przed tym, wiesz, czy rzeczywiście to, co robię, to robię dobrze. To jest rzucanie sobie takich rzeczy jak, wiesz, wściekanie się na siebie i pretensje do siebie. Więc nie ma opcji, nie? I to nie wierzę w te szybkie tabletki, czyli ta zgoda na proces, na to obserwowanie siebie, a nie uzależnienie od dopaminy, no, które polega na tym, że ja muszę być cały czas przebodźcowany, uwaga, nowymi tipami, bo to jest ciekawe, ja nie mam na myśli teraz tylko bodźców typu, wiesz, idziemy na imprezę albo tylko na przykład bodziec typu zdobywanie nowej wiedzy. Czyli ta patologia rozwoju, ale rozumiana niestety negatywnie, bo jeżeli ja słyszę, że od handlowca albo od menadżera, no nie, jakieś nowości, potrzebuję nowości dla klientów. Zarządzanie to jest jedna z kompetencji, którą się można nauczyć wyłącznie w praktyce, nie na szkoleniu. Ja to mówię na szkoleniach. Wy tu dostaniecie framework. No i takie, jak to? Albo na przykład, no oczywiście tam z pewnymi wskazówkami, albo na przykład handlowanie to jest koronkowa robota. To jest coś nudnego, żmudnego, powtarzającego się. Tam nie ma czegoś takiego jak spektakularny efekt w 3 sekundy, kiedy na przykład nie wiem, akurat z branży motoryzacyjnej doradca flotowy, warto, żeby miał z tyłu głowy jedną rzecz, że pierwsze efekty przyjdą za rok. Minimum. Chyba że będzie miał wyjątkowe szczęście i strzała życia po pół roku, po miesiącu czy po tygodniu. Pierwsze efekty będą po pół roku, po roku, po 1,5 roku. To jest bardzo duże mierzenie się ze sobą. Oczywiście na rynku B2B, bo pewnie w rynku B2C szybciej. Tak. Cyprian, czy jeszcze chciałem wrócić na sekundę do tych emocji, bo mi to siadło i już sobie przetransformowałem pewną rzecz. Czy twoim zdaniem pozwolenie sobie na przeżywanie emocji sprawia, że się do nich przyzwyczajamy i one już nie są wtedy takie straszne i nie będą tak, nie chcę powiedzieć intensywne, bo emocje są intensywne, ale chodzi o to, że jeżeli pozwolimy sobie na przeżywanie ich, to czy z czasem rzeczywiście się z nimi zaprzyjaźnimy, nawet jak one będą, wiesz, przyjemne, nieprzyjemne, ale dzięki temu
nabierzemy rzeczywiście takiej ogłady i kontroli nad nimi. Co o tym sądzisz? To może tak. Ja często to tłumaczę w taki sposób, że na początku jest u osób, które z emocjami mają jakikolwiek temat, temat do pracy w sensie, to bardzo często na początku może być takie wrażenie, że boję się coś odczuć. Nie? Czyli jest duży lęk, nawet jest lęk przed odczuwaniem lęku. Albo lęk przed... Paradoksalnie też jest lęk przed odczuwaniem radości. Na przykład ja tak miałem. Jak można się cieszyć, jak za chwilę coś walnie? Tak? I to jest w zasadzie zabieranie sobie prawa, nawet przecież cieszenie się jest najprzyjemniejszą emocją. Radość, celebrowanie. Dzieci się cieszą całym sobą. I teraz faktycznie jest coś takiego, że jeżeli sobie pozwolisz na zaistnienie emocji, to no niestety, wybacz, będziesz ją odczuwał. Czyli jeżeli to jest dla ciebie nieprzyjemna emocja, dla ciebie trudna emocja, bo jeszcze raz podkreślam, nie ma złych i dobrych emocji. I będę to powtarzał. Czyli jeżeli dla ciebie ta emocja jest z jakiegoś powodu trudna, albo po prostu zwyczajnie nieprzyjemna, to jeżeli pozwolisz jej zaistnieć, to po prostu będzie trwała krócej, bo ją oswoisz. Inaczej mówiąc, ona krócej, czyli będziesz też się jej nie wystraszysz, bo będziesz wiedział, z czym to się je. To jest trochę tak, jak wiesz, spodziewaj się niespodziewanego, tak? I tak, czy ona będzie nadal nieprzyjemna? Będzie nadal nieprzyjemna. Czyli nadal będzie dla ciebie niewygodnie, nie wiem, wkurzać się na coś lub na kogoś, natomiast jak będziesz umiał to na przykład zaadresować i powiedzieć, nie wiem, w informacji zwrotnej do pracownika, że wiesz co, tak, czuję się bardzo poirytowany, wkurzony tym, że nie dotrzymujesz, nie wiem, tego, na co się umówiliśmy, nie? Czyli wniesiesz chociażby zwykłą informację zwrotną z siebie. No to już jest inaczej, nie? Ale też sobie pozwoliłeś zaadresować. Nie jesteś cyborgiem, jesteś człowiekiem. I to jest ta jedna rzecz, nie? Czyli one będą po prostu, tak jak powiedziałeś, w pewnym sensie je oswoisz, czyli krócej będą istniały. Czyli, bo jak je zatrzymujesz, czyli na przykład przekierowujesz uwagę gdzie indziej, nie? To są metody, które mogą ci pomóc, szczególnie na przykład jak pracujesz na bezpośredniej obsłudze klienta, nie? Wiadomo, czujesz poirytowanie, no są metody, które pozwalają ci to, tak? Pozwalają ci to zahamować, żeby skończyć sprawę z klientem, ale później, no pozwól sobie na wybrzmienie. I teraz jest bardziej kwestia tego, że jeżeli sobie je oswoisz, to jest cudowne uczucie. Bo jak są oswojone, to się ich nie wystraszasz, potrafisz nimi zarządzić, potrafisz, żeby one przepłynęły i ten czas przepłynięcia po prostu zwyczajnie będzie krótszy. Natomiast w przypadku, czy to jest łatwe? Znaczy może inaczej. Czy to jest łatwe, ale nie czy to jest proste? Dobra, to jest proste, ale nie łatwe. Ja często tak mówię, czy to jest proste, łatwe. Czyli to jest proste, ale niekoniecznie łatwe do wdrożenia. Okay? I na tym się opiera dzisiaj wszystko, co nazywamy inteligencją emocjonalną, czyli samoświadomością siebie. Ja patrząc nawet z poziomu rekrutera, to też wolę patrzeć na inteligencję emocjonalną kandydata, niż jego taką inteligencję rozumianą jako rozum. Okej. Sądzisz, że to... Dla mnie to trochę wyżej jest pomaga ważności. Nie? Inteligencja emocjonalna bardzo. Dlatego, że w inteligencji emocjonalnej mamy chociażby też właśnie, bo teraz sobie powiedział o tej drugiej obszarze emocji, czyli kiedy jeżeli ty sam obawiasz się u siebie emocji, z jakiegoś powodu masz niewygodę, znaczy taką, że wolisz to zahamować, to jak ty możesz zarządzać ludźmi, którzy też mają emocje? To znaczy czyli jest to trochę tu jest jeszcze drugi ten wątek, jak ty pomieszczasz jako lider emocje innych. No bo teraz tak, sam w sobie, jeżeli boisz się bać i robisz wszystko, żeby się nie bać, to jak jesteś świadkiem lęku u pracownika, no to zaczyna się jazda bez trzymanki. Ty tego nie mieścisz, tego nie tolerujesz, robisz wszystko, żeby ten ktoś się przestał bać, zaczynasz mu... Ja to znowu, być może upraszczam, natomiast chcę pokazać. Albo tłumisz, albo sam się... Nie, zamieniasz to we wkurzenie, jak on może się bać.
wyjdź i wróć, jak się przestaniesz bać, albo wyjdź i wróć, jak się uspokoisz, albo wyjdź i wróć. No są różne tutaj reakcje. Więc z jednej strony praca ze sobą pomaga też pomieszczać emocje innych, a liderzy też czasami o tym zapominają. Mówią, to ja się nauczę zarządzania, to ja będę zarządzał innymi. No i dochodzi na przykład do takiej rozmowy one-to-one, gdzie pracownik zaczyna się emocjonować. Nie wiem, jeden płacze, no i oni mówią do mnie, Cyprian, a co ja mam zrobić, jak mi pracownik się rozpłacze? Ja mówię, a co tobie to robi, że się rozpłakał? Okay, bo to jemu coś robi, nie? A co to mówi o tobie, że on się rozpłakał? A co to w ogóle, kim się ty stajesz przy tym pracowniku, kiedy on płacze? Wiesz, to są tego typu rzeczy. I teraz a jeżeli chcesz ode mnie odpowiedzieć, co masz zrobić z pracownikiem, który płacze, dać mu chusteczkę. Inaczej mówiąc, pozwolić mu płakać, a nie uspokajać go. Czyli pozwolić mu na zaistnienie tych emocji. A jeżeli masz z nimi problem, mówiąc wprost, nie pozwolisz. Będziesz mówił, to może zróbmy przerwę i spotkajmy się pojutrze, nie? Okej, czuję. Albo to może chcesz zostać sam, to ja wyjdę. Wiesz, to nie są, nazwijmy to, złe metody, nie? Bo być może pracownik tego też czasami potrzebuje. Natomiast ja bym bardzo się tu przyjrzał, kto tu ma problem z emocjami. Nie? Czyli z jednej strony praca ze samoświadomością, bo ona bardzo pomaga kontenerować i przyjmować emocje innych, czyli radzić sobie z tym, co przychodzi do ciebie od pracownika, a tam się dużo dzieje na spotkaniach. No tu dochodzimy znowu do pracy z oporem. Przecież to jest emocja. Opór to jest emocja najczęściej złości, lęku, bo tam są jakieś obawy, tam jest jakieś wkurzenie, czyli jakaś niezgoda, tam być może jest jakiś smutek, być może, więc no to już masz 3 emocje, które są w oporze. Czuję to. Wspomniałeś o tym, że chciałbyś mieć komfort docelowo i jesteś w tym procesie, żeby wybierać firmy, z którymi pracujesz. Z kim nie chcesz pracować i dlaczego? Wiesz co, na pewno nie chcę pracować z firmami, które myślą, że szkoleniem załatwią swoje wszystkie braki przez ostatnie 15 lat. Okej. I już wyjaśniam, tak? Jeżeli firma, czyli inaczej mówiąc, mamy problem z komunikacją, to zrobimy 2 szkolenia na komunikację, nie? Więc i to pomoże w komunikowaniu, nie? Ale nie ukrywam, że to jest jeszcze, powiedzmy, z tym jeszcze mam trochę lżej. Mam inny problem. Bardziej bym wolał, z tymi firmami to jeszcze bym chciał pracować, bo po prostu to jest łatwy pieniądz. One szukają jakiegoś lekarstwa. Albo też? lekarstwa, albo protipów, albo po prostu dla mnie to jest łatwy pieniądz. Mówiąc wprost. Rozumiem. Natomiast faktycznie chyba większym kłopotem jest firma, w której teoretycznie na zewnątrz wszystko jest pięknie poukładane, a wewnątrz, jak przychodzę na salę, okazuje się, że właśnie jest brak zaufania, bierny opór. No i tu mam z tym problem, dlatego że to nie powinno być szkolenie dla tych pracowników, tylko dla zarządu. Jeżeli mówimy o szkoleniach oczywiście, tak? Ja wtedy to może inaczej, wtedy wolałbym przekonwertować, czyli nie chcę dla nich szkolić, ale chciałbym z nimi pracować 1 na 1. Okej. Dobra, rozumiem. Często się tak zdarza, że wchodzisz do takiej firmy i właśnie widzisz, że kurde, to zarząd paraliżuje firmę, a nie pracownicy? Wiesz co, powiem więcej, to ja to widzę, bo te schematy są bardzo wyraźne. Na przykład takie teksty, my nie mamy problemu z komunikacją, nie? A szkolenie, zapytanie dotyczy komunikacji. No to po co ja tu robię, nie? Po co ja tu jestem? Ja, do dyrektora czy do prezesa. Albo my nie mamy problemu z konfliktami. A szkolenie jest zarządzanie konfliktami albo rozwiązywanie konfliktów. Albo my nie mamy problemu. I to są teksty, które bardzo często słyszę. Natomiast, że my nie mamy z czymś problemu. Nie? A uwaga, ewidentnie adresowany na przykład proces jest w tym kierunku szkoleniowy, nie? Warsztatowy. Natomiast jak widzę osoby, które, bo właśnie a propos, widzę osoby, które właśnie jest brak zaufania, jest bierny opór, jest pracownicy, którzy mówią, że to nie jest dla nas szkolenie, tylko to powinieneś zrobić dla naszych przełożonych, mimo że ci pracownicy to są też przełożeni, no bo to są szefowie, tak. No to tu mam duży dylemat, tak? Mam bardzo duży dylemat. Oczywiście ja feedback daję zarządowi.
zdarza się tak, że zarząd mówi, okej, dobra, to zacznijmy pracować od góry? Tak, i wtedy jest najczęściej jeden na jeden konsultacja z tym top managementem. I to się najczęściej też w coś takiego zamienia. Teraz widzę, że ja tak mówię, że nie chcę, ale ja to konwertuję tak naprawdę docelowo w takie, wiesz, to jest tak jak trochę z lekarstwem. Nie są lekarstwa, które są o szerokim spektrum i są lekarstwa, które działają punktowo, nie? No to tu bym wolał na razie działać punktowo, niż zarzucać sieci. Jasne. Z drugiej strony to może być tak, że dajesz klientom to, po co przyszli, po to, żeby im dać to, czego potrzebują, później. Tak. I wtedy możemy ubierać to na przykład w Akademii Menadżera, czy w jakiejś tam Sales Academy, czy coś tam. I teraz, jak teraz o tym głośno mówię, to jednak chodzi mi o to, że niech to będzie to celowane. Niech to będzie to celowane, nie dopasowane, bo dopasowane to jest wszystko, ale celowane, nie? Czyli i rzeczywiście to się tak dzieje, nie? Że wtedy jak organizacja ma problem, no to może najpierw zajmijmy się źródłem problemu, a później zróbmy z tego warsztat. Mówiłeś o tym... Może wtedy. To znaczy, to wiem też to i też mówiłeś to, że ty jesteś psychoterapeutą specjalizującym się w terapii gestalt. I teraz ja chciałem porównać to w ogóle do tego, po pierwsze, dlaczego właśnie ją wybrałeś i czy masz jakąś, wiesz, przekrojową wiedzę, jak te inne terapie działają. Wspomniałeś też o tym, połączę kilka wątków, bo chciałbym to pogłębić. Wspomniałeś też o tym, że klienci oczekują trochę szybszej zmiany, a z tego co wiem, no to tak, jest terapia gestalt i obok jest też terapia strategiczna, w której Milton Erickson maczał palce. Ja akurat tam kiedyś nałogowo czytałem praktycznie wszystko, co on akurat tworzył i tamta terapia jest właśnie bardziej skupiona na tym celu, ale jest na celu klienta, ale jest bardziej, ja bym to powiedział, autorytarna, że tam prowadzący tak naprawdę decyduje o tym, co człowiek ma zrobić, on nie do końca to rozumie, a tutaj w tym podejściu gestalt jest chyba bardziej holistycznie i nastawienie na to, żeby człowiek sam z tym pracował, a nie ty jesteś takim, powiedzmy, generałem jego zmiany. Pytanie, czy tak jest, czy potwierdzasz to i czy właśnie przekrojowo jesteś w stanie powiedzieć, dlaczego właśnie wybrałeś tą Na pewno porównam, to ja może zróbmy tak, ja porównam to na przykład do takiej najbardziej popularnej też na świecie i dosyć mocno zmierzonej terapii poznawczo-behawioralnej. Z której notabene cały coaching jest oparty o pewne elementy poznawczo-behawioralnej. Tu sobie pozwolę na taką refleksję. Natomiast rzeczywiście wybrałem gestalt, który podchodzi po pierwsze na bardzo głębszym poziomie, gdzie ja jako terapeuta jestem towarzyszem, a nie generałem. Ja towarzyszę w procesie, a nie mówię, jak masz żyć. Więc rzeczywiście pod tym względem terapia gestalt mogę od razu powiedzieć, że nie jest dla każdego, ponieważ terapia gestalt bardzo mocno zakłada, że ty będziemy pracować dosyć głęboko na takich poziomach, na takich poziomach właśnie dotarcia do emocji, skupiamy się na tu i teraz, w terapii gestalt jest taki element jak paradoksalna teoria zmiany, czyli w momencie, kiedy właśnie pozwolisz zaistnieć na przykład emocjom, to wtedy będziesz, dopiero wtedy będziesz mógł cokolwiek z tym zrobić. Więc i ja się najbardziej, to co mnie poruszyło i kiedy wybierałem nurt, to terapia gestalt właśnie działająca na poziomie tu i teraz. Czyli owszem, nawiązujemy do przeszłości, ale cały czas się skupiamy na tym, co jest tu i teraz. Czyli nie bazujemy, nie grzebiemy tylko w przeszłości. Oczywiście warto wiedzieć, skąd mam to, no ale skupiamy się na tym, co w związku z tym chcesz dzisiaj. I to, co mi się podoba w terapii gestalt, to połączenie takich elementów jak umysł, ciało, no i ten duch. Czyli łączymy te trzy rzeczy. Dzisiaj powiedziałem taki przykład, że my się rodzimy cieleśnie. I dlatego, że ciało zapamiętuje emocje. Czasami możesz sobie nie zdawać sprawy z tego, co się z tobą działo i dzieje dzisiaj. Dlaczego na przykład reagujesz, nie wiem, agresją, czy właśnie złością bardziej na jakieś wydarzenia, nie? Chociaż sobie nie przypominasz, żeby tak było w twoim życiu.
Świetnie to opisuje Gabor Mate, gdzie opisuje taką fajną sytuację. Gabor Mate to jest w ogóle ciekawy autor, bo on jest doktorem medycyny. Chyba internistą chyba jest. No w każdym razie jest doktorem, tak? Lekarzem. I on chce, jego idea jest taka, żeby połączyć właśnie sposób leczenia, czyli to, co daje medycyna, z podejściem mentalnym, czyli że do tego jest potrzebna też emocjonalność, bo to i przeszłe doświadczenia i w ogóle doświadczenia człowieka, które mogą pomóc w leczeniu i mają na to też wpływ. No ale on opisał ciekawą historię, bo opisał takie wydarzenie, w którym przyleciał któregoś dnia po jakimś tam konferencji, no i na lotnisku nie było po niego jego żony. No i on się bardzo zdenerwował. Wściekły, wsiadł taksówkę, pojechał do domu. Oczywiście chciał zacząć już krzyczeć na swoją partnerkę. No i co się okazało? W pewnym momencie się zatrzymał i powiedział: hola, hola. Dlaczego ja tak reaguję, nie? Zadzwonił do mamy, nie? I zapytał się, znając te wszystkie mechanizmy: i mamo, czy coś się wydarzyło w moim życiu, że na przykład ja, kiedy ktoś nie robi tak, jak ja chcę, albo nie przychodzi po mnie i się mną nie interesuje, czy coś takiego było. I co się okazało? Mama mu powiedziała historię, gdzie okazało się, że a ponieważ on się urodził w trakcie II wojny światowej no i jest Żydem, więc musiał być chroniony, to ona go oddała do sąsiadki czy do jakiejś ciotki na 2 tygodnie na przechowanie. Dzięki temu uratowała mu życie, no ale on był bez mamy przez 2 tygodnie. I on tę rozłąkę zapamiętał, mimo że jej nie pamiętał, ale zapamiętało ciało, nie? Że jak możesz mi nie robić tego, co ja chcę. I właśnie takimi wydarzeniami, nie, sobie pracujemy w nurcie między innymi Gestalt, bo łączymy ciało, czyli to, co się dzieje w ciele, żeby trochę wyjść z głowy, albo żeby ją zintegrować, żeby ona nie była osobno. Bo my na poziomie rozumu, intelektu dużo rozumiemy, dużo wiemy. I co w związku z tym? Tak jak właśnie przykład tego klienta, nie? No ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja nie wiem, co ja czuję. Nie potrafię ci nawet powiedzieć, co ja czuję. Więc też warto sprawdzić, nie? Co się z moim ciałem dzieje, jak ja reaguję na różnego rodzaju emocjonalność, tak? Swoją lub innych. Okay? I ta integralność tych rzeczy, czyli duch, intelekt i ciało, żeby to zintegrować, i to mnie najbardziej poruszyło w Gestalcie. Nie? Więc poruszyło i zmotywowało do tego, żeby to pogłębić. Natomiast tak, to mi się podoba. Szczególnie, że ja tego potrzebowałem, więc to było też egoistyczne. Bo ja jestem bardzo intelektualny, czyli odcinam emocje na swoim etapie, na pewnym etapie życia, więc wolałem wszystko brać na głowę, więc miałem przyblokowane ciało. To spowodowało, że fatalnie przeszedłem operację kolana, później miałem wyrostek, później miałem wycięcie z podejrzeniem tam nowotworu z twarzy i to było w 1 roku, nie? Wtedy ciało reaguje. W ogóle psychosomatyka jest genialna, bo my bardzo reagujemy cieleśnie na różne emocje, które mamy przyblokowane albo schowane. No ale to tyle o Gestalcie, nie? Natomiast w porównaniu do poznawczo-behawioralnej, która zakłada, i też nie ukrywam, ją bardzo lubię i cenię, bo w terapii poznawczo-behawioralnej ona zakłada, że jeżeli rozpoznasz wzorzec zachowania, nie? I zaczniesz go zmieniać oraz to powtarzać. Ja upraszczam teraz, także wybaczcie, jeżeli tam słuchacie specjaliści od tego, to się zacznie zmieniać. I rzeczywiście wtedy faktycznie w terapii poznawczo-behawioralnej warto z jednej strony sobie zidentyfikować, co się ze mną dzieje, jakie mam mechanizmy, czyli co myślę i co by było, gdybym myślał inaczej, co mogę zmienić, nie? A co się wydarzy, gdy zrobisz inaczej i tak dalej, no to może i takie ćwiczenia mogą pomóc na przykład w radzeniu sobie z lękiem. Bo jeżeli ja czuję lęk przed, nie wiem, odrzuceniem albo lęk przed oceną, no to na poziomie zachowania mogę to zmienić i wtedy da mi to ulgę. Natomiast żeby ta zmiana była trwała, no to tu trzeba zanurzyć się trochę głębiej. Więc pytanie, co kto chce. Skuteczność terapii w nurtach różnych jest podobna. Dlatego dzisiaj na początku powiedziałem, że jest bardzo podobna. Nie ma czegoś takiego, że jest jakaś terapia, Bóg wie jak cudownie skuteczna, nie? Więc dlatego ja zawsze podkreślam klientom,
Wybierz coś, co tobie pasuje. Okay, to jest podobnie jak w biznesie, nie? To ma tobie pasować. Nie może być tak, że wybierasz coś, znowu wbrew sobie, bo teraz idąc z gestaltu, wzmacniasz swój schemat. Całe życie wybierałeś coś wbrew, bo tobie ktoś coś powiedział, nie? Hello. To nie tak działa. Okej. Jak w ogóle się to mierzy, skuteczność terapii? Bo wydaje mi się to tak subiektywne. Bardzo. Dlatego na przykład najbardziej kiedyś sukces terapii, a tak, dokładnie. Hello. Dlatego między innymi jest coś takiego jak kontrakt terapii, jak ustala się cel w terapii, jak się dopytuje. No, podobnie jak w biznesie, tak? Mamy KPI, które natomiast i to jest indywidualne z klientem, nie? Ja mogę sobie na to się umówić z klientem. Czyli jak będziemy to mierzyć, co ty chcesz osiągnąć, po czym ty to poznasz, tak? No takie rzeczy, no jak KPI. Natomiast, i OKR-y w niektórych przypadkach. I OKR-y tak jest, dokładnie. Dokładnie. I OKR-y, no, bardzo modne ostatnio. Tak. No rzeczywiście dużo firm lubi to. Natomiast zresztą OKR-y pokazują więcej, tak. Tak, tu się zgadzam. Natomiast to jest właśnie zakontraktowanie z klientem, tak? Zakontraktowanie z klientem tego, co on chce, tak? I on może nie wiedzieć jeszcze jak, on może nie wiedzieć co się tu będzie działo, natomiast bardziej jest kwestia tego, że też to jest proces, nie? I tak jak powiedziałem o paradoksalnie tej modelu czy teorii zmiany, no to właśnie ta paradoksalna teoria zmiany jest wtedy, kiedy dopuścisz do siebie tą akceptację na lęk, smutek i tak dalej, no to powoduje, że paradoksalnie możesz nagle, wiesz, robię albo robię coś z tym, albo uwaga, to mi pasuje i chcę tak. Czyli chcę zostać w tym. Bo chodzi o świadomość, czyli podejmuję świadomą decyzję, czyli biorę odpowiedzialność. Słuchaj, Cyprian, nie chcę tego zmienić. Takie życie mi odpowiada. To też jest zmiana. Bo zmiana nie oznacza, że ja nagle będę innym człowiekiem w rozumieniu, że o Jezu, zmieniam, tak? To jest ultra ważne, co powiedziałeś. Ostatnio rozmawiałem o tym z Asią Andryszczak-Lewandowską, na który odcinek zapraszam, bo to był pierwszy w ogóle odcinek i rozmawialiśmy ostatnio właśnie prywatnie o takich właśnie tematach, o akceptacji tego, w sensie pozwolenia sobie, człowiekowi, żeby on rzeczywiście nie chciał się zmienić, nie? Tak jak powiedziałeś, to jest spoko. Dla mnie względami, to było największe wyzwanie jako terapeuty, żeby zaakceptować, że człowiek nie chce na przykład czegoś zrobić, tylko mu to odpowiada. Ja miałem z tym duży problem. Ale czuję, że... Dokładnie tak i to jest cudowne. Fajnie, że o tym mówisz. No? Fajne. Ja sobie wyobrażam, że w sensie, tak jak ja kiedyś czytałem o terapii Gestalt, czy tam jest tak, że w trakcie tej terapii też się wchodzi w pewne role właśnie ze swojej czy przeszłości, czy teraźniejszości, a propos tego. Tak sobie, to jest z tego, co pamiętam, to jakieś przesiadanie się na krześle, usiądź na krześle i teraz oceń siebie z pozycji swojego ojca na przykład, tak? Robi się takie rzeczy? Czy nie? Czy to jest to znaczy, u nas to się nazywa eksperymentowanie. Nie, właśnie nie, bo gotowość do eksperymentów to też jest element tego, co klient, bo ja o tym mówię, że będą takie eksperymenty, ale pod jednym warunkiem, że klient jest gotowy i tego chce. Natomiast tak, eksperymenty pozwalają doświadczyć, pozwalają pogłębić doświadczenie. I na przykład jednym z takich eksperymentów, o których mówisz, że się tam przesiadają i tak dalej, to jest rzeczywiście rozmowa na przykład do krzesła i na przykład co chcesz powiedzieć, nie wiem, partnerowi, partnerce, mamie, tacie, nie wiem, koledze, szefowi, bo to jest w zależności od tematu. I tutaj chodzi o taką kwestię, że wcale nie musi być ten szef przy tobie, żebyś sobie mógł załatwić, brzydko mówiąc, przeżyć temat, albo brzydko mówiąc, załatwić temat, chociaż wiem, że gestaltyści się zdenerwują. Ale no tak, taka jest prawda, że nie ma czegoś takiego, że ktoś może, wiesz, potrzebuje od razu pójść do szefa i mu nawrzucać, tylko może to zrobić, kiedy jest zbudowana relacja, zrobić to w gabinecie. I w hermetycznych, bezpiecznych warunkach. Dla siebie w swoich dobrych warunkach, ale przede wszystkim w swoim przeżyciu. Bo tu cały czas będę wracał do tego przeżycia, nie? Że chodzi o to, żeby on doświadczył tego, ten klient. I jeżeli on tego doświadczy i później jest refleksja na zasadzie i co to jest, jak się teraz z tym masz i co to daje tobie w tym momencie, nie? I jaką masz potrzebę, tak? I bardziej o to chodzi. Znowu, raczej mówimy o pogłębianiu doświadczenia i o budowaniu samoświadomości niż idź teraz do szefa i mu nawrzucaj.
Okay? Albo idź teraz do swojej żony, dobrze, i powiedz jej, jak bardzo cierpisz. Tak. No nie, no to tak nie działa. Chyba, że sam klient to powie, tak, chcę teraz, okej, jego decyzja. Więc te eksperymenty są, bo chodzi o uwalnianie na przykład z ciała. Dlatego mówię o pogłębionym przeżyciu, wiesz, to jest kwestia czasami uderzania w coś, żeby skontaktować się z ciałem i będę to bardzo podkreślał, że mamy często tak oderwaną głowę od ciała, że chcemy wszystko zrozumieć, wyjaśnić i nie pozwalamy sobie na zaufanie procesowi, a tam nie, że nie wiem, co będzie, nie? Wiesz, chodzi o też elementy kontroli i tak dalej, nie? Więc tak, to jest pogłębianie świadomości, uwaga, samoświadomości. Bardzo duża samoświadomość i to jest praca nad tym. Bez samoświadomości nie ma dalszych elementów. Super. Czyli poszerzanie samoświadomości to jest główny cel w ogóle? Tak, samoświadomość, poszerzenie samoświadomości i doprowadzanie do przeżycia, czyli do bycia w kontakcie. Ale takim prawdziwym kontakcie, czyli co się zadzieje, nie? Co ja chcę z tym zrobić, czyli ja chcę teraz mieć świadomość, czy ja tak wybieram, bo to jest moje i ja tak chcę, czy ja sobie teraz uświadamiam, o Jezu, mówiono mi tak przez całe życie, więc teraz, ale ja tego tak naprawdę nie chcę. No dobra, prosty przykład, tak? Jeżeli całe życie mi mówiono, że nie wiem, przychodziłem do rodziców i mówiąc, o zobaczcie, mam 4, nie? Dostałem 4, a rodzice mi mówili na przykład, no ale dlaczego nie 5? Ale zobacz, Jasiu ma 6, nie? Wiesz, no to teraz jest taki moment, w którym przestaję przychodzić do rodzica, nie? Tak. Czyli nie jestem wystarczający, czyli będę szukał na zewnątrz, nie? Wszystkiego tego, czego mi nie dali rodzice, nie? Czyli przyjęcia, zaakceptowania, kochania. A to są potrzeby, z którymi się rodzimy. Ja chcę być zaakceptowany, zauważony. I tutaj dochodzimy znowu do biznesu. Ilu menadżerów świadomie chwali swoich ludzi? Ilu menadżerów potrafi naprawdę udzielić informacji zwrotnej, korygującej, ilu wzmacniającej? Jak my zauważamy na przykład progresu ludzi? Z tym jest duży kłopot. No dobra, to jeżeli widzimy, no bo to tak jest, że widzimy na przykład, że ktoś nie performuje w tym miejscu, w którym chcemy, żeby był lepszy, to komunikujemy, ale jeżeli mamy tylko to na dziś, a nie mamy innych czynników, które mówią o tym, że o super, tu zrobiłeś progres, bo na przykład ta osoba jest, powiedzmy, po prostu za krótko w firmie, tak? I no trochę tak komunikujemy. To jak to zakomunikować dobrze? No dobrze, to inaczej. No, na razie zostawmy, czy ona jest za krótko, czy za długo. Dobra, zostawmy. Ale weźmy prosty przykład sprzedażowy. Nie? Weźmy sobie jakikolwiek plan sprzedażowy na 100%, no i mamy handlowca, który dowozi 70%. No i słyszę są menadżerowie, którzy komunikują, nie zrobiłeś planu. Ale zrobiłeś 70. A są menadżerowie, którzy mówią, zrobiłeś 70, zastanówmy się, co możesz zrobić. I tutaj podkreślam słowo, zastanówmy się, co możesz ty zrobić, a nie co my możemy zrobić. Przed tym też przestrzegam menadżerów. Czyli co ty możesz zrobić, żeby te 30% w następnym miesiącu było więcej. I teraz idziemy dalej. Nie? Jest kolejny miesiąc i ten człowiek robi 80%, czyli nadal nie robi planu. Ale zrobił 10% progres. I rolą szefa jest zauważanie tego progresu. Czyli nadal nie ma planu, nie? Czyli nadal nie jest zrobiony KPI, wiadomo, nadal nie będzie premii, nadal nie będą, te wszystkie będą konsekwencje i nie dyskutuję z tym. Ale coś zrobił dobrze. Ale bardziej chodzi o to, żeby pokazać, że zauważyłeś progres. Już mówię dlaczego. Dobra, a jak jest regres? Tak, dobrze, to w przypadku regresu to akurat jest najłatwiej. No bo w przypadku, mnie martwi to, że menadżer nie komunikuje progresu. Bo na przykład mówi, wiesz, jeden miesiąc pracownik zrobił 80, w drugim 90, dopiero w trzecim wyszło 100. I teraz nagle ten pracownik po tym drugim, a czasami trwa to dłużej, i nagle ten pracownik mówi, po co ja mam się starać, jak cały czas ten mi nie widzi tego, więc jest de facto regres. Albo konstans, czyli on cały czas jest przy tym samym. I menadżer mówi, no chyba go kieruje na jakieś szkolenie, no bo wiesz, on nie wie jak finalizować transakcje. I to są takie teksty typu, albo nie radzi sobie z obiekcjami, albo nie wiem, nie zadbał o odpowiedni lejek, nie? I tak dalej. Więc tam są takie teksty. Natomiast problemem u menadżerów jest właśnie moment, w którym nie widzę progresu właśnie w sytuacji, kiedy nie są spełnione inne parametry. Czyli umówmy się, nadal nie jest spełniony KPI, ale był progres.
Chodzi o zauważenie, że ty coś zrobiłeś. Ty jako pracownik, nie? Natomiast kiedy jest regres, no to jest bardzo prosta metoda, tak? No to są wszelkiego rodzaju informacje zwrotne dotyczące tego, żeby był plan naprawczy, jak ja to mówię, czyli na co się umawiasz z pracownikiem, jaki masz harmonogram wdrożenia tej powrotu na ścieżkę prawidłową, tak? To jest o wiele prostsze niż menadżerowie raczej nie zauważają progresu, bo co? Bo widzą cały czas cele, nie? Czyli widzą ten finalny efekt, czyli jak mam sprzedać 200 samochodów, no to ten sprzedaje tylko 100, nie? Dlaczego nie 200, wiesz? No. Czyli i koncentrują się na tym. Kluczem są krótsze, w sensie patrzenie na rzeczywiście na... Ale przede wszystkim zauważanie, w czym jest progres. Czyli jeżeli popełnił 7 błędów w tygodniu, a w kolejnym popełnił już 3, to wybacz, to poprawił się zrobił 3-krotny progres. Tak. No 2,5, no. Ale wiesz, no to trochę w tym znaczeniu. Nadal robi błędy. Czyli nadal nie spełnia parametrów, nie? No, idziemy ścieżką. Tak, natomiast oczywiście ja tutaj od razu mówię, że powinny być programy naprawcze, harmonogram, no i tak zwany ostateczny, wiesz, deadline, w którym już ma być no bo to jest też pytanie, czy ja chcę z takimi ludźmi pracować. Bo to jest też pytanie, które warto, żebyś sobie zadawał. Czy wiecznie będę każdego chciał edukować, czy może lepiej się cofnąć i zacząć zatrudniać ludzi, którzy mi odpowiadają. Zatrudniać ludzi w zgodzie z filozofią mojej firmy, wartościami mojej firmy, a nie takimi, wiesz, z przypadku i ja będę ich wszystkich modelował, nie? Tak, pod swoje... Tak, no to właśnie z Ewą o tym rozmawialiśmy też. Dobra, chciałbym trochę jeszcze dokończyć ten wątek związany z terapiami i z różnymi rodzajami. Dlaczego twoim zdaniem dzisiaj jest... Ja mam takie wrażenie, oczywiście jestem w pewnej bańce, jak każdy jest w swojej. Dzisiaj bardzo popularna jest moim zdaniem praca z traumami. I teraz pytanie, bo w Gestalt ja mam wrażenie, że pracuje się z przeszłością i z traumami tylko tam, gdzie jest to potrzebne, ale nie więcej. A są takie nurty, które praktycznie na to naciskają i to jest pewna hipoteza. Nie wiem, czy jest prawdziwa, ale pracowanie z traumami jest efektowne. Niekoniecznie efektywne zawsze. Nie wiem, chociaż bardzo dużo ludzi mówi, że jest efektywne, ale na pewno jest efektowne, bo człowiek przeżywa wtedy bardzo głębokie emocje i tak dalej i mówi, skoro tak głębokie emocje przeżyłem, to na pewno coś musiało się we mnie zmienić, nie? I teraz pytanie, czy tak jest? Czy one są po prostu popularne teraz, tak? Albo tylko w bańce jakiejś? Co ty o tym myślisz? No właśnie, z tymi traumami jest tak, jak mówiłem dzisiaj na początku o dopaminie. Że mam też takie wrażenie, to jest oczywiście moje wrażenie, że wiesz, praca z traumą, o której szczególnie mówię o ludziach, którzy to komunikują gdzieś tam w mediach. No właśnie o tym mówię, dokładnie. I to jest to, co osobiście ja jestem przerażony, to, że właśnie ktoś, kto myśli, że o Jezu, tam było coś bardzo, wiesz, przeżyte, w sensie, nie wiem, emocje, to tam musi to nagle cudownie zadziałać. Przede wszystkim trauma jest wydarzeniem potwornym i strasznym dla każdego. I to jest po pierwsze. Po drugie, tak, znowu idąc za tym Gaborem Mate, każdy z nas miał jakieś traumy. Więc w ogóle to, jak się zachowujemy dzisiaj i to, co dzisiaj przeżywamy, to według niego no, to jest w ogóle oparte o traumach. On ma taką tezę, że w zasadzie każdy człowiek jest traumatyzowany. Ja się z tym zgadzam, natomiast tu jest bardziej kwestia, co to znaczy, że ten ktoś, który tak się komunikuje w mediach, pracował z traumą. Bo jeżeli ja na przykład pracuję z klientem, który cały czas się boi hejtu albo w internecie, i nie wiem, albo boi się, no i na przykład ma problem z ruszeniem z biznesem, prawda? No bo ja się boję, bo będę oceniany, no nie? I sam sobie robi, nie? Sabotaż, nie? Nie ruszę, bo na pewno mnie skrytykują, albo na pewno tam będzie
Tak, czyli to ewidentnie jest to jakiś temat, tak, taki albo traumatyczny z przeszłości, związany z jakimś wydarzeniem, albo temat, w którym emocja, tu w tym przypadku emocja lęku i najprawdopodobniej jeszcze emocja złości, ale to też trochę zgaduję, no inaczej mówiąc nie została zaopiekowana, jak to mówią w biznesie. I może warto przyjrzeć się tak najpierw temu, co takiego się ze mną dzieje i z czego mam, że nie mogę wyrażać lęku, albo że się tego lęku wystraszam, nie? Albo że chcę nagle wszystko kontrolować, bo boję się, że pracownik nie zrobi jakiegoś, tak, żeby pracownik, broń Boże, nie zrobił błędu, nie? Czego ja się tak naprawdę boję? Czy ja się boję na przykład tego, że wiesz, stracę w oczach innych, czy ja się boję, nie, że stracę w oczach swoich, tak, no bo to są, bardzo często też kierujemy do siebie. I mam z tym kłopot, że nie wiem, takie jeżeli komuś to pomogło i naprawdę on to publikuje, ten ktoś, że ta praca z traumą jest, bo na to jest taki hype, nie, trochę tak czuję. I jest trochę taki hype, ja też to obserwuję, że, znaczy ja widzę w ogóle, no to dobrze, to jeszcze podam inaczej. Ty mówisz, że widzisz hype na pracę z traumą, ja widzę hype na psychoterapię. Czyli wiesz, taki hype na zasadzie tak jak kiedyś było, mam swojego coacha, nie, to teraz wiesz, to idź na terapię, nie, jest taka moda. Jeszcze raz powtarzam, tak? To nie jest tak, że każdy ma być na terapii. Cudownie, jak jesteś na to gotowy i też cudownie, jak nie jesteś gotowy. To jest okej. I w porządku, tak? I to i tyle. To nie jest tak, że każdy powinien teraz, w ogóle słowo powinien jest już strasznym słowem tutaj, być na terapii. Ja o to będę też apelował, to nie jest tak, że każdy musi, że każdy powinien, że teraz to terapia jest panaceum na wszystkie rzeczy, czy nie wiem, teraz trzeba z traumą pracować, bo przecież jesteśmy straumatyzowani. Jeżeli chcesz, tak, jeżeli nie, też okej. Fajna akceptacja. Bo to jest akceptacja. No, I teraz jak mam do czynienia, a propos właśnie czy to traumy, czy pracy z terapią, z psychoterapią, to jest coś takiego, że, znaczy ja mam coś takiego, że ja mam młodych bardzo klientów. I dla mnie ja mam też taką obserwację, no mam paru klientów po 40, ale generalnie mogę powiedzieć, że moje pokolenie nie chodzi do psychoterapeuty. Okay. Wiesz, to jest trochę jak z badaniami profilaktycznymi, nie? Czyli jakoś tak dziwnie obserwuję, że z mojego... No chyba, że żona mi kazała, czy mąż mi kazał. No to już zostawmy to, dobra? Ale faktycznie jest coś takiego, że... Ja nie wiem, czy ja bym chciał, wiesz, oczywiście tutaj teraz apelować, że idźcie i się badajcie. Okej. Natomiast, wiesz, pogłębił swoją świadomość, zamiast wzmacniać taki mechanizm poradzę sobie. Bo radziłeś sobie, ja zawsze to podkreślam, radziłeś sobie przez całe życie. Jesteś już bardzo silny i jednocześnie zmęczony. Może czas na to, żeby dać sobie pomóc, a nie radzić sobie. Bo radzisz sobie już przez x czasu, nie? I jest coś takiego, że jest taki hype, czy nie, na to, żeby tu mam psychoterapeutę, idę. Masz problem do psychoterapeuty, nie? Tak. Nie, błagam. Nie tędy droga. Natomiast na pewno ta świadomość siebie, tej właśnie pracy ze sobą, co ja chcę ze sobą zrobić, albo rzeczywiście u tych młodych ludzi, dla mnie już młodych, bo dla mnie osoba w wieku 30 lat to jest bardzo młoda osoba, czy w wieku 20 tym bardziej. Moje dzieci mają po 20 lat ponad. Więc to jest rzeczywiście coś takiego, czego temu pokoleniu zazdroszczę. Czyli zadbanie ja tu powtarzam się, o własny mindset, ale przede wszystkim zadbanie o własną banię. To chciałem powiedzieć, nie? Czyli zadbanie o własną banię bardzo mi się podoba, dlatego że to jest coś, czego się uczę od tych młodych ludzi. Zadbanie o siebie. I ja to widzę, nie? Natomiast tak, hype na traumę, ja nie wiem, czy ja bym chciał tutaj przytaczać przykłady, wiesz, osób, które naprawdę miały potężne rzeczy
bo dla mnie, mówię szczególnie o tych, co tak publikują, nie? O tych traumach, że jeżeli ja coś przeżyłam, nie? No to super, czy przeżyłem, cudownie, tak? Natomiast pytanie, i co w związku z tym? Co teraz się dzieje z tobą, nie? Jak to teraz z tobą... No właśnie, tam nie? chyba brakuje tej Tak, tej dlatego ja wracam do cegiełki, tego nie? tu Tej i teraz. refleksji, Ja cały czas no. wracam tu i teraz. No dobrze. Przeżyłaś, wróciłaś. No, w terapii jest ten wątek, że będziemy grzebać w przeszłości, bo tam jest to źródło, natomiast pytanie, co tu i teraz z tym? Jesteś już na przykład dorosły, już nie jesteś tym dzieckiem, które to przeżyło. Nie? I teraz pytanie, jak sobie poradzisz z tymi ranami, które nosisz w sobie, z tym cierpieniem, nie? Które nosisz w sobie, nie? Czy dlatego wszelkiego rodzaju odkrywanie siebie jest bolesne, no bo zaczynasz dotykać rzeczy, które chciałeś ukryć, przykryć, albo przede wszystkim zadbać, zaopiekować, żeby ich nie cierpieć. Nie? Ale nie czujesz, żeby sama praca z traumą i przeżywanie ich było panaceum? Myślę, że to jest kwestia... Ja tutaj chcę oddać duży szacun do osób, które pracują z traumą, do terapeutów, bo to jest naprawdę mocny kawałek chleba i naprawdę potężną robotę robią, więc wielki szacun dla nich. Natomiast bardziej bym chciał sprawdzić, co osoby, które to komunikują w necie, czy tam w mediach, co one tym sobie robią, bo ja nie wiem. Albo inaczej, po co to robią. Czyli, a to, że jest to jakaś moda, no to wiesz, no to możemy tutaj rozwinąć to, nie? Jest moda na depresję, jest wycieranie sobie buzią depresją, to chyba ludzie nie wiedzą, czym jest depresja. To jest potężna, bardzo poważna choroba i trauma jest czymś bardzo poważnym i depresja jest czymś bardzo poważnym. Więc jestem bardzo tu ostrożny w takim popularyzowaniu tego, że teraz wszystko to depresja albo wszystko to trauma, bo to są bardzo poważne tematy i przypadki i cierpienia ludzi. Dobra, to zmieńmy trochę temat na pieniądze. Zakładam, że konsultujesz ludzi z bardzo różnymi portfelami i ostatnio widzę, że ten temat wraca i jestem bardzo ciekawy, jak ty na to patrzysz. Czy to jest tak, że problemy ludzi na różnych poziomach finansowych mocno różnią się od siebie, czy jednak to jest trochę uniwersalne, niezależne od portfela? Zaraz to pogłębię, ale chciałbym na razie to tak zarysować. Wiesz co, trochę... Dobra, czuję pewną obawę, bo trochę to zahacza... Ja odbieram trochę to pytanie jako kategoryzowanie ludzi. Tak, wiem. I jest to bardzo mocna generalizacja, której też nie lubię, ale jak rozmawiam z kimś, kto ma taki przekrój, to po prostu tak mnie korci, żebyś trochę powiedział więcej przekrojowo o społeczeństwie. Wiem, że to jest generalizacja. To jest duża generalizacja. Za duża. No. Dobra. Ale wiesz co, bo znaczy ja tu też wolałbym pójść w taki wątek, że na przykład to nie jest kwestia, z jakim portfelem nie? Jest człowiek, tak, jaki problem przynosi. W cudzysłowie. Natomiast oczywiście. mogę powiedzieć chętnie, z jakimi problemami przychodzą. Tak. Bez względu na portfel. Do tego chciałbym wrócić. Bo to nie jest kwestia portfelu, to nie jest nawet kwestia, przepraszam, portfela. To nie jest nawet kwestia grupy społecznej. Bo ja jestem tu bardzo ostrożny w takim generalizowaniu. Tylko tutaj jest kwestia tego, że dla mnie to jest człowiek, nie? I teraz to prawda, że ja mogę sobie to ocenić, wiesz, mogę sobie tutaj nadać temu różnego rodzaju kategorie, pewnie, że tak. Jesteśmy ludźmi, więc pewnie, że to robimy, więc też robimy to, no tak. Pewnie, Michał Barczak tutaj właśnie powiedział mi, dobra Szymon, a czy klient to jest grupa homogeniczna? No tak, słusznie. I tu mnie tu rzeczywiście się przyznaję, że to jest generalizacja. Teraz trochę delikatnie to pogłębię i dam ci odpowiedzieć w szerokim kontekście na to pytanie, bo jednak chcę trochę o to zahaczyć, bo ja patrzę na to, że jeżeli chodzi, to jest trochę prostackie, co powiem, ale to nic. Taki czasem jestem. Ludzie mają pewien poziom, jeżeli chodzi na przykład o biznes, tak? Mają firmy, które mają, nie wiem,
20 osób, 50, 100, 150, 500 i tak dalej. I te poziomy w firmach, oczywiście to jest też generalizacja, bo to zależy od branży, ale da się wyciągnąć pewien wzór, że tutaj są trochę inne problemy na poziomie takiej firmy, tu są trochę inne problemy i moje pytanie jest związane z tym, czy ludzie, którzy są totalnymi self-made'ami, zbudowali firmę praktycznie od zera, w której jest 500 osób, czy to jest tak, że że nie możesz dojść do tego poziomu, jeżeli nie przepracujesz pewnych etapów, które przeważnie na tym poziomie są jednak przepracowane przez tych ludzi i spotykasz się tam, że tam jest dużo większa samoświadomość, jest dużo większy rozwój psychiczny takiej osoby i bez tego one po prostu nie przeskoczą na pewien level, który nazwijmy umownie wielkością firmy, wielkością portfela, to jest cudzysłów. To rozumiesz trochę, o co mi chodzi. Czy może nie? Czy może ci ludzie też mają pewne rzeczy, które w twoim trochę mniemaniu i też, uwaga, generalizacja, są trochę bardziej podstawowymi problemami niż zaawansowanymi, jeżeli chodzi o takie samopoznanie. Nie wiem, czy to dobrze wyraziłem. Taki podział by mi dużo ułatwił. Ja bym chciał, żeby tak było, jak mówisz. Okej. Ja się spotykam zarówno z właścicielami, z menedżerami wyższego szczebla, którzy mają totalny brak samoświadomości, a osiągnęli potężny sukces. Okej. Dlatego mówię, że to jest totalnie, dlatego jestem tak z tą generalizacją nie do końca, bo to by mi dużo ułatwiło życie. Gdyby było, tu przyszedł pan prezes, on ma taką, a taką kategorię społeczną, tak? I jest, wiesz, to jest łatwe wtedy. To byłoby bardzo komfortowe. Niestety, czyli tak absolutnie nie jest. Właśnie w moim przypadku, jak ja patrzę na menadżerów, to mam przykłady menadżerów, top menadżerów bez świadomości i middle menadżerów albo low menadżerów z cudowną świadomością. Więc dlatego powiedzenie, że ta świadomość coś gwarantuje, nie na przykład przeskok, tak jak powiedziałeś. Że, może nie gwarantuje, ale że bez tego się nie zrobi się przeskoku. No wiesz, żyjemy w kraju, w którym wiele biznesów powstało bez... bym nawet powiedział, że brak świadomości pozwalało im urosnąć, bo to jest i to nawet bardzo, bardzo, tak? Wierzę, że są takie scenariusze. Tak, bo takie były czasy lat 90. Totalnego dzikiego zachodu. I to był czas, który po prostu sprzyjał. I to były już czynniki trochę, wiesz, zewnętrzne, nie? Więc żadna świadomość. No, wiesz, ja mam taki przykład w rodzinie. Mój tata był całe życie na etacie. Na stanowiskach cudownych, bo tam dyrektor i tak dalej. Natomiast, w sensie na pewnym etapie. Ale na przykład jego brat, tak, to założył biznes, który no świetnie się rozwinął, nie? I teraz różnica między nimi była taka, że po prostu mój tata miał tak dużą świadomość finansową i tak dużą świadomość różnego rodzaju zagrożeń, asekuracji i wskaźników i co może pójść nie tak i finansowo, i płynnościowo, i cashflowowo, nie? Że w życiu by się nie odważył na te ruchy, które wykonał jego brat, które mu przyniosły wręcz potężny impact na bardziej inaczej to się dzisiaj nazywa, nie dźwignia, tylko, no dźwignia w pewnym sensie, ale lewar, to się tak ładnie dzisiaj nazywa, nie? Dało mu to taki lewar, że wiesz, i on nie wiedział, że on to robi, nie? Po prostu, więc to też tak było i dlatego jestem tak ostrożny z tą generalizacją, nie? Nie, sorry za takie pytanie, ale... Faktycznie na pewno jest tak, że to jest totalny miks. To człowiek to jest... Dlatego ja nawet bym się nie zaryzykowałbym tutaj takiego kategoryzowania. Natomiast wiem, jak wiele... Dlatego się skupiam na problemie, tak? Czyli na przykład jeżeli problemem jest jakiś mindset, tak? Typu, nie wiem, blokuje mnie to, że mam, nie wiem, poczucie kontroli. Muszę wszystko kontrolować i wiesz, bawię się w mikrozarządzanie. No to się na tym skupiamy, nie? Więc wolę na to popatrzeć. I na przykład takich menadżerów jest też bardzo dużo mam, tak? Dlatego właśnie bez względu na to, czy to jest właściciel, czy też nie. Do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia, tak? Tego, na ile ten szef, który, uwaga, i to są oni osiągają sukcesy, czyli dowożą wyniki, wszystko jest cudowne, tak? A mimo wszystko mają na przykład jakąś blokadę, tak, na przykład, nie wiem, też miałem taki fajny case, gdzie zgłosił się do mnie właściciel i
mówi, kurczę, no osiągnąłem cudowny sukces, ale coś mnie blokuje, nie wiem co, nie potrafię tego zidentyfikować, żeby wejść na ten level wyżej, dotyczący na przykład, nie wiem, załóżmy, że mówimy o 10 milionach rocznie, a teraz chcę mieć 50 milionów rocznie, Tak. nie? I ja nie wiem, co mnie blokuje. I doszliśmy, że największą blokadą jest lęk przed oceną i przed odrzuceniem, nie? Okej. Więc wiesz, i tu jest ten wątek taki, nie? Że co się dzieje i z jakim tematem do ciebie przyjdą, bez względu na to, jaki mają status społeczny, status menedżerski czy status własnościowy. To ogólnie ten lęk przed oceną to jest tak częsty, w sensie ja akurat jestem wyczulony na to, bo Akurat tam słyszę był to taki tak, case, nie? ale słyszę to tak często, że to wydaje się jakby to był jeden z takich dosyć uniwersalnych problemów ludzi. Wątków. Tak, no, dosłownie. Nie wiem, czy ty też to masz, plus to mikrozarządzanie, bo nawet też mam ten temat zanotowany, żeby o tym porozmawiać. Jakie jeszcze byś wymienił właśnie Z czym rzeczy? przychodzą? Tak, i które są właśnie takie powszechne? Dla mnie powszechne, czyli najczęściej występujące w moim gabinecie, to rzeczywiście jest lęk we wszystkich odmianach. Przed oceną, przed odrzuceniem, tak, przed nie wiem, wystąpieniami, tak, i tak dalej. Jest też jest duża grupa ludzi. Lękowych chyba jest najwięcej, jak tak popatrzę. Duża grupa ludzi to jest też nadmierna kontrola, ale to też jest lęk. Tak naprawdę, czyli, bo to jest lęk przed puszczeniem kontroli. Nie? Czyli chcę wszystko kontrolować, mieć na wszystko wpływ, nie? No bo co się wydarzy, kiedy ja puszczę wpływ, to też to na tym poziomie jest bardzo, bardzo, bardzo częste. To jest taka statystycznie, u mnie przynajmniej to się dzieje. Jeżeli, no właśnie, no i jest kwestia jeszcze osób, dla których emocje są słabością. Jakiekolwiek. I faktycznie, to mi kiedyś właśnie na szkole powiedzieli, że będziecie mieli w gabinetach najczęściej klientów na przykład, nie wiem, depresyjnych albo jeśli chodzi o lękowych, no to zgodziło się z tym lękowym, to się zgadzam, że tego było najwięcej. No i jeszcze jest kwestia złości. Czyli trzymanie, to jest potężny temat, ponieważ jest to temat trudny społecznie. Problem, no bo złość to, jak pytam ludzi, no dobra, z czym tobie się kojarzy złość? Tak bym powiedział, że prawdopodobnie właśnie z brakiem akceptacji społecznej, że jeżeli jestem zezłoszczony, agresywny w jakiś sposób, to jest to nieakceptowalne publicznie. No tak, a na przykład z jakimi zachowaniami tobie się złość kojarzy? No właśnie z agresją na przykład. I to nie jest akceptowane społecznie, nie? No bo złość równa się agresja, jak pytam ludzi. I teraz, a tak naprawdę złość i agresja to są dwa różne zachowania. Nie? Bo agresja to już jest pewna reakcja na złość, oczywiście, która jest przemocowa, która jest raczej niepolecana, tak? Czyli jest wynikową po prostu. Raczej jest rezultatem. Wybuch może być rezultatem tego, że ktoś, właśnie to też jest ciekawe, że ktoś wybucha, nie? Na przykład, to oznacza, że długo trzymał, nie? Ludzie się na tym nie zastanawiają, nie? Wybuch oznacza, że trzymałeś, a nie, że sobie nie radzisz albo że sobie cudownie radzisz ze złością. Więc to jest też taki wątek a propos złości, że nie wolno się denerwować, nie można się denerwować na pracownika, nie można się denerwować w takim codziennym życiu, nie można się denerwować na rodziców, nie można się zdenerwować na swoje dziecko, to są takie rzeczy. No jak się mogę zdenerwować na żonę, na męża i tak dalej. No i to jest totalny temat złości. Nie? W biznesie mówimy o asertywności, tak? Czyli jak stawiać granice. No złość to jest przede wszystkim stawianie granic, tak? To jest, jeżeli coś mnie złości, to znaczy, że czuję się przekroczony. I najprawdopodobniej byłem przekraczany. Osoby, które mają problem ze złością, to mają problem z granicami, czyli nawet nie widzą, że są przekraczane, bo były przekraczane i są do tego przyzwyczajone przez lata całe. Więc, czyli lęk, tak, lękowe sprawy, te złościowe sprawy, to są główne tematy, czyli lęk przed odrzuceniem, lęk przed oceną, lęk przed, w ogóle lęk przed podjęciem decyzji, nie, lęk przed w ogóle wyruszeniem
naprzód, tak? To są rzeczy, z którymi się najczęściej zgłaszają. Tak statystycznie. Fajnie. Bardzo mi się podoba to, że to, co powiedziałeś, że wybuch to nie równa się wybuch, tylko wybuch trzymanie. To jest trzymanie. Tak, wybuch jest efektem no. trzymania. Daje do myślenia. No. Wybuch to znaczy, że trzymałeś i zobacz, ile musiałeś trzymać. A nie, że on jest agresywny, bo on wybuchnął. A zastanowiłeś się, ile trzymał? Czuję. No. To jest bardzo ciekawa perspektywa, muszę to zapamiętać. Ilu ludzi, tak jakbyś określił, tak, nie wiem, może brzydko, nie brzydko, przewinęło się przez twoje ręce, jeżeli chodzi o terapię? Jezu, terapię to właśnie nie wiem, czy określać terapię, czy określać to treningiem. To nie. Terapia bo to są właśnie różne rzeczy. Dlatego nazywam, to jest inny produkt. Nazwijmy to tak. Tylko, że zgaduję, popraw mnie jeśli się mylę, że w pracy trenerskiej i w pracy coacha też używasz pewnych elementów terapii, czy nie? Jeżeli powiedzmy, że pewne narzędzia, i to naprawdę dam duży cudzysłów, to jest bardziej kwestia tego, żeby czasami uświadomić, szczególnie jak mam szkolenie na przykład zarządzaniem stresem w biznesie. Nie, no to tam faktycznie to są wątki terapeutyczne. Wątki takie na zasadzie, jakie mamy mechanizmy ochronne, obronne, albo jakie mamy emocje, jak sobie radzić ze emocjami. Ludzie często mylą stres z emocjami, nie? Że myślą, że czuję stres. No. Stres jest stanem fizycznym, a nie stres może być wywołany przez jakieś emocje. Nie? Złość może spowodować stres, smutek może spowodować stres, lęk może spowodować stres, radość może spowodować stres, wstręt może spowodować stres. Stres to jest zjawisko fizjologiczne, a emocja to emocja. Czyli stres to jest wiadro. Tak. Ale stres to nie emocja. Nie? Stres to nie jest emocja. Super. Nie? Dobra, fajne. Stres jest oczywiście efektem, dlatego nazywam to stanem fizjologicznym. No wiesz, czując głód, też masz organizm w stresie fizjologicznym. Dobra. Organizm głodny jest zestresowany. Organizm w stanie zapalnym, na przykład po ćwiczeniach albo w trakcie choroby, jest w stanie stresu. Dobra. No to fizjologicznego oczywiście. Natomiast to też jest stres, nie tylko ten mentalny, rozumiany jako tak, o Jezu, boję się i czuję napięcie. Nie? Tak. Natomiast faktycznie terapia to terapia i tak to trzeba patrzeć, czy to jest proces nastawiony na czas. Terapia to jest około 1,5 roku, 2 lata pracy. To są spotkania co tydzień. Nie? To jest zupełnie... I zawsze 1 na 1? I to jest zawsze 1 na 1. No chyba, że para. Natomiast trening, nie, rozumiany jako szkolenie lub warsztat, tak, no to jest po prostu szkolenie, warsztat, trening, jakieś umiejętności. Do tego dochodzi coaching, gdzie pracujemy, który jest ograniczony tam do 7-10 sesji, nie, które są tak, nad konkretnym celem. I w coachingu rzeczywiście dużo można. Zresztą to jest ciekawy wątek. Niektórzy się zgłaszają na coaching i lądują w terapii, odwrotnie. Niektórzy, bo to nie jest coachingowe. Bo jeżeli ktoś jest wątki, ktoś myśli, że sobie coachingiem, brzydko mówiąc, coś chce załatwić, a nagle okazuje się, że to jest problem terapeutyczny. No to kiedyś wysyłałem do terapii. Wiesz, to jest podobnie na terapię. Jak ktoś przychodzi i ma pewne zaburzenia, no to ja kieruję najpierw do psychiatry, bo to jest lekarz, ja nie jestem lekarzem. I do psychiatry, tam lekarz ci przepisze, w sensie po pierwsze ci powie, co jest, następnie przepisze ci być może jakieś leki i wtedy są lekarze, którzy przepisują terapię. Więc psychiatrzy, dobra. Więc i on ci da zalecenie, na przykład proszę uczestniczyć w procesie terapeutycznym, jednocześnie zażywając nie, to i to. A To wspomaga. A to jest tak, że psychiatrzy też prowadzą terapię? Nie kojarzę, może. Nie, raczej nie. Dobra, Psychiatrzy są, przede wszystkim to jest lekarz, czyli psychiatra to lekarz. Dobra. To jest lekarz. Jakoś inaczej to miałem w głowie. Ale rzeczywiście spotykam się z psychiatrami, którzy prowadzą głęboki wywiad, a nie tylko wypisują recepty, więc spotykam się z czymś takim, że tak, on dopytuje i może zalecić. Ale to nie jest tak, że on go prowadzi, tak? Przez jakiś... dobra. On prowadzi jego leczenie, lekarz leczy. Dobra, spoko. Czy to jest tak, że ty dzisiaj mówisz, że
przeszedłeś na swoje? Czy zatrudniasz jakichś ludzi? Czy będziesz to skalował? Wiesz co, czasami, nie, to znaczy, to jest to coś, co kiedyś też z Frankiem rozmawialiśmy i on Fradek też był u ciebie, więc Fradek jak powiedział, jak zaczął bawić się we własną markę, czyli różne konsultacje, mówi, myślał, że będzie można to skalować. Nie można tego skalować. Tego się nie da skalować, chyba że zatrudniasz ludzi. Dobra. Więc swój holding on skaluje, ale swojej działalności się nie wyskaluje. No chyba, że jedyny element skalowania w takiej działalności to jest wtedy, kiedy na przykład tworzysz produkt na przykład cyfrowy w postaci, wiesz, gotowego warsztatu, szkolenia, który ktoś kupuje, to wtedy wyskaluje to. No i tam jest sky is the limit. Oj, tak, tam jest sky is the limit, tak. I wtedy tak. Nie? Czyli jak masz taki produkt, to tak. Natomiast kiedy ja zatrudniam interwencyjnie, czyli jeżeli jest jakiś większy projekt, do którego jestem angażowany, no to wtedy zatrudniam, ale to jest zatrudnienie na raczej B2B, więc to jest kwestia tylko takich interwencyjnych. Także nie, ja tu nie myślę w kategorii skalowania jako takiego. Zresztą w ogóle w tej działalności to jest w ogóle często podejmowany temat. Czy w ogóle da się skalować? Czy sobie zawracać głowę skalowaniem? Ja kiedyś, jak się w ogóle wciągnąłem w skalowanie, mówię, Boże, to ja napiszę książkę, zrobię 30 webinarów, 50 tych, mówię, kurczę. No i nagle się okazało, że to wcale nie jest takie proste i pytanie, czy ja chcę skalować, nie? Na tym etapie, no to wolałbym, owszem, stworzyć sobie jakiś produkt albo uczestniczyć w stworzeniu jakiegoś produktu, no, to wtedy tak. Zresztą trochę w ten sposób też działamy z Frankiem. Natomiast, ale to raczej jest nieskalowalne. Zresztą wszelkiego rodzaju moja działalność, czy typu trener, freelancer, tak, no to naprawdę jest trudno skalować. Jak nie zatrudniasz oczywiście, no bo jak zatrudniasz i robisz, no to nie dyskutuję. Jasne. To nie jest usługa skalowalna. Nie? Jesteś w stanie się podzielić, jak wygląda przychodowo taka działalność? Dobre pytanie. Widzisz. I czy tu właśnie są sufity? Czy... Myślę, że sufitów nie ma. Ja też trochę chcę powiedzieć, że ja mam pewien... Zadajesz... To pytanie jest, na które bardzo chętnie bym odpowiedział, ale ja tego nie analizuję. Czyli właśnie, bo ja mam ten kłopot... Ja mam ten kłopot z moim, z jednej strony ADHD, z drugiej strony z tym myśleniem bez ryzyka, bo to jest moja pozostałość. Ja tak nie analizuję codziennie danych, nie? O to mi przyniosło tyle, to mi przyniosło tyle, to mi przyniosło tyle, nie? Być może, gdybym analizował, to być może mógłbym, więc ja nawet dzisiaj nie wiem, wiesz, to fajnie brzmi, wiesz, ja nawet nie wiem, ile tam zarabiam. Więc to mówię bardzo serio, że po prostu się jakoś temu nie przyglądam, nie? Skoro mogę sobie pozwolić, bez żadnego ograniczania się, a naprawdę jestem wręcz do szpiku kości zepsutym konsumpcjonistą, czyli konsumentem, a konsumpcjonizm mój po prostu przekracza wszelkie możliwe granice, to oczywiście teraz już przyhamowałem, bo sobie wyznaczyłem cel na oszczędzanie. Nie? I rzeczywiście, uwaga, od czerwca zeszłego roku, więc dopiero to jest krótki czas. Nie? I to mi się spodobało, że tutaj sobie to systematycznie tam odkładam. No i to jest fajne. To tak a propos. Ale widzisz, zadajesz mi pytanie, gdzie ja nawet nie wiem. Owszem, jak mi księgowy wysyła, ja wiem, to brzmi dziwnie. Tutaj, wiesz, siadają ludzie, wiesz, ja sobie wyskalowałem 5 milionów przychodu. Kurczę, ja nie wiem, czy ja 5 milionów, czy 7. Tak, ale wiesz, tylko ty masz inną sytuację, bo tam są ludzie zatrudnieni wiesz co, i tak mam dalej. Mam ten komfort, że nie muszę zbierać na wypłaty, wiesz. I jak ja mam, wiesz, jak ja miałbym dzisiaj martwić się tym, czy ja mam na wypłaty, czy ja nie mam na wypłaty, no to tu bardzo współczuję moim klientom, tak? Bo jeżeli on musi sobie przeliczyć, nie? Na przykład zatrudnia, ma, nie wiem, agencję i zatrudnia, nie wiem, 40 osób i on musi sprawdzić, czy ma, nie wiem, 500 000 na wypłaty, no to grubo, tak? Bo wtedy, cholera jasna, to ja muszę oprócz tego, a gdzie dla mnie, nie? Więc ta skala, no a propos skalowania, no to tu rozumiem to, co często też słyszę, że gdybym miał skalowalny biznes, to chyba bym się bardzo mocno patologicznie wręcz sfokusował na podejmowanie decyzji na podstawie danych. Oczywiście mam na myśli dane
dane wskaźnikowo, finansowo, obrotowo, marżowo, inwestycyjne. Tak, i wtedy byś leciał jak z rękawa z takimi liczbami. I dzisiaj mi jest z tym bardzo trudno, bo być może to jest fajne, być może nie, ale nie ukrywam, że ja nie potrafię powiedzieć. Wiem, że mi starcza na wszystko. To jest ciekawe. To jest ciekawe, bo chciałem właśnie dojść... Ale powiedziałbym, a tak to mi trudno. Chciałem właśnie dojść do tego, jaka jest w takim razie twoja misja, motywacja, bo ciężko powiedzieć, bo ciężko mi to nazwać, nie? Jednym słowem. Mówiłeś o tym, co jest ciekawe i trochę mi się pokrywa z ostatnimi rozmowami z przedsiębiorcami. Ja mam taką hipotezę, że większość, uwaga, generalizacja, przedsiębiorców dąży do takiego jednego etapu, pytanie, czy to w ogóle potwierdzasz, w którym mogliby sobie właśnie robić coś, o czym ty też powiedziałeś. Czyli swobodnie dobierać sobie klientów, z którymi chce pracować, albo swobodnie sobie pracować nad firmą, nie martwiąc się o rachunki i takie rzeczy, żeby móc podejmować większe ryzyko, żeby móc robić to, mierzyć sobie liczby, bawić się tym biznesem i projektować to jak grę, klocki i tak dalej. I to jest taki moment, w którym wszyscy czują, że będą czuć się komfortowi. I teraz jeszcze dodatkowe pytanie, czy ty masz klientów, którzy doszli do takiego momentu i na przykład stwierdzili, że nie, to jednak nie był ten upragniony cel, o którym wszyscy mówią? Czy da się w ogóle do niego dojść, bo on się powiększa i ucieka w czasie? Ja się Dużo zgadzam. Pytań, nie? Zgadzam się z tym. Rzeczywiście, bo pytasz, zacznę od tego, co jest moją misją, celem i tak dalej. Rzeczywiście tak, dążenie do, zostawmy misję, bo to za mocne, dążenie do rzeczywiście takiego komfortu, dlatego powiedziałem, że to jest dopiero od tego roku. Dążenie do tego komfortu, że mogę sobie wybierać klientów i życzę tego każdemu, bo dla mnie to jest kwestia mentalu mojego. Nie? Jeżeli ja sobie pozwalałem wchodzić na głowę klientom, pod ich, tak, dla mnie pod ich kalendarze ustawiałem swój kalendarz, nie? Na zasadzie, że oni byli wyżej, ja byłem niżej, nie? A ja bym chciał, dążę, już dzisiaj mam to, nie? Jest to partnerskie. Ani ja wyżej, ani oni wyżej, nie? Więc jest to zawsze na równi, tak? I tutaj rzeczywiście jest to coś, co życzę każdemu. Po pierwsze partnerskiej relacji, tej zdrowej, kiedy potrafię powiedzieć, że nie każdy klient jest dla mnie. I ta strategia mi się bardzo podoba. Nie jestem dla każdego, ani nie każdy jest dla mnie. Druga kwestia. Moją misją, i to było świetne pytanie, które mi kiedyś zadała taka moja mentorka Dorota, którą też pozdrawiam bardzo mocno i serdecznie. Powiedziała właśnie, że Cyprian, co ty chcesz i co ty w ogóle chcesz robić, będąc, nie wiem, trenerem, coachem czy kimkolwiek tam. No bo ja już wtedy byłem raczej zafokusowany na trenowaniu ludzi. I ja powiedziałem, że chcę pomagać innym. I ja w ogóle widzę, że ja chcę pomagać innym. Mnie fascynuje ratownictwo medyczne. W ogóle pomoc dla drugiego człowieka. To było, jeżeli mówimy o misji, to było coś, co mi tam towarzyszy od już tych 30 lat, nie? Tego takiego myślenia w kategorii pomocy innym, wsparcia, w czymkolwiek, nie? Więc patrząc tak na misję, to lubię pomagać. Tak, ja się w tym odnajduję. To jest też jakiś mój temat terapeutyczny też, bo pomagam innych. Zresztą i w zasadzie cały zawód, który wykonuję, jest pomocą, jakimś rodzajem wsparcia. Zawsze dla drugiego człowieka. Natomiast faktycznie mam klientów, którzy osiągnęli ten pułap, albo go osiągnęli, bo nie wiem, mają biznesy rodzinne i teraz tylko jest ta sukcesja i przenoszą to na siebie i robią i jeszcze bardziej rozwijają te biznesy, to rzeczywiście tam jest ten wątek, że taki fan z rozwoju biznesu. I to, co jak się pierwszy raz dzwoniliśmy, spotkaliśmy na online, to ty powiedziałeś właśnie, że lubisz rozmawiać i mieć do czynienia z ludźmi, którzy są tak patologicznie na rozwój, nie? I mi się spodobało to słowo patologicznie, bo ja właśnie spotykam takich ludzi, nie? Że oni czerpią fan. Ci przedsiębiorcy, z którymi miałam do czynienia, czerpią potężny fan z tego, jak rozwijać w jakimkolwiek sposób swoją organizację.
czy pod kątem projektowym, nie? Czy pod kątem produktowym, czy pod kątem, nie wiem, regionalnym, czy pod kątem globalnym, tak? Czy pod kątem holdingu, czy pod kątem tylko jednej firmy. Maniacy. To jest cudowne. I to mi się podoba, że oni, tam nie ma, ja tam w ogóle nie słyszę takiego zarabiać, albo kasa. I tu, gdybym miał pokategoryzować, to będę powtarzał to za tymi wszystkimi wielkimi. Jeżeli naprawdę się koncentrujesz tylko na zarabianiu pieniędzy, to masz przerąbane. To nie dasz rady. Nie dasz rady. Nie zarobisz, no. Bo to będzie największe twoje ograniczenie, nie? Czyli to jest tak. No, Tak? w sensie... Potwierdzasz to, że jak oni dochodzą do tego momentu, w którym nie muszą się martwić o rachunki, to czerpią z tego fan. W tym znaczeniu tak, tylko że ja znam przedsiębiorców, którzy mają problemy i też nie myślą o pieniądzach i dlatego oni dosyć szybko wychodzą z kryzysów. Więc to chcę tylko uzupełnić. Tam, gdzie jest fokus, nie na pieniądze, tylko na dążenie do różnych rzeczy, tak. Nie? Czyli, że pieniądze nie są głównym celem. Ja do tego zmierzam. Tak. Nie? Ale znam też przedsiębiorców, którzy jeszcze nie mają cudownego sukcesu, jeszcze ich nie stać na wszystkie rachunki, a mimo wszystko nie koncentrują się na pieniądzach. Tak. To rozumiem, nie? Tylko powiedziałeś o tym pięknym momencie, w którym oni się bawią biznesem, czują się komfortowo i to jest właśnie, czyli dążenie tych przedsiębiorców, bo mówię, coraz częściej o tym rozmawiam, o tym, po co wszyscy to robią, nie? I okazuje się, że właśnie robią to po to, żeby to robić, tak? Tak. Tylko, to jest raz, a tam jest ten moment, nie? No tak, tylko ale to jest dobre dążenie, tak? Pewnie, że dobre, tylko pamiętajmy też o zyskowności. No musi być, to się musi spinać. Na przykład ja też chcę pójść to w drugą stronę. Ja nie wierzę w taką utopię, że mam jakąś misję życiową, że ja mam tak czy owak zarabiać. No wiesz, też, żeby to też wybrzmiało, bo nie może być sytuacji, w której, wiesz, prowadzę biznes tylko dla fanu, tak, no i wiesz, i nie mam co do garnka włożyć, tak, albo wiesz, prowadzę biznes i on mi się nie spina, ale go prowadzę, bo mam misję, no hello, tak, no to jest coś, czego ja w ogóle nie łapię na poziomie, to znaczy może inaczej, to jest pierwszy krok albo bardzo szybka droga do załamania. Tak. Nie, dobrze, że to powiedziałeś, ale no to jest dla mnie oczywiste. No wiem, tylko tu już też wybrzmiało, bo niektórzy mogą zinterpretować, oni zgadają, bo mogą, wiesz, bo mają już osiągnęli poziom, to sobie a nie wiedzą, co to znaczy, wiesz, nie włożyć niczego do garnka, tylko hola, tak? Ja to jest bardziej kwestia, no właśnie, ja też wiem i jak patrzę na to, o właśnie, od razu mi się przypomniało, kiedyś mój były pracodawca, to jest mój taki jedyny pracodawca, który jest dla mnie notabene, dzisiaj to jest też mój klient, ale on, znaczy w sensie jego cała firma, natomiast cudowną rzecz powiedział, byłem świadkiem de facto, nie? A propos jego nastawienia, mindsetu, on dzisiaj ma 70, Boże, 70 będzie miał 5 lat. Rocznik 50, więc doświadczony człowiek. Tak, i to co jest ciekawe, to byłem świadkiem takiej rozmowy, nie? Podszedł do niego jeden z pracowników i mówi, muszę oszczędzać, bo mam dzieci, potrzebuję oszczędzać, nie? Tu trzeba oszczędzać, żeby nie? Bo muszę tutaj znaleźć oszczędności i oszczędzać, bo trzeba, wiesz, bo są dzieci, bo dom, bo tam żona, bo coś tam, nie? I on powiedział, ty przestań się skupiać na oszczędzaniu, to zacznij się skupiać na poszukiwaniu możliwości zysku, nie? I to był cały jego mindset, tego przedsiębiorcy. Nie? Znajdować możliwości, nie? Oszczędności. Nie wiem, czy dlatego ja mam ten problem z tą asekuracją, nie? Że dzisiaj wszyscy mówimy o oszczędności. Ja wolę optymalizować niż oszczędzać. W rozumieniu takim szukać oszczędności, jakby to było panaceum na, wiesz... No, tak, wiesz, nie oszczędzisz więcej niż zarabiasz. No, lepiej, no dokładnie. Lepiej, tak, ale chodzi o też czasami, jak firmy mówią, musimy oszczędzać i tak dalej, ale to szukajmy po prostu, wiesz, kosztów, znajdujmy, wiesz, możliwość większej zysku, albo w ogóle zyskowność, nie? Zwiększenie marży, albo zmieńmy politykę czy strategię na zyskowność, tak? A nie na przykład ilość. Tak jak patrzysz na to, co robią dzisiaj twoi klienci, rozmawiasz z nimi, konsultujesz, nie masz czasem tak, że myślisz sobie,
Fajnie by było wrócić do właśnie takiego biznesu, gdzie zatrudniam dużo ludzi i tworzę go sam. Nie masz takiego pragnienia? Powiem więcej, ja wielu moim klientom zazdroszczę. No, okay. Bardzo. Okay. Czyli jest bardzo zazdroszczę, szczególnie, że ich bardzo podziwiam i zazdroszczę. Bo u mnie z zazdrością jest tak, że jak to zrobić, żeby tak mieć, nie? Nie, w sensie sobie zadaję takie pytanie, jak to zrobić, żeby tak mieć? Tak, zazdroszczę bardzo, bo potężne biznesy zbudowali i wielki szacun za to, co robią. Szczególnie właśnie, że zazdroszczę im skalowania. Zazdroszczę im tego, że jak ja nie pracuję, to nie zarabiam, a oni jak nie pracują, to zarabiają. Okay. I to jest dla mnie coś, czego ja nie mam. Ale u ciebie da się to zrobić, tak jak mówisz? Tak. Ale to też mówię a propos tego, że tak, bardzo bym tego chciał. A z drugiej strony też zadaję sobie pytanie, czy to rzeczywiście jest dla mnie. Czy ja naprawdę przy moim poziomie autonomii i frustracji, jak ktoś czegoś nie ogarnia, tak? No to czy ja, czy rzeczywiście to będzie dla mnie. Natomiast ja trochę czasami mam taki dualizm, że z jednej strony chcę, z drugiej strony Jesus Christ. Czasami się cieszę, jak wychodzę z jednych organizacji, Boże, dobrze, że ja tu nie jestem. Bo jest coś takiego, nie? Jak to dobrze, że ja tu nie jestem, bo nie wiem, czym to zdzierżył. I podziwiam tych menadżerów, że mają taką cierpliwość. I to mówię bardzo serio, bardzo podziwiam. Ja w ogóle, jednym z moich też pytań jest, co was tu trzyma? Niektórzy się co was tu trzyma? No, Dobra, bo w sumie jest tak źle. Nie, że źle, tylko w sensie, że mają takie problemy. Taką presję. Albo mają taką presję, to co cię tu trzyma tak naprawdę. I nie chodzi mi o odpowiedź typu kredyt, bo to nie o taką odpowiedź, nie? Natomiast jakąś głębszą niż kredyt. Nie? Ale często tak jest, że ludzie, którzy do ciebie trafiają, są w takiej pułapce właśnie trochę finansowo-ekonomicznej, schematycznej? Że... Myślę, że wiesz co, ja lubię porównanie do rachunku wyników. W rachunku wyników mamy przychody i koszty. W rachunku wyników życiowego mamy korzyści i koszty. I teraz dopóki korzyści przewyższają koszty, będziesz tam, gdzie będziesz. Czyli jeżeli czerpiesz korzyści i masz jakieś korzyści, tak, z tego, że to dlatego ludzie często tkwią w organizacjach, nawet toksycznych, cokolwiek to oznacza, natomiast tylko dlatego, że tam korzyści przewyższają koszty. Uwaga, korzyścią może być kwestia komfortu i spokoju osobistego. Albo korzyścią może być to, że wiem, to jest przewidywalna organizacja, wiem jak się zachować, mam wyrobione schematy, umiem się w niej odnaleźć, jak to się mówiąc, umiem w korporację, nie? Umiem w tę politykę w korporacji. No, więc i to jest okej. Jeżeli ktoś jeszcze ma to na poziomie świadomym, to już w ogóle cudownie. I dla mnie to wtedy to jest bardzo świadoma decyzja i osoba. To mówię też tu z pełnym szacunkiem. I w sumie wierzę w to, że uświadomienie sobie czegoś takiego może sprawić, że nagle ta osoba przestanie mieć z tym problem. Dokładnie, to jest po pierwsze. Po drugie, nagle okazuje się, że ma ten upragniony spokój. Nagle sobie nie wyrzuca. Więc tak. Albo nagle okazuje się, że może coś się zmienię, ale to już mój wybór. Czy to, że sobie ustanawiałeś cele od dzieciaka, to jest związane właśnie z jakimś lękiem asekuracyjnym? Właśnie asekuracyjnym nie, ponieważ to wynika z tego, że ja się wychowałem w rodzinie, gdzie mój tata był bardzo właśnie asekuracyjny. Dla niego liczyła się stabilizacja, ja byłem na tym drugim biegunie, nie? Ja po prostu bardzo mnie drażniło. On był też bardzo lękowy. I to spowodowało, że ja poszedłem w ten drugi biegun, w biegun sprzeciwu, ja się nie będę bał, ale uwaga, nie będę się bał, w sensie będę podejmował odważne decyzje. To nie oznacza, że nie będę czuł lęku, bo ja ze swoim lękiem to musiałem pracować 4 lata w terapii swojej własnej, więc właśnie, bo ja byłem Czyli, że będziesz ryzykował, tak? Czyli poszedłem w drugi biegun. Totalnie w drugi, czyli polaryzacja wysoka, ponieważ mój tata cenił stabilizację, to ja powiem, to ja idę na własną działalność. Nie? Wiesz, dzisiaj ja tak sobie patrzę z takiej perspektywy, wiesz, może gdybym, bo usłyszałem ostatnio, i to chyba w twoim wywiadzie, z rozmowie, przepraszam, z kimś, już teraz nie pamiętam z kim, że ten ktoś mówił tak, byłem tam szefem sprzedaży, zarabiałem 30 000, no i to powodowało, że nic z tym nie robiłem, bo mnie trzymało to 30 000, które zarabiałem, nie? I teraz ja najprawdopodobniej, gdybym na pewnym etapie zarabiał tyle, co mój tata,
to ja bym dzisiaj nie miał własnej działalności. Najprawdopodobniej. Dlaczego? Okej, Dlatego, dobra, że to rozumiem. budowało bardzo duże bezpieczeństwo. Nie? Czyli Komfort. to budowało bardzo wielki komfort. Mhm. I to też spowodowało, że na przykład mój tata miał taki cel, że przestał pracować w wieku... Ja dzisiaj mam 49 lat. Mhm. Znaczy w tym roku. To mój tata już od 6 lat nie pracował. Okej, ale... Bo zarobił i tyle, zapracował żeby- sobie na okej. to, żeby nie pracować. I to dzisiaj też widzę u niektórych, że sobie takie mają cele, nie? Na przykład osoby, które sobie wyznaczyły. Fajne. Rzadki... Tak, tylko uwaga, No. u niego to wynikało z innych przyczyn. No. On po prostu pracował z poczucia odpowiedzialności za rodzinę, a nie dlatego, że miał frajdę. Mhm. Ja natomiast dzisiaj spotykam ludzi, którzy mają frajdę i mają odpowiedzialność. A on tylko miał poczucie obowiązku, nie? I jak tylko zbudował to, co zbudował, mógł sobie odpuścić. Wiesz, w tym znaczeniu. Dobra, nie? rozumiem. To była ta różnica pomiędzy nim a resztą, którą poznałem później. Więc dlatego ja tym bardziej powiedziałem sobie, że ja, kiedy on sprzedawał taką wizję, że nie warto pracować, to ja na przykład mam wizję, że kocham swoją robotę i każdemu to życzę. Żeby, wiesz, kocham swoją robotę, każdemu życzę, żeby miał fan z tego, co robi, żeby się, ja to nazywam baw się swoją robotą, pracą. Baw się tym, co robisz. Super. Nie? Ale tak mówię, po prostu się baw tym, tak? I jak się będziesz bawił, to jest dla mnie spoko, tak? Zresztą też taki mam feedback, więc ty to się przynajmniej bawisz, to widać, że ty nie czujesz, że pracujesz, co tam u ciebie. Okej. Ja się bawię swoją robotą. No a u mojego taty tak było, że on się nie bawił swoją robotą, bo on musiał zarobić, u niego było dużo tych musiejstw. No okej, miał sukces. Natomiast tych musiejstw było sporo. No i teraz wychowując się w takim środowisku, ja postanowiłem, że tak, ta moja determinacja w robieniu inaczej niż rodzice była bardzo silna. Ciekawe to jest, bo wierzysz w coś takiego, że właśnie są takie pokolenia naprzemienne i... Wiesz co, tak. To jest generalizacja duża? Tak, ale dzieci, nie, bo to jest jeden z mechanizmów, wiesz, są dzieci, no dobra. Ten bunt taki, No nie? tak, tylko że to jest ten mechanizm. On jest, bo to jest naturalne. Są dzieci, które na przykład rodziców, na przykład moi rodzice palili papierosy, ja nie palę. I nigdy nie paliłem. Wiesz, są tutaj wybaczcie za porównanie, ale wiesz, to, że ktoś wychował się w rodzinie alkoholowej, wybaczcie teraz ja za generalizację, wcale nie oznacza, że będzie alkoholikiem. Też nie wolno tak generalizować. Bo znam wiele osób, które miały fatalną przeszłość i nie wzięły alkoholu do ust. Bo widziały, czym to grozi. Między innymi przez to, że to ale poszły w tą polaryzację. I vice versa. Poszły, niektóre widziały, więc poszły w to. Więc tu bym był też ostrożny, nie? Z czymś takim, ale to jest naturalne, że idziemy bardzo często. Natomiast pytanie jest, gdzie jest środek. Nie? Ja poszedłem na buncie, ja poszedłem na sprzeciwie. Ja poszedłem po to, żeby udowodnić coś. I to najgorsze było, to w terapii wyszło, że ja chciałem coś tacie udowodnić. Słabe to było. Natomiast zamiast po prostu zająć się sobą. Nie? Swoim życiem. Dokładnie. A to jest chyba częste. Myślę, że to jest taki mechanizm, z którym ja sobie z nim radzę, natomiast to jest też, jak pytałeś, z tym też się zgłaszają. Nie? Ale to jest bardzo często niezauważone, bo ktoś mówi, jak to, ja przy nic nie chcę udowodnić, ja tutaj... pytanie, po co to robisz? Życie czyimś życiem. Tak, w sensie ja udowodnię, że jestem dorosłym człowiekiem, więc już dawno przestałem być małym Cypriankiem i chcę coś udowodnić tacie albo pokazać coś rodzicom. Nie, ja już jestem dużym mężczyzną, który ma swoją rodzinę, dzieci i jestem ten, który ma się zająć swoim życiem, a nie udowadnianiem i byciem dalej tym małym dzieckiem, nie, które było tam niezaspokojone. Tak? To też między innymi dlatego mówię o gestalcie tu i teraz. Nie? Jesteś dorosły, co teraz chcesz? Rzeczywiście tak było. To jest straszne. To, co cię spotkało, nie zmienia to faktu, co chcesz teraz. Jasne. Nie fiksujmy się na przeszłości. Wiadomo, przeszłość na pewno warto znać i warto wiedzieć, co z czego wynika, nie? Żeby to zaspokoić. Nie? Później teraz pytanie, i co dalej? Ja zgaduję, że żeby rozpoznawać w ludziach takie schematy, najpierw musisz zacząć sam być samoświadomy i sam ze sobą pracować. I czy
tak jest i czy to właśnie, czy ta właśnie potrzeba zrodziła się właśnie z tego, że ty chciałeś kontrolować mocniej siebie? Znaczy u mnie rzeczywiście duże było potrzeba kontroli, ale u mnie poszło, ja to mam, dzisiaj to wiem, kiedyś to nie potrafiłem tego rozróżnić, to były dwie ścieżki. Najpierw były schematy lingwistyczne, czyli na poziomie tego, jak to się wypowiadał, potrafiłem od razu określić, czy ten ktoś jest proaktywny, czy reaktywny. Czyli wystarczyły wypowiedzi. Zresztą to jest dzisiaj bardzo pomocne, bo to zupełnie inaczej się słucha menadżera, czy nie wiem, czy drugiego człowieka, który na przykład mówi do swojego zespołu: słuchajcie, teraz chcę, żebyśmy tak zrobili taki a taki projekt, osiągnijmy taki a taki wynik i sprzedajmy tyle i tyle tego i tego. Okay. Nie? I teraz ja mówię hola, tak? No jeżeli ty zaczynasz gadać my, no ja oczywiście rozumiem, że utożsamiasz się z zespołem i chcesz sprzedać grupie identyfikację z wami, nie, jako firmą. Rozumiem intencję. Natomiast efekt, jeśli popatrzysz na skuteczność, jest kiepski, ponieważ w liczbie mnogiej mamy chociażby element rozproszenia odpowiedzialności. No i to jest ten schemat lingwistyczny, tak? Czyli zwracam na to bardzo uwagę, na przykład jak ty opowiadałeś o tym, że coś się udało lub nie udało, lub kiedy podkreślasz, że jest na przykład generalizacja, czy my tak mamy, czy tak spotykam. Bardzo sobie cenię, na przykład bardzo sobie cenię to, co w języku angielskim jest naturalne, a w języku polskim uczymy się tego jako ludzie. A przynajmniej ja zwracam na to uwagę. A mianowicie w języku angielskim naturalnym wątkiem jest I albo I am. No i to jest taki wątek lingwistyczny codzienny, nie? W przypadku dużo jest I'ów. Coś ja zrobiłem, jakiś ja jestem, jakiś nie jestem, po angielsku. W polskim języku jest bardzo dużo bezosobowych rzeczy, nie? Weźmy taki skrajny przykład, co dolega. Jak pyta lekarz, nie? Tak. Nie? Z czym przyszedł? Oczywiście to jest już mocna skrajność, bo dzisiaj już jest trochę lepiej z tą komunikacją, natomiast ta komunikacja nadal jest typu czego potrzebujemy. Na przykład mam takiego fryzjera, który mówi i co robimy na wakacje? Kurwa, my? O co chodzi? Razem jedziemy. Jedziemy razem? Nie rozumiem. No. Więc słyszę, że komunikują jeszcze bardzo często w tej liczbie mnogiej, nie? Albo w liczbie bezosobowej, albo w liczbie, nie w liczbie, tylko w rodzaju, tutaj nie byłem słaby z polskiego, natomiast... Wiemy, o co chodzi. Ale nie, bo chcę podać przykład, że w polskim języku jest na przykład bardzo często takie mówienie, wiadomo, my chcemy uciec od odpowiedzialności, więc lepiej powiedzieć, nie wiem, tramwaj mi uciekł, nie? Bo po angielsku to jest I miss the tram. Okay, jakoś dziwnie, czyli na poziomie lingwistycznym, nie? Polak, nie? Statystyczny, szybciej powie, że ten cham nie poczekał na mnie, zamiast ja się spóźniłem. Mogłem wcześniej wyjść. Totalnie. Prawda? Ja nie kojarzę, żeby ktoś tak powiedział. Nie? Nikt tak nie powiedział. Na poziomie ja się spóźniłem, tylko mi English language to będzie, że ja coś zrobiłem lub ja czegoś nie zrobiłem. I już na poziomie, zobacz, lingwistyki jest odpowiedzialność. Natomiast, i to jest ta jedna ścieżka lingwistyczna, nie? Rzeczywiście w przypadku już psychoterapii pojawiła się ta ścieżka schematów bardziej takich myślowych, eriksonowskich też. Natomiast, bo gdzieś tam kiedyś to miałem jakiś kurs, w którym to mówiono, ale faktycznie, chociaż Erikson też dużo o języku mówił. Natomiast, natomiast faktycznie już jak się pojawiają takie schematy typu, że zaczynam, słyszeć, że klient mówi na przykład, że nie wiem, że ja muszę być ja muszę tutaj pilnować, ja muszę być grzeczny, albo ja muszę mu pokazać i sprawdzić, bo on popełnia błąd, nie? No to ja już na poziomie tego zaczynam się zastanawiać, czy to jest ja muszę, to zapytam, nie? Kto ci to powiedział, skąd to wiesz, od kogo to wiesz. Oczywiście to dalej jest język, ale tu już jest kwestia schematu na zasadzie, co się z nim dzieje, skąd to usłyszał, czy to jest jego, czy to jest nie jego. I to jest ta druga ścieżka tych schematów. Więc to razem pomaga bardzo sprawnie usłyszeć, bez żadnych testów, usłyszeć i przynajmniej rozpocząć proces. Na przykład chociażby uczenia pracownika z odpowiedzialności i samodzielności. To jest trudne. Bardzo. I to jest bardzo trudne i to jest bardzo męczące.
Tak. To jest bardzo męczące. To jest taki temat, który chciałem poruszyć. Jak w ogóle... I czasami niemożliwe. No właśnie. Okej, dobra, dobrze, że to powiedziałeś. Bo, tak. Bo chcę też to, żeby wybrzmiało. Bo po pierwsze, bo tutaj jest szereg pytań, które się z tym wiąże. Czy... Nie chcę, żeby to pytanie zabrzmiało płasko, bo... Powiedz płasko. Dobra. Czy ludzie się zmieniają? Dobrze, to może zacznijmy od doktora House'a, tak? Czyli Everybody Lies. House twierdził, że wszyscy kłamią, prawda? I House też twierdził, że ludzie się nie zmieniają. Ja wiem, że House to jest oczywiście wymyślona postać i dosyć wirtualna, jeśli chodzi o... No bo House nie żyje. I faktycznie ja bym inaczej zadał to pytanie. Nie tyle, czy ludzie się zmieniają, tylko czym jest zmiana. I co to znaczy, że się zmieniam lub nie? No bo jeżeli weźmiemy ten przykład z dzisiaj, że uświadamiam sobie, że nie chcę nic z tym robić i to przyjmuję już jako świadomą decyzję, świadomy wybór, to jest zmiana czy nie? Trochę popadliśmy w taką pułapkę i teraz będę celowo generalizował i to bardzo świadomie. Mam poczucie, że popadliśmy w taką pułapkę też jako ludzie i to już nie tylko w Polsce. Nie, że zmiana to jest coś albo spektakularnego, albo tak jak przy tej traumie z wielkim pierdyknięciem, za przeproszeniem, tak? Czyli z takim bardzo dużym, tak, z dużym, wiesz, z dużą rzeczą, która musi się wydarzyć i to poczuć, żeby to poczuć. A tak naprawdę w zakątkach, w czeluściach siebie przecież jest ten element, Boże, wreszcie jest mi dobrze ze sobą, jest mi dobrze tak jak jest, bo chcę się napić wody, bo sobie tutaj siedzę, tak, bo mam ochotę nic nie robić. Pytanie właśnie, czym jest zmiana? Ja bym raczej zadał pytanie nie, czy ludzie się zmieniają, tylko raczej bym zadał pytanie, to w takim razie, co to znaczy zmieniać się? Bo jeżeli dla mnie zmianą będzie na przykład zaakceptowanie tego, że potrafię kochać, czuję się kochany, potrafię przyjąć komplement, potrafię przyjąć krytykę. Na przykład ja na przykład miałem przez mój lęk przed oceną doprowadził do sytuacji, w której nie chciałem dawać ankiet poszkoleniowych, nawet jeżeli tam mogli napisać same superlatywy. Tak się bałem oceny. To wolałem nie dać ankiety, na przykład, niż przeczytać coś niefajnego, nie? Taki miałem problem z przyjmowaniem, z tym, wiesz, więc czy dla mnie umiejętność na przykład przyjmowania, czy to krytyki, czy też, uwaga, komplementów, bo to jest sztuka, przyjąć dobre zdanie o sobie. Często jak pytam uczestników, w czym jesteś dobry biznesowo, albo w czym jesteś po prostu dobry, to wiesz, jaką odpowiedź słyszę najczęściej? Nie mi to oceniać. Niech powiedzą się inni. Okej. To jest najczęstsza odpowiedź. Albo ostatnio, w zeszłym tygodniu. W czym jesteś dobry? Tam dobra. Ale trudne pytania zadajesz. Czyli ludzie nie są... nie są świadomi tego, w czym są dobrzy, swoich dobrych stron. Mam poczucie, że to wynika z tego takiego, wiesz, no jak to to nie wolno tak siebie oceniać, albo to trochę wynika, wiesz, z tych kulturowych uwarunkowań, chwalić na przykład. Nie wolno się, wiesz, bo ja nie chcę być taki, wiesz, ja nie chcę być taki, nie wiem, egoistyczny, albo nie wiem, nie chcę być za bardzo, nawet mi tu brakuje słów aż, bo na pewno to wynika z tego, że wiesz, że no, to nie mi się chwalić, ja nie mogę o sobie myśleć dobrze. Bo jakbym zapytał, nad czym byś chciał popracować, albo w czym masz problem, no to w 3 sekundy mam checklistę. To ciekawe, dlaczego ja nie dostaję checklisty dobrych rzeczy o sobie. To oczywiście ja mam podejrzenie, to wynika też z takich uwarunkowań kulturowo-religijnych, gdzie zobacz, nie, weźmy chociaż przykład tej religii, weźmy katolicyzm, chrześcijaństwo, tu kwestia na przykład jest w tej tak zwanej tu w Polsce w religii, jest chociażby taka zasada, nie wiem, rachunku sumienia. A rachunek sumienia czym jest? Koncentrowaniem się na swoich brakach i wadach. Tak. W czym jestem zły? W czym jestem wybrakowany? To strasznie krzywdzące. Dobra. Strasznie krzywdzące. No. I to jest okej, ja rozumiem świadomość swoich minusów, wad, czy rzeczy, nad którymi powinienem popracować.
Tylko że zachowajmy proporcje. Jaką masz świadomość plusów. No, to co mówisz, I gdzie się koncentrujesz. No, i też czuję, że to jest kulturowe. Mi bardzo długo zajęło bardzo kulturowe. Zajęło w ogóle doprowadzenie siebie do takiej myśli, okej, dobra, w tym jestem dobry, w tym jestem dobry, w tym jestem dobry, w tym nie. I to jest okej, tak? Tak jak mówisz, ale tak, wydaje mi się, że to może być trudne. Smutno mi się robi, bo jak słyszę osoby, które osiągnęły wielkie sukcesy, są osoby albo są ekspertami i osiągnęły sukcesy, to nie muszą być tylko menadżerowie. I on mi mówi lub ona mi mówi, no nie wiem, albo wiesz co, no mnie to oceniać. Nie? Bardzo przykre. Szczególnie, że wiem, że to jest człowiek, który jest ekspertem w swojej dziedzinie, który jest mocarzem. Ja 3/4 nie mam jego umiejętności. To jest, dlatego mówię, że to jest takie przykre, nie? Ale, a jeszcze on mi mówi o swoich wadach i sobie potrafi dowalać. I to jest znowu, wracamy do terapii, bo to jest kwestia tego, co on słyszał w dzieciństwie, jak był przyjmowany z sukcesami, jak był przyjmowany z porażkami przez najbliższe otoczenie, jak był krytykowany, tak? Kogo cele realizował, na przykład rodziców, czy swoje, nie? Czy był przyjmowany ze swoimi emocjami tak, a nie inaczej. I tu masz całą plejadę, co mu było mówione, na przykład, nie? Że tu się nie wychylaj, na przykład. Tak. Więc wiesz, nie chwal się. I czy sukces i porażka to równa się oni? Nie? Czy, w jakim sensie? W sensie takim, ja mam takie wrażenie, że jakby, nie wiem, łączenie siebie z sukcesem albo porażką tak bezpośrednio, że ona cię definiuje, albo twój sukces, albo twoja porażka, to jest moim zdaniem toksyczne myślenie o tym, co się robi, bo jest to paraliżujące, bo nie podejmujesz właśnie ryzyka z obawy, z lęków i tak dalej. Przykład. Dlatego wiesz, ja wiem, że to znowu lingwistyka i też dlatego, tak to prawda, no mamy sukcesy i mamy porażki. Tak. Oczywiście dla mnie porażka to powinna być lekcją, powinna być jakimś doświadczeniem. Uważam, że to jest znowu to, co mówiłem, start, stop, continue, czyli wyciąganie wniosków i wdrażanie tych wniosków. Samo wyciąganie wniosków jeszcze nikogo nic nie zrobiło, nie? Więc wyciągnij wnioski, tak samo wyciągnij wnioski z sukcesów. Znowu, te pytania, follow-upy do klientów, nie? Follow-upy do zarządzania. Co zrobiłem dobrze? Co mam zrobić? Co mogę zrobić, żeby to utrzymać? Bo czasami wystarczy to utrzymać. Tu nie o to chodzi, żeby nagle, wiesz, to jest kwestia, to nie o to chodzi, żeby nagle znowu był cały czas progres, nie? Tak. Ale może warto utrzymać to, że wiesz, mam klienta i wiesz, i mogę zrobić progres marżowy, nie? Wiadomo, tak? Ale może warto utrzymać, bo wiesz, mamy te wskaźniki na przykład retencji klientów, nie? I to mi się od razu odpala retencja, nie? Teraz pytanie, co robimy, żeby ta retencja była jak najwyższa? Czyli żeby utrzymać klientów, lojalność tych klientów. Bardzo mi siadło to, co powiedziałeś, że zmiana to może się równać właśnie spokój, stagnacja i tak dalej, a niekoniecznie zmiana stricte, nie? Warunków. Mam poczucie, że taka, wiesz, to dlatego niektórzy menadżerowie też mówią, wiesz, mogę pochwalić dopiero, jak ktoś wyjdzie spoza, wiesz, swojego zakresu obowiązków. Ja mówię, to co ma zrobić pracownik na produkcji, który codziennie przykręca te same śruby? To znaczy, on ma być pozbawiony prawa do docenienia i zauważenia jego pracy? I to jest trochę tak właśnie, nie? Na zasadzie, że zmiana to nie oznacza tylko spektakularnej. Tak, tam też jest zmiana. Zmianą jest przyjęcie, że jestem jaki jestem. Na przykład dla mnie największą zmianą było zaakceptowanie siebie. Okej. Dobra, rozumiem. Po prostu. Dlatego jeszcze raz podkreślam, akceptacja, i to będę wszędzie podkreślał, nie oznacza niedziałania. To, że przyjmujesz, że jesteś jaki jesteś, to nie oznacza, że ty z czegoś rezygnujesz, albo że niczego nie zrobisz inaczej. Tak, albo że okazałeś słabość. To też, tak. Bo często ludziom się kojarzy, ale jak mam to zaakceptować? Jak ja tego właśnie nie akceptuję, ja chcę to zmienić. Ty zaakceptuj, że masz tak, że na przykład czasami ci się nie chce, albo że prokrastynujesz, wtedy będziesz mógł coś z tym zrobić ewentualnie. Okej. Rozumiem to. Spoko. Do kultury trochę chciałem przejść, organizacyjnej, bo mówimy o zmianie. Czy to jest tak, że twoim zdaniem istnieją pewne organizacje, w których nie wiem, zmiana, rozwój pracownika jest wpisany po prostu w DNA firmy? Są takie, w których nie ma tego i czy istnieje
taka kultura, w której nie ma tego w DNA, ale to dalej jest zdrowa kultura? Tutaj akurat zauważam taką rzecz lub zmianę, że zawdzięczam albo jestem bardzo wdzięczny młodym pokoleniom. Młode pokolenia wymusiły na organizacjach wpisanie w DNA rozwoju. To bardzo widać. Okay. To jest coś, czego totalnie nie było w moich czasach na etacie. A może inaczej, było w mniejszości. I ja nie przeczę, że nie było ścieżek rozwoju, bo były. Tylko wtedy ścieżka rozwoju to raczej oznaczała jakiś rodzaj awansu. Albo tak zwaną kategorię zaszeregowania. Tak to się nazywało? No, tak. Wow. Kiedyś to się nazywało kategoria zaszeregowania na kod wypłatny. I teraz... Dobra nazwa. To są relikty naprawdę PRL-u. Natomiast dzisiaj, kiedy widzę działy HR rozbudowane do poziomu projektów, różnych ścieżek menadżerskich, eksperckich, poziomu rozwoju, feedbacków w dwie strony, czyli menadżer dba o feedback ze strony pracowników do siebie. To jest dojrzałość, nie? I to zawdzięczam według mnie. Uważam, że to się dokonało na przestrzeni może ostatnich, no już dzisiaj mogę powiedzieć 15 lat, ale to jest coś, co mocno ewoluuje w tą stronę i dzisiaj wbite w DNA ma to każda firma, która chce naprawdę zatrudniać ludzi. Po prostu nie przyjdzie pracownik, który tam, gdzie tego nie będzie. Okej. I tak jest twoim zdaniem. Dzisiaj jest w tej chwili tak. Natomiast jak to jest, i to wszystko jest ładnie w ogłoszeniach o pracy. Pytanie, jak jest w praktyce? To właśnie. No i tutaj dochodzimy do takiej sytuacji, w której na przykład, wartości firmy są, hasłem na korytarzu albo, w gabinecie prezesa. Tu dochodzimy do sytuacji, gdzie owszem, są ścieżki eksperckie i menadżerskie, tak, ale one okazują się, że one są w gabinecie HR-ów. No i tu jest już różnie. Moje doświadczenie pokazuje bardziej to, że są firmy, które bez ścieżek również się rozwijają. Okej. No, i one są dosyć stabilne, te firmy. Czyli, stabilne, mam na myśli kadrę, a nie finanse. Okej. Czyli to rzeczywiście, czyli mają kadrę, którą mają już od 15 lat. Dobra. Znam wiele takich firm, dlatego się śmieję, ja się od razu uśmiecham, bo pamiętam szkolenie, gdzie się przedstawiali uczestnicy i młodziak to był człowiek, który pracuje 8 lat. Okay. To był młodziak. Tam 25, 27, 15, a ty 8, co ty wiesz? Ty dopiero pracujesz 8 lat. Wow, grubo, nie? To było bardzo grubo. Tam nie było nikogo, kto pracował rok lub 2. Nie? I tam udawane są czasami ścieżki, ale tym ludziom jest... oni wręcz mówią, mi jest dobrze, ja nie potrzebuję tego zmieniać, ja nie potrzebuję ścieżek rozwoju. Okej, ale to jest syndrom sztokholmski już bardziej? Nie wiem. Wiesz co, mam takie... Owszem, oni się oczywiście cieszą. Dobra, to podam taki przykład. Zaczynam wkrótce bardzo świetną, kochaną, cudowną firmę. Wręcz, bo się już poznaliśmy pół roku temu i rozpoczynam teraz takie warsztaty menadżerskie. To będzie ułożone jest to w cykl, tam na 7 spotkań. Super. Tam są sami menadżerowie i na sali mam od 50+ po 20+. Bardzo duży miks. To jest firma, w której nie było ścieżek rozwoju i jak zrobiłem im tylko taki szkolenie, które zawierało w sobie parę takiego mięsa dotyczącego zarządzania, no to feedbacki, jakie dostałem na LinkedInie, to były takie, że cieszę się, że ktoś, tak, że teraz firma chce nam organizować, w sensie to nawet nie było do mnie, tylko do firmy, nie? Że dziękuję Cyprian, że tutaj firma, postanowiła, nie, zrobić to i to. Cudowne to było. To byli ludzie, którzy pracują może tam te 20 lat, nie? Czy tam te 30. Okej, ale chcą tego. I bardzo tego pragną, nie? I teraz jak się pojawiły możliwości, to z tego korzystają i chcą z tego korzystać. Natomiast znam firmy, które mówią, jest mi dobrze tu, gdzie jestem, nie chcę niczego zmieniać, pracuję tu 30 lat, nie? I uwaga, no i ta firma funkcjonuje, no. Ale rzeczywiście, tylko tam, gdzie jest stała załoga, tak jakby, nie? To ja nie potrafię tego nawet, określić. Nie porywałbym się, że to jest syndrom sztokholmski,
ale porwałbym się na coś takiego, że jest mi dobrze takie przez zasiedzenie, nie? Czy to wróży dobrze tej firmie? Myślę, że nie. Ale też wolę znaleźć środek niż takie, wiesz, przerzucenie wajchy na tą drugą stronę typu teraz się będziemy rozwijać, zmieniać wszystko. To też bez przesady. Dlatego bardzo sobie cenię kulturę Japonii, gdzie jest kaizen, gdzie jest metoda małych kroków, gdzie jest, wiesz, analizowanie etapów, wprowadzanie sprawdzonych rzeczy. Zwróć uwagę, że w motoryzacji, owszem, Japończycy, nawet nie w motoryzacji, weźmy elektronikę, tak? Japończycy stosują nowe technologie, ale one są przede wszystkim sprawdzone, a nie eksperymentalne. Czyli to, co mi się podoba w Japończykach, to, że jak wprowadzają produkt, na przykład motoryzacyjny czy elektroniczny, no to nie testują na mnie jak na konsumencie, nie? Z czego nie mogę powiedzieć o europejskich producentach na przykład, nie? Ale masz, w sensie chodzi ci o to, że o pewne oni nowoczesne mają, rozwiązania. Czyli inaczej mówiąc, w motoryzacji pojawiają się pewne elementy, które niekoniecznie są ultra nowoczesne. Takie na zasadzie jakaś nowy system, który nie został przetestowany, nie? Japończyk woli nie wprowadzić pewnej rzeczy i dać sobie czas na przetestowanie i wprowadzić ją z opóźnieniem, niż wprowadzić ją i zobaczymy, jak będzie. O, tak bym to porównał. I to mi się bardzo podobało Japończyków. Druga rzecz, która mi się bardzo podoba. I taka zachowawczość, tak? Wiesz co, to nie jest zachowawczość. To jest pokazanie klientowi gotowych produktów. Czyli pokazanie klientowi, ja ciebie cenię, nie będę na tobie eksperymentował. I dla mnie to jest takie przetłumaczenie tej filozofii, nie? Dlatego ja uwielbiam to, kiedy owszem, jest to sprawdzona technologia, która też może, sprawdzona, czyli inaczej mówiąc, nawet Japończycy na poziomie produkcji mają większą ilość testów, dlatego mówi się o niezawodności produktów japońskich, bo to jest częściej testowane, czyli jest profilaktyka, czyli szybciej oni sprawdzą błędy, albo im wypadną błędy. Dlatego, że po prostu więcej testują. Skoro jesteśmy już przy kulturze i rozmawiamy o rozwoju pracowników, co zrobić twoim zdaniem? Nie wiem, czy ty w ogóle się rozmawiasz o takich problemach ze swoimi klientami? Zakładam, że tak. Jeżeli mamy w zespole pracownika, który deklaratywnie chce się rozwijać, ale tak na dobrą sprawę to w praktyce widać, że ten rozwój to nie jest prawdziwy rozwój, tylko branie tego samego po prostu w większej ilości. I teraz pytanie, czy w firmie, która chce mieć kulturę rozwojową, ale ma takiego człowieka, jak postępować, jak po prostu wzbudzić tą zmianę? Czy da się w ogóle transformować, czy swoją kulturę, czy takich ludzi? Trochę dla kolegi pytam. To jest trochę tak, dobrze, to może zacznijmy od tego, że jeżeli naprawdę firma ma kulturę rozwojową, no to... Albo chce mieć nawet. Dobrze, albo chce wdrożyć, okej, zostawmy, może wdrożyć, nie? To już słusznie. No to wiesz, tu są różne dobre praktyki. Jedną z takich ciekawszych, dobrych praktyk jest naprawdę przywiązanie wagi do rekrutacji i onboardingu. Czyli przyjrzenie się temu, jak wygląda onboarding. Dla mnie minimalny onboarding to jest 3 do 6 miesięcy pracownika, a nie 3 do 6 godzin albo dni. Więc może zacznijmy od tego. Nie? Pytanie, jak ja rekrutuję i też jak go wdrażam. Dlaczego mówię o onboardingu? Dlatego, że jednym z elementów onboardingu jest feedback od pracownika, tak? Dotyczący tego, czego potrzebujesz, które obszary wymagają, na przykład rozwoju, zmiany i tak dalej. Już onboarding pokazuje kulturę rozwojową, a nie tylko same warsztaty, szkolenia, czy nie wiem, pigułki wiedzy. To jest tylko narzędzie, te warsztaty i szkolenia. Ja tu daję dużo kamyczków do tej mojej branży, bo ja jestem tylko jednym z elementów, tak, kultury rozwoju firmy. No bo dla mnie kultura rozwoju firmy to jest na przykład, nie wiem, kultura sukcesji. Czy na przykład rzeczywiście dyrektorzy wyznaczają są mentorami dla swoich sukcesorów, albo jacyś eksperci czy specjaliści. Nie, czy jest na przykład kultura takiego mentoringu, ale sukcesyjnego, nie? A nie lęku przed, nie? To jest kolejny taki obszar, nie? Którym może warto się przyjrzeć, nie? Czy na przykład zdarza się, że nawet jeżeli mamy plany
rozwojowe, tak? To jest ciekawy wątek, notabene ze szkoły japońskiej, plany rozwojowe. Framework do roku czasu. Co zrobimy rozbite na miesiące, co zrobimy w danym miesiącu z danym KPI-em, z danym człowiekiem, w różnych obszarach, od KPI-ów twardych po miękkie. Okay. Mega. Dlatego, że tutaj dochodzimy trochę do strategii, bo no wiesz, zamiast mieć 15 strategii, w kulturze japońskiej jest też tak, że przepraszam znawców kultury japońskiej. W biznesie, tak, po japońsku, między innymi jest coś takiego, że mam jedną strategię, która jest oczywiście dopasowywana do czasów, do pandemii, do różnych rzeczy, bo ona jest dopasowywana. Oni są pod tym względem bardzo elastyczni. Oni jak jest dobrze, to cały czas się przygotowują, że jest dobrze, tak? To co zrobimy, jak będzie niedobrze, jak sobie poradzimy z tym. Czyli inaczej mówiąc, każdy kryzys jest możliwością. To jest cudowne. Ja wiem, że to trochę teraz brzmi patetycznie, ale kryzys jest możliwością. Kryzys w ogóle jest ciekawym słowem. Nie? To jest moment podjęcia decyzji. I rzeczywiście bym się przyjrzał właśnie onboardingowi, sukcesji, planom szkoleń pod kątem, uwaga, konkretnych kompetencji, tak, danego pracownika. Czy rzeczywiście, tak? I tutaj dochodzimy do tej deklaratywności pracownika, nie? No to tu wrócę do rekrutacji. Ja mam rzeczywiście alergię na słowo rozwój, kiedy pracownik mówi oczywiście o kandydacie, kiedy pracownik cały czas mówi o tym, że chce się rozwijać. Ja oczywiście to weryfikuję na rekrutacjach, gdzie, no dobrze, taki przykład, żeby była jasność. Jeżeli, no i to będzie kontrowersyjne. Zobaczymy, ile będzie hejtu pod tym. No właśnie, ale trudno. No, także tu od razu proszę się uruchomić. Więc ja na przykład jednym z moich ulubionych pytań podczas rekrutacji, które między innymi chodzi o rozwój pracownika, to jest pytanie, które brzmi: czego w ciągu ostatniego miesiąca nauczyłeś się u swojego dotychczasowego pracodawcy? Oczywiście, to jest oczywiście celowe założenie miesiąca, nie? No to jeżeli ktoś mówi, że nie, że to trochę że to tak się nie da, też to kumam, wtedy przechodzę do kwartału. Później do pół roku. I maksymalnie robię to do roku. Jeżeli w ciągu roku ktoś mi mówi, że nie pamięta, nie wie, to nie tak, to nie wtedy, no to już mam całą postawę na temat jego rozwoju. Sorry. Nie? Fajne. Miałem pytać, jak to sprawdzić. Więc to jest jeden z takich markerów, nie? Czyli to pytanie. Czego się nauczyłeś u swojego dotychczasowego lub poprzedniego, w zależności od tego, na jakim etapie on jest, pracodawcy? Słucham. Niech mi powie. Oczywiście na przykładach. Co konkretnie to było, nie, i tak. Szczególnie mówię do ludzi, którzy wycierają sobie buzię rozwojem. Fajne. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Dobra. Jak przebiega taka transformacja u ludzi? Bardziej chodzi mi trochę o to, żeby spróbować zdiagnozować u siebie, że nie chcę trochę tego mówić, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ktoś potrzebuje zmiany. Nie. No dobrze, że ktoś potrzebuje rozwoju, zmiany lub czegokolwiek. Tak, dokładnie. No dobrze, ale jak zdiagnozować, że ktoś potrzebuje rozwoju? Nie, jak zdiagnozować u siebie, że coś może być nie tak. A, ze mną? Ze mną. W sensie ze nie mną z tobą. jako człowiekiem. Ze mną. Dobrze, ale dobrze, czyli jak zdiagnozować u siebie, że coś jest nie tak? Tak. Okej, to jednym z takich właśnie, a propos markerów, nie? Czyli jednym z takich markerów jest poczucie dużego dyskomfortu. I teraz tak, jeżeli czujesz dyskomfort, że na przykład uwielbiam tutaj piosenkę Ewy Bem, czyli mówię tak, myślę nie. Nie? Czyli jeżeli zaczynam się zgadzać na rzeczy, które totalnie mi nie pasują, albo są totalnie nie w moim... I to mam na myśli nawet czasowo mi nie pasują. One niekoniecznie nie pasują mi merytorycznie, nie? To może być, że nie pasują mi czasowo. No to już jest jeden z markerów, gdzie bym się mocno przyglądnął, czy to, co robię, to jest okej, że to, co robię. Nie? Czyli wracam do tej asertywności. Tak? Nie? Kolejnym takim elementem, czyli jak poznać u siebie, że no coś wymaga zmiany lub że potrzebuję nad czymś popracować, no to jest ten, gdzie czuję blokery, stupory, nie? Czyli w jakich momentach, na przykład
może inaczej, w biznesie. Spotykam się z menadżerami, którzy często mówią, nie, ja z nimi codziennie pracuję, nie ma sensu się spotykać, nie? Po co się spotykać regularnie z pracownikami, skoro i tak będą, i tak ja im na co dzień zwracam uwagę. No i tutaj oczywiście zostawmy kwestię braku czasu, natomiast mnie tutaj zastanawia, co się takiego dzieje z tobą, na przykład, że nie chcesz się spotykać. I nie chodzi o wytłumaczenie, wiesz, nie mam czasu, wiesz, mamy dużo projektów. Ja to rozumiem, że masz dużo projektów. I to też jest marker, nie? Unikanie, czyli w ogóle prokrastynacja jest jednym z największych markerów, że coś się dzieje. Czyli dlaczego odwlekasz? I to jest potężny marker, bo odwlekasz, bo coś. Nie wiem, bo czegoś nie lubisz, bo czegoś się boisz, bo coś cię wkurza, nie wiem, tam coś jest, tak? Ale w ogóle prokrastynacja jest jednym z też bardzo częstych markerów, nie? Kolejna rzecz to na przykład kolejny marker to jest brak radości, czyli przestaje cię coś cieszyć, nie? Na przykład a coś, co pamiętasz, że cię cieszyło, nie? Wiesz, no to takie. Super. Na pierwszy. Widzę, że jest wysyp trochę, chyba że po prostu mnie Google złapał z reklamami czasem, kursów takich, zaopiekuj się swoją prokrastynacją, 50 sposobów i tak dalej, nie? Jest coś takiego. I teraz widziałem nawet gościa, który zarobił na tym naprawdę miliony. No, z gratulacji. Miliony na kursie, jak zawalczyć z prokrastynacją. Tylko że pytanie, czy to jest właśnie swego rodzaju trik, jeżeli chodzi... Nie znam tego kursu, natomiast tu mi się trudno odnieść. Tak, ale chodzi mi bardziej o to, czy walka z samą jakby prokrastynacją... Co ty z tą walką dzisiaj? Tak, ja jestem wojskowy. Okej, dobra. Rozumiem, jestem że to z tych wojskowych, tak. Czyli ty walczysz ze sobą też. Tak. W sensie ja lubię być generałem dla siebie. Tak, ale w sensie walka ze sobą tam, wiesz, nie rozumiem. Teraz, czy to jest tak, że... Ostatnio fajny materiał widziałem. Gościa, który opowiadał o tym, że właśnie że zwalczanie prokrastynacji takimi właśnie sposobami typu trikami nie jest rozwiązaniem, chociaż on akurat nie mówił o prokrastynacji, ale to też tak by się złożyło trochę puzzlami, że trzeba sięgnąć do tej przyczyny i rzeczywiście nauczyć się tych schematów takich w rdzeniu, że na przykład ćwiczenie uwagi, on mówił o ćwiczeniu uwagi, że to ćwiczenie uwagi to nie polega na tym, żebyś ty sobie teraz ustawił budzik i godzinę się zmuszał do tego, żeby być uważnym i tak dalej, tylko rzeczywiście wyrobieniu w sobie prawdziwej umiejętności tego typu, że bez tych narzędzi wszystkich, które mają ci w tym pomóc, które są przeważnie w tych kursach, nie chcę też generalizować i spłycać, bo może niektóre są wartościowe, ale chodzi o to, żeby nie używać tych wszystkich trików, tylko nauczyć się naprawdę tej umiejętności, żeby mimo tego, że to wszystko występuje, umieć to zrobić. Wiesz, to jest trochę tak, że jeżeli komuś w pierwszym kroku najpierw pomaga używanie technik, trików i narzędzi, to super, jak to działa. Okej. Jeżeli to działa, i tak samo jest właśnie a propos właśnie terapii, nie? Jeżeli komuś, nie wiem, poradzenie sobie z lękiem, nie? I że on pójdzie pobiegać, zrobi sobie 3 kilometry i wróci i się mniej boi, jeżeli to działa, no to cudownie. To rób tak, nie? Czyli jeżeli stosujesz te triki, które są w tych różnych kursach i to ci przynosi efekt, ty to wdrażasz, jesteś z tego zadowolony, to jest rewelacja. Tak? I wtedy dopiero drugim etapem może być, kiedy gdzieś dopadnie cię, być może w innym obszarze, tak? No to wtedy możemy się pobawić jakimś rdzeniem. Też jestem, widzisz, no dzisiaj jestem chyba zachowawczy. Jestem też tutaj mocno, chcę, żeby wybrzmiało to, że jeżeli naprawdę coś działa, jeżeli te triki komuś się pomogły, a właśnie nie zaszkodziły, to po co kombinować? Okay. Więc i to jest naprawdę okej. Oczywiście wiadomo, to nie będzie ten poziom rdzenia i tu się zgodzę, bo poziom rdzenia po prostu ewidentnie będzie miał impact na inne obszary twojego życia. A poziom behawioralny będzie miał na poziom behawioralny, czyli tylko na zachowania w sensie. Więc tak, zgadzam się.
że jeżeli to jest skuteczne, to super. Na poziomie rdzenia, jak ktoś chce nad tym pracować, pogłębiona praca, te wszystkie właśnie ten poziom rdzenia, ładne słowo, jest wymagający, bo to jest bolesne, to nagle okazuje się, że tam się otwierają inne rany, bo to jest ciekawy wątek, że jak dotykasz prokrastynacji, to nagle dotykasz, nie wiem, poczucia kontroli, a jak dotykasz poczucia kontroli, nie, to dotykasz jakiejś emocji. No i się zaczyna jazda. Okej. I to jest wszystko ze sobą powiązane. Jest to pewien obszar, w którym możemy po prostu zbudować kompetencje. Bo to jest obszar twojego doświadczenia i na tym możemy budować kompetencje. Jasne. I stąd między innymi zawsze podkreślam inteligencję między innymi emocjonalną jako element chociażby rekrutowania menadżerów czy pracowników operacyjnych. Okej, czyli to jest... To jest jeden z elementów, uważam, który warto mieć z tyłu głowy, jak się rekrutuje. Jest to badane w firmach, tak jak widzisz? Bladego pojęcia nie mam. To jest bladego pojęcia, bo akurat tutaj, bo dlaczego mówię, że ja to robię. Okay. Natomiast czy robią to inne firmy? Nie wiem. Nawet jak sobie przypomnę jakiś assessment center, na przykład dla menadżerów, to owszem, są tam pewne miękkie umiejętności sprawdzane, ale one, nie widziałem czegoś takiego jak jakiś test na inteligencję emocjonalną, już tak upraszczając, czy zajęcie się, nie wiem, teraz zaczyna, albo ja wpadłem już teraz w taką bańkę, że ćwiczenie empatii u menadżerów. Nie? Bo empatia jest jednym z elementów inteligencji emocjonalnej, że menadżer empatyczny, co to oznacza, jak ćwiczyć empatię u menadżerów, jak się otwierać na, jak obserwować, co się dzieje z twoimi ludźmi. To jest teraz tak zauważam, że przynajmniej mi się to zaczyna wyświetlać na Instagramie. Modne. Jak mi się już to zaczyna wyświetlać na Instagramie, okej, być może ja jestem w tej bańce, więc to gdzieś tam mi się, gdzieś zapętla już. Ale zauważyłem ostatnio, że jest dużo, tak jak było o tej prokrastynacji, mi to zniknęły te prokrastynacje, teraz mi się pojawiają empatie. Okej. Czy twoim zdaniem da się to, co robisz, jeżeli chodzi o pracę terapeutyczną, bo to jest dla mnie chyba ciekawsze. Czy wierzysz w to, że uda się to skodyfikować w taki sposób, żeby zastąpić to sztuczną inteligencją za chwilę? To znaczy, ktoś to fajnie powiedział ostatnio, że jest to wsparcie, ale niezastępowalne. Niezastąpienie. Niezastępowalne nie wiem. Natomiast niezastąpienie. Bo tutaj dotykamy takiej warstwy, że tak, sztuczna inteligencja na pewno wesprze ciebie w rozpoznawaniu u siebie na przykład schematów. Tylko że sztuczna inteligencja na razie przynajmniej wypluwa to, co tam włożyłeś. Czyli jeżeli włożyłeś o sobie informacje dotyczące tego, co będę upraszczał, nie, co lubisz, czego nie lubisz, jaki jesteś, jakie tam masz, nie, i tak dalej. I pewne wzory, co cię triggeruje, co cię nie triggeruje, tam jest dużo tego. Więc wiadomo, jakość nakarmienia, nakarmienia sztucznej inteligencji da ci i ten rezultat też inny, nie? Będziesz miał adekwatny wynik. Nie? I teraz sam fakt, że coś dostaniesz w postaci... Dlatego ja tutaj jestem ostrożny, kiedy sztuczna inteligencja tylko ci daje, zwróć uwagę na to, weź sobie odpowiedz, albo nie wiem, nawet jak zaprogramujesz, jak do ciebie ma się zwracać, to jest cudowne wsparcie. Okay? Natomiast z perspektywy takiej terapeutycznej jest to uzupełnienie, czyli znowu ja wrócę do tej, lubię tą nawet nie metaforę, tylko kiedy psychiatra zaleca pacjentowi, jako lekarz, odpowiednie leki, odpowiednią terapię farmakologiczną, uzupełnioną terapią, ponieważ terapia, czyli te leki są wspierane przez terapię i odwrotnie, terapia wspiera działanie leków. Więc to jest cudowne. Tak samo tu, jeżeli masz tak cudownie nakarmioną sztuczną inteligencję sobą, i ona ci zaczyna, identyfikować pewne schematy, zaczyna ci wypluwać, brzydko mówiąc, pewne rzeczy, które zwróć uwagę na to, na przykład, nie wiem, co się dzieje w twoim ciele. To jest cudowne i to jest wspaniałe wsparcie. No, to dzisiaj pytanie tylko, jaki to będzie miało ten koszt w momencie, kiedy ktoś będzie miał, no wiadomo, że sztuczna inteligencja mówi, ja sobie zdaję sprawę, że tam może być głos, że grafika, wszystko. Natomiast mnie zastanawia kilka rzeczy, które dzisiaj są ze znakiem zapytania, Jak to się będzie miało do tego rdzenia?
Czyli na przykład to, że na poziomie, bo to jest cały czas warstwa intelektualna. Natomiast podobało mi się, bo ktoś napisał ostatnio, nie potrafię, wybacz, że zaczyna się zastanawiać nad swoimi, wiesz, cielesnymi odczuwaniami. To mi się spodobało, że sztuczna inteligencja mu podpowiada, co czujesz w ciele, co się w tobie pojawia, nie? To jest okej. To jest, myślę, że to jest w tym kierunku. Z drugiej strony ten element ludzki, nie? Czyli tego rdzenia, pracy z lękiem, pracy z jakimiś traumami nawet, pracy z depresją, nie? Jak to się będzie miało na przykład do kontaktu z żywym człowiekiem, który był źródłem twoich traum. Uwaga, mam na myśli, że jeżeli doświadczyłeś od ludzi jakiejś krzywdy, to zostawmy traumy ciężkie, nie? No. Czyli na przykład, no i teraz jest pytanie takie, nie? Doświadczyłeś od człowieka, więc twój mechanizm obronny powiedział tobie, unikaj ludzi. Sztuczna inteligencja to nie człowiek. Tak. Więc wzmacnia twój mechanizm unikania ludzi. Tak. Prawda? A żeby się sobie poradzić z tym mechanizmem, no to, żeby go rozbroić, no to trzeba się spotkać z żywym człowiekiem. Dobra, rozumiem. Nie? I to jest ta paradoksalna teoria zmiany, nie? Że ja muszę poczuć lęk, żeby sobie poradzić z lękiem. Potrzebuję poczuć niewygodę związaną z kontaktem z drugim człowiekiem, żeby umieć sobie z nią poradzić. I tu nie wiem, tu mam znak zapytania. Super. No, mam tutaj świetny przykład. Dopiero jak to powiedziałeś, to o tym sobie pomyślałem mocniej, bo jak tylko pojawił się ChatGPT, można było z nim rozmawiać i tak dalej, to ja stwierdziłem, o kurde, jaka to jest super metoda, jeżeli chodzi o na przykład naukę innego języka, bo masz tam maszynę, która cię nie ocenia, i nie masz takiego poczucia właśnie tej oceny. I rzeczywiście możesz trenować, bo tego poczucia nie ma, ale tak jak mówisz, nie wziąłem pod uwagę tego, że rzeczywiście ty musisz mieć tego człowieka, żeby się przyzwyczaić do tego, że i tak będziesz oceniany z tym językiem, więc okej. Pod warunkiem, że to jest twój temat. Tak. Bo tutaj chodzi jeszcze o ten wątek, że to jest oczywiście jeden z przykładów. Natomiast tutaj chodzi jeszcze o taki wątek, który no, ja jako terapeuta też nie oceniam klienta, bo to jest kolejna rzecz, która ma wybrzmieć, bo ja jako człowiek oceniam. Jako terapeuta budowanie relacji terapeutycznej trochę trwa. I budowanie tego, że dla klientów często to jest szokiem, że jak to ty mnie akceptujesz takim, jakim ja jestem, jak ja byłem przez całe życie krytykowany za to, to jest jeden z większych szoków, że w ogóle ktoś jest przyjęty takim, jakim jest. Więc no ja nie mogę ocenić, tak? Ja po to mam swoją superwizję, po to mam swoją terapię, żeby właśnie na to być wyczulonym, bo ja mogę sobie tu oceniać, tak? I wyrażać swoje zdanie, opinie i osądy, natomiast jako terapeuta nie. Natomiast rzeczywiście, i na tym też polega budowanie tego zaufania, ja podkreślam, relacji terapeutycznej. To jest bardzo ważne, żeby w ogóle terapia doszła do skutku. To jest bardzo fajne, co mówisz, bo moim zdaniem to jest jedna z w ogóle z takich najlepszych rzeczy, jaką można dać w relacji drugiej osobie, właśnie brak oceny, właśnie to takie... Przyjęcie go takim, jakim jest. Środowisko, w którym on się czuje bezpiecznie z tym, kim jest, nie? Bo to jest, i tak jak mówisz, to trwa bardzo często, długo. Ja lubię takie relacje na przykład z klientami, w których możemy już sobie mówić bardzo szczerze. Zresztą w ogóle zastanawiam się nad tym, jak to przyspieszyć trochę, nie? Ty jesteś w tym specjalistą, no bo jesteś w terapii. Jak to się robi? W sensie przyspieszyć zaufanie i relacje? Tak. Wiem jak to brzmi, nie? Już. Ale wierzę w to, że da się to tak, zrobić. Dobrze, no to jedną z najciekawszych metod jest metoda, którą ja nazywam terapia online. Okej. Więc dlaczego? Dlatego, że są po prostu osoby, które się czują o wiele bezpieczniej, kiedy są u siebie. Ja prowadzę głównie online'owe sesje. Głównie mówię dlatego, że na przykład z parami pracuję w trybie hybrydowym. Raz online, raz na żywo. Natomiast w przypadku indywidualnych sesji to w zasadzie wyłącznie online. I
I tutaj, i to jest jeden z elementów budowania takiej relacji terapeutycznej. Natomiast jak to przyspieszyć? Przede wszystkim jedną z takich metod już nietechnicznych jest wnoszenie tego, co się z tobą dzieje. Czyli wiesz co, Cyprian, nie ufam ci. Wiesz co, Cyprian, nie wierzę w to, co mówisz. Czyli ujawnienie tego, nie, co się dzieje teraz z tobą. Wiesz co, czuję się tutaj niekomfortowo, wiesz, nie czuję się, czyli wniesienie wszystkiego, co się dzieje, bo to zbuduje, to rozpocznie budowę tej relacji, czy tego zaufania. Czyli żeby od razu wnosić to, co się dzieje z tobą, nie? Czyli na przykład, wiesz co, nie mam ochoty na to odpowiedzieć. Na przykład, nie? Albo nie czuję się tu pewnie, nie czuję się tu bezpiecznie. Wniesienie tego rozpoczyna, tak? Bo wtedy będzie można coś z tym zrobić. Okay? Dlatego ja często o to pytam, tak? Co teraz ci przeszkadza? Co cię teraz frustruje? Co się, nie frustruje, przepraszam. Co się z tobą dzieje w tym momencie, nie? Jeżeli ten, Ja wręcz wolałbym usłyszeć, wiesz co, nie wierzę ci, to nic nie daje, bo przynajmniej jest jakiś proces, to jest jakiś proces. Kurczę, to jest jakiś proces, tak? Tak jak mi ten klient napisał, to nic nie daje. I w porządku, bo to w porządku, nie jest to w porządku, że to mu nic nie daje, tylko w porządku, że on to o tym mówi. Tak, że komunikuje. Ludzie tego też nie. Wiesz, to, że ja mówię w porządku, to nie oznacza, w porządku, że to nic nie daje. Nie? Tak. W porządku, że teraz się na to, tak, to powiedziałeś, to że o tym gadamy. Czyli że trochę, w ogóle to wnosisz. Trochę jak ja tak widzę, że to jest skuteczne, jeżeli chodzi na przykład o rozmowę z dziećmi, żeby powiedzieć, żeby nawiązać rozmowę z dzieckiem, fajnie jest nie po prostu prowadzić z nim wywiad, tylko opowiadać o swoim dzieciństwie. To też, albo o swoich przeżyciach. To dobrze, no to jeszcze jedna mi przychodzi metoda. Pozwolić przede wszystkim sobie na to, że ktoś może się czuć niebezpiecznie. Pytanie, jaką ty masz otwartość, nie? Na to, żeby ktoś po prostu. Bo ta autentyczność, ja wrócę do autentyczności, bo ta autentyczność to jest pokazywanie siebie w prawdzie. Albo w ogóle, nie? Czyli jestem w prawdzie, jestem nie w tym, to wiem, że brzmi też, to już mocno zabrzmiało. Super. No. Czyli jestem w prawdzie o sobie. Jestem tutaj w prawdzie o sobie, mówiąc tak, jest mi, nie wiem, niewygodnie, czuję się stremowany, tak jak ci dzisiaj powiedziałem rano. Tak, czuję się stremowany przed każdym szkoleniem, już nie mówiąc o tego typu wystąpieniach. Super. No. Czuję. Czy to jest tak, że nie wiem, jak zadać to pytanie, spróbuję, żeby ci nakreślić. Czy to jest tak, że twoim zdaniem jako właściciel biznesu mamy zawsze i generalizacja, zawsze będziemy mieli inne podejście niż pracownik? Czy da się zbudować twoim zdaniem taką kulturę firmy, w której pracownicy będą się czuli trochę jak owner i na tyle bezpiecznie, żeby właśnie i na tyle właśnie, nie wiem, trochę w prawdzie, tak żeby rozwijać firmę, rozwijać siebie, rozwijać ten biznes, czuć się jego, wiesz, zaangażowanym? Czy tak i jak? Pytasz o moją opinię? Tak. Dobrze. Jak to ma być moja opinia, to już mówię. Już się dzielę. Przede wszystkim lubię to pytanie. Trochę tutaj mamy pewien paradoks, ponieważ, no cóż, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Pracownik najemny według mnie nie będzie pracownikiem typu właściciel. Oczywiście dzisiaj jest duży nacisk na ownership, na takie, tylko bardziej dotyczy to projektów, czyli ownership w projekcie, ownership na moim stanowisku, ownership do mojego działu, ownership jako menadżer, nie? Czyli to stanowisko. I ja mam z tym największy zgrzyt, dlatego że jeżeli pracownik jest pracownikiem najemnym i ta firma nigdy, szczególnie mówię ale to mówię do wszystkich pracowników najemnych, tak? To nigdy nie będzie jego firma. No jest tylko jeden wyjątek. Pracownicze udziały. I teraz, jeżeli on nie ma pracowniczych udziałów, to mówienie o jakimkolwiek ownershipie rozumianym jako myślenie jak właściciel jest utopią dla mnie.
Pracownik najemny jest pracownikiem, którego wynająłem jako właściciel. Czyli ja kupuję jego czas, jego kompetencje, płacę mu za ten czas, płacę mu za jego kompetencje i już. To jest kontrakt. I teraz ja się dziwię, że wielu menadżerów chciałoby, oczywiście, przepraszam, nie, tu się nie dziwię. Bo to jest piękne, nie? Znaczy ja życzę tego, ja naprawdę życzę, nie? Po prostu, tylko ja obserwuję coś takiego, że pracownicy najemni, którzy stali się nagle ownerami, nawet na poziomie freelancera, zmieniają optykę. Nagle okazuje się, że to, czego nie robił jako najemny, robi jako owner. No okej, dobra, czyli jak zmieniła mu się, no inaczej mówiąc, zwalnia się z pracy i zakłada własną działalność. Nawet typu samozatrudnienie. Naprawdę. Nawet coś takiego. Tam jest inna optyka, tam nagle on widzi wszędzie możliwości, on nagle jest aktywny, nagle proaktywny, nagle działa, bierze odpowiedzialność, nagle działa, aktywnie, i mierzy się z niewygodami. Owszem, frustruje się, wkurza, irytuje, nie? Oczywiście mówię o takich, którzy tam naprawdę chcą rozwijać te swoje biznesy, nawet jednoosobowe. Więc tak, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jestem z tego wielkim wyznawcą. No dobra, tylko to jest tak, że to jest... Ale ja osobiście w to po prostu nie wierzę, że stworzę kulturę, w której pracownik będzie myślał o tym biznesie jako swoim, jeżeli nie będzie miał udziałów. Jeżeli będzie miał udziały, czyli będzie współwłaścicielem, wtedy tak. No tak, tylko to jest swego rodzaju nastawienie, które jest wywoływane czynnikiem zewnętrznym, papierowym, nazwijmy to sztywnym. No właśnie to, o którym mówisz, że nie ma udziałów, nie może w pełni czuć ownershipu, ma udziały, może w pełni czuć ownership, tak? Ale mówię o ownershipie typu myśleć jak właściciel, ja tu będę to podkreślał. Dokładnie. Ja nie mówię o ownershipie typu utożsamiam się z projektem, z moim klientem, czy z moim stanowiskiem. Okej. Dobra, czyli to jest możliwe. To jest możliwe. Dobra. Uważam, że to jest bardzo możliwe, bo właśnie dlatego ja to rozróżniam. Okej, dobra, rozumiem. Dla mnie owner to właściciel. Dobra. Tak? Dobra, to w takim razie o tym drugim znaczeniu porozmawiajmy, bo... Natomiast ownership na stanowisku, ownership projektu, ownership zadań, celów, Boże, to takich widzę cały czas. Okej, dobra. Tu jest okej. Uważam, że to mają opanowane do perfekcji. Rozumiem. Ale ty pytałeś o moją opinię. Jasne. I z tym się trochę zgadzam, jeżeli patrząc holistycznie na całą firmę. No dobra, to jak w takim razie twoim zdaniem tworzy się takie warunki i czy są jakieś, nie wiem, czysto miękkie cechy takiego środowiska, które musi mieć, żeby taki pracownik czuł ownership swojego stanowiska, projektu? Tak, wystarczy, że będzie współtwórcą tego. Znaczy od tego bym zaczął, tak? Jeżeli on jest współtwórcą, nie musi być w pełni twórcą. Wystarczy, że bierze udział w tworzeniu, no to już sobie uruchamia. To jest taki klasyk. Dobra. I uważam, że to jest klasyk klasyków. Oczywiście pewnie są jakieś zaawansowane metodologie miękkie, które pewnie, na przykład, i uwaga, to, że on współtworzył i jego pomysły zostały zaimplementowane w to, no to już w ogóle daje duży ownership pracownikowi, nawet operacyjnemu. Dlatego dzisiaj, jak się dąży są takie skrzynki, dzisiaj to są kody QR pomysłów, kiedyś to się nazywały skrzynki Kaizen, czy skrzynki rozwojowe, pokaż, co możemy usprawnić w procesach, nie? Czyli się zbierało od pracowników usprawnienie procesów różnych, i pracownicy, zobacz jaki jest ciekawy efekt. Na początku pracownicy się dzielą pomysłami, ale później sprawdzają, czy te pomysły są wdrażane. Jeżeli po umownym pół roku nie są wdrażane, to te skrzynki świecą pustkami. Czyli poczucie wpływu. Poczucie wpływu, kolejna rzecz, tak? Czyli z jednej strony moje uczestniczenie i moje pomysły i to poczucie wpływu bardzo wtedy tam wybrzmiewa, bo poczucie wpływu jest tym, co mnie nakręca. Jeżeli mam na coś wpływ i wiem, że to jest uwzględniane, no to się w to bardziej angażuję. To już tak a propos też pytania o angażowanie. Spoko. Czy jest coś twoim zdaniem, co jest główną przyczyną sukcesu, cokolwiek to znaczy? Dobrze, to wrócę jeszcze do tego, bo to nawiążę do tego pytania o sukcesie. To dlatego wielu menadżerów, ja naprawdę się zastanawiam, z czego to wynika, że tak bardzo
utopijnie chcą, żeby ci pracownicy byli ownerami, nie? Naprawdę się bardzo... Ja wiem, że to jest idealny świat. No. Natomiast tak jak mam poczucie, że nie chcą przyjąć do wiadomości, że to jest utopia. Nie chcą w ogóle przyjąć do wiadomości, że nie, pracownik nie będzie myślał jak właściciel, ani nawet nie będzie myślał jak ty. Okej. Czyli chodzi ci o to, że... Urealnienie czasami jest uwalniające. No właśnie, akceptacja tego, tak? Urealnienie i akceptacja, czyli zamiast dążenie na ślepo, że nie, ja mam projekt, ja zrobię tak, że oni będą czuć się właścicielami tego projektu. No nie będą. To znaczy, życzę wam, żeby był. Natomiast no nie będą. I tak, to bywa kontrowersyjne, co mówię, tylko że to jest urealnienie. To boli, tak boli. Czy to jest smutne i wkurzające jednocześnie? Jest to i smutne i wkurzające jednocześnie. Okej, czuję to. Nie? Wiesz, w tym znaczeniu. Tak, I teraz trochę jak dążąc do sukcesu, nie? Czy jest jakaś recepta na sukces albo źródło sukcesu? Bo rozumiem trochę to pytanie. Tak. Znaczy, może nie źródło, tak, trochę źródło, ale bardziej szukam w... Źródłem sukcesu jesteś ty. Teraz to zabrzmiało jak motywacja scena. No, jesteś źródłem sukcesu, bo teraz dlatego ja zawsze podkreślam i tak tu słowo zawsze jest kluczem u mnie, tak? Zauważaj u siebie. Co takiego cię doprowadziło do momentu, w którym jesteś tutaj? Tak? Jakie twoje przekonania, jakie twoje cechy, tak? Cały twój mindset doprowadził cię do tego sukcesu, który masz. Bo właśnie to często wynika z tego, że my siebie nie doceniamy. Albo, dobra, zostawmy, nie zauważamy. Czyli nie zauważam tej drogi, nie zauważam tych etapów. To jest coś, czego takiej retro mi brakuje. Nie? Tu retro się przydaje. Czyli na zasadzie spoglądam wstecz, zrobiłem to, doceniam siebie. Nie? I wyznaczam kolejne tam cele i osiągam, tak? Celebruję też to, co się dzieje tu i teraz. Czyli dlatego ja lubię to tu i teraz, żeby jak siebie doceniasz, tak? A nie tylko, bo ci, co żyją myślą przeszłością albo myślą przyszłością, to jest tragedia, tak? W przeszłości to mamy blokady rozwoju, tak? No bo żyjesz tylko przeszłością i rozkminiasz, co by było gdyby. W przyszłości mamy potężny lęk, o Boże, co to będzie, tak? A tu i teraz mamy to, co się dzieje tu i teraz, to mogę zareagować, bo na to mam wpływ. No tu mówię o obszarze wpływu. Więc poruszanie się w swoich obszarach wpływu, proaktywność. Gdybym ja miał tak podsumować ten sukces, to tak, co mnie doprowadziło tu i teraz? Jakie moje przekonania o tym zadecydowały? Na ile potrafię siebie doceniać i celebrować, tak, to co robię, czyli na ile ja siebie akceptuję. To, co tutaj cały czas rozmawiamy. Co mogę oczywiście zrobić dla siebie, tak, teraz. To jest taka kwestia. Czy ja wiem, jaką widzę proporcję, nie, pomiędzy tym moim hobby, pasją, wiesz, i nie mówię tu o work-life balance. Mówiąc, co robię dla siebie, mam na myśli, na ile pozwalam sobie na przykład siebie czasami zregenerować. Mi tego na przykład brakowało. Ja na urlopie nie byłem przez 12, 14, 16 lat. Nie potrafiłem... Mówię o urlopie typu 10 dni. Nie mówię o weekendach. Jasne. Ja miałem z tym wielki problem, żeby to zauważać. Też pytanie, co to dla kogoś jest sukces? Jeżeli dla ciebie sukcesem jest osiągnięcie... Bo ja bym chciał trochę z wysokiego C zejść, nie? Czyli jeżeli dla ciebie sukcesem jest to, że zauważyłeś jakikolwiek u siebie progres, albo nie wiem, ćwiczysz, nie wiem, język angielski, bo postanowiłeś sobie, nie wiem, prowadzić konferencję po angielsku, czy po hiszpańsku, czy po jakimś tam innym języku. Cudownie. Jeżeli to jest sukces. Bo to jest kwestia takiego, wiesz, niedosytu, nie? Typu osiągnąłem 7 milionów, nie? No ale czemu nie 10? Wiesz, czemu nie 20? Tak, zawsze będzie to pytanie. No tak, i teraz pytanie, czy to pytanie mnie motywuje, czy mnie dołuje, nie? A teraz pytanie, a gdzie jest moment, w którym się cieszę z tego, co jest? Tak, to jest bardzo niewygodne. No. Właśnie, to jest kwestia, bo wiesz, bo czym jest perfekcjonizm, nie? Często perfekcjonizm to jest permanentne niezadowolenie. Nie? Perfekcjonizm to jest temat, że muszę wszystko kontrolować, bo się boję. Nie? To dlatego mówię, perfekcjonizm to lęk. No, jeżeli ktoś jest perfekcjonistą i tak siebie jeszcze nazywa,
to i jak to się mówi, dąży, tylko że to jest w cudzysłowie, dąży do czegoś lepszego, to on jest wiecznie niezadowolony. Tam nie ma zatrzymania na tym, co jest okej tutaj. Okej. A jeżeli jest zatrzymanie, to raczej co można było zrobić lepiej? Pytanie u ludzi perfekcyjnych pytanie jest takie, nie? Z czego jesteś zadowolony? Tam jest permanentne nie do końca, nie wszystko. Zawsze można zrobić coś lepiej. Przecież to jest permanentna frustracja. Tak, tylko zgaduję, że da się być perfekcjonistą, ale być z tym okej. Pewnie tak. Nie frustrować się, nie? A tak, oczywiście. Tylko dlatego ja zawsze pytam perfekcjonistów, nie, żeby mi zademonstrowali, jak celebrują i się cieszą. Okej, dobra. Rozumiem. Tylko to mnie ciekawi. Super. Jak potrafią celebrować, cieszyć się z czegoś, rewelacja. Wolę sobie to sprawdzić. Fair enough. No, dobra, rozumiem. Jeżeli ktoś akceptuje swój perfekcjonizm, tak samo jak ktoś akceptuje swoją stagnację, to jest jak najbardziej okej. Jest tylko jeden warunek. Jeżeli to akceptujesz, to w porządku. To jest jedyny warunek. To ma być twoja wola, twoja decyzja. Świadoma, a nie na zasadzie zastanówmy się, nad czym jeszcze powinienem popracować, żeby być lepszym człowiekiem, lepszym menadżerem, nie? I tak dalej. Dobra, czuję. Okej. Zrozumienie czego w kwestii psychiki pochłonęło taki największy, nazwę to zasób kropek, bo tak czuję u ciebie w twojej głowie. Coś, co... Czy w ogóle jesteś w stanie coś takiego przybliżyć? No bo oczywiście może nie być jakiejś takiej konkretnej rzeczy, ale wierzę w to, że jeżeli ktoś studiuje jakąś konkretną rzecz w życiu, studiuje oczywiście w cudzysłowie mówię, czyli zastanawia się nad tą rzeczą, a wierzę, że ty zastanawiałeś się długo nad zmianą, nad różnymi mechanizmami, co nami rządzi i tak dalej, no to jest w stanie namierzyć jakąś taką rzecz, na którą może nie tak łatwo wpaść, a może czasem nawet po latach, jeżeli chodzi o psychikę. Coś, co może ciebie zaskoczyło, a rzeczywiście myślałeś inaczej na samym początku, jeżeli chodzi o, nie wiem, psychologię zmiany, o tym, co nami rządzi. Najbardziej mnie zaskoczyło to, co mnie najbardziej zaskakuje chyba nadal, ale najbardziej mnie zaskoczyło, jeśli chodzi o takie połączenie kropek, to właśnie akceptacja. Że mi się kiedyś wydawało, że akceptuję, a nie akceptuję. I już wyjaśniam. Przede wszystkim ja bardzo często byłem osobą, która jest pewnie nadal postrzegana jako ten to taki cały czas uśmiechnięty, zadowolony, wiesz, nie? Taki człowiek sukcesu, który... Ja nie dopuszczałem do siebie nigdy smutku i złości. To są takie dwie emocje, które gdzieś dla mnie były w jakiś sposób zagrażające. I dopiero dopuszczenie do siebie tego, nie? Czyli że mogę się smucić i mogę się złościć i nie muszę być na... Ja dużo masek miałem. Pewnie nadal jakieś tam mam. Natomiast miałem dużo takich masek, które śmieszkowanie, rozśmieszanie, ja w ogóle byłem passive-aggressive, bo sarkazm to takie moje drugie imię kiedyś było. I to chyba bardzo mi połączyło kropki, że można być ze sobą spójnym, a spójność oznacza, że jak jestem smutny, to jestem smutny. Jak jestem wkurzony, to jestem wkurzony, tak? Jak jestem, nie wiem, że tak powiem, zalękniony, no to jestem zalękniony. I to spowodowało, że na przykład uwolniłem się od tych zabobonach dzisiaj mówiłem, nie? Że od tego takiego, bo to przynosi pecha, nie? I nagle potrafię zaadresować, powiedzieć wprost, że słuchajcie, tak, teraz sobie postanowiłem w tym roku, że będę chciał wybierać klientów, nie? Kiedyś w życiu bym tego nie powiedział. Na głos. W głowie by było. Teraz potrafię powiedzieć na przykład, że tak, rzeczywiście bałem się być smutny, wkurzałem się na wkurzanie się, tak, nie potrafiłem sobie radzić ze złością, bo uważałem, że ona jest zagrażająca. I na przykład dlaczego? Na przykład dla relacji. W sensie dlaczego, dla kogo, nie? Dla relacji, dla różnych relacji biznesowych i prywatnych. Czyli inaczej mówiąc, nie pozwalałem sobie
na przykład się zdenerwować, nie wiem, na kolegę czy przyjaciela lub powiedzieć klientowi, że że ten termin mi nie pasuje. Tylko tak dopasowywałem kalendarz, żeby ten termin mi pasował. Ja to nazywałem elastycznością. Wiecie Państwo, jestem bardzo elastyczny. Nazywałem wbrew sobie. To bardzo połączyło kropki. I to zbudowało na tyle autentyczność, że dzisiaj mam taki duży komfort powiedzenia klientowi, tak, co mi się podoba, co mi się nie podoba, albo czy nie w kontekście naszych ustaleń, nie, na przykład, nie, czy współpracy. I to dosłownie wprost. Fajne. Dużo. To zmieniło bardzo dużo, jeśli chodzi o właśnie kwestię tego, żeby być przy sobie, albo bardziej przy prawdzie, ale przy sobie. Czy masz jakiś taki obraz tego, jak wygląda dobry lider? Jaki on jest? Mam. To znaczy, to jest taki obraz złożony z kilku liderów. Ja dopiero spotkałem dobrych liderów, jak zacząłem pracować z liderami, bo miałem pecha oprócz tego jednego, co mówiłem, to w zasadzie miałem pecha do menadżerów. Miałem takie antyprzykłady. Ja chciałem być tym wzorem, a ja miałem do czynienia z antyprzykładami. Okej. I szkoda, bo dzisiaj zazdroszczę wielu pracownikom, bo mają naprawdę świetnych liderów. I dla mnie taki dobry lider to lider, który przede wszystkim ma bardzo wysoki poziom autorefleksji, ale w ogóle refleksji oraz w połączeniu z działaniem. I to jest to, co bardzo będę podkreślał. Ja jestem patologicznym działaczem. Działaczem w kontekście takim, że wręcz czasami do przesady uruchamiam działanie. Nie biernie siedzę i rozmyślam i analizuję, bo dla mnie to jest bierność, nie? Tylko działam, czyli czasami po prostu się konfrontuję, tak? Jak to mówią niektórzy, działam pomimo strachu, czyli bój się i rób. Czyli boję się i robię, tak? Czyli jestem takim wręcz patologicznym działaczem, więc dla mnie taki lider to jest taki patologiczny działacz w rozumieniu wyciągania wniosków, wdrażania, pozwolenia sobie na konfrontację z tym. Drugi obszar to jest przyznawanie się do błędów. To, co obserwuję, nie wiem o co chodzi, lęk przed przyznaniem się do błędu. Tak jakby miał utracić autorytet. Paradoksalnie menadżer, który się przyznaje do błędów, zyskuje autorytet. Tak. Czyli kolejny obraz menadżera czy lidera, jak ty to mówisz, tak, to jest ten wątek z przyznawaniem się do błędów. Kolejny obszar to jest nadawanie kierunku. Zaczęliśmy dzisiaj mówiąc o oporze determinacji. Ja sobie nie wyobrażam lidera, który nie jest przekonany wewnętrznie albo nie wierzy w to. Wiara to jest słowo klucz. Nie wierzy w to, co robi. Kolejny obszar to jest bycia takim obszar w obrazie lidera. To jest lider, który jest też bardzo, bardzo konsekwentny. Mam na myśli dyscyplinę, Bo ja mam trochę cienką granicę. Tak naprawdę chyba dzisiaj nie wiem, czym się różni konsekwencja od dyscypliny. Dla mnie to tożsamo, to jest podobna półka. Bycie konsekwentnym i bycie zdyscyplinowanym. Dla mnie konsekwencja nie oznacza niezmieniania zdania. Bo to jest wtedy pułapka konsekwencji. Nie? No właśnie. Okay? Nie, to jest pułapka konsekwencji. Konsekwencja to jest też wyciąganie wniosków z doświadczeń. Jestem w tym konsekwentny, robię sobie retro co pewien czas, nie? I wdrażam korekty. Zresztą to jest podobnie jak z nawigacją GPS. Kurczę, nawigacja GPS, gdy była konsekwentna, to by cię prowadziła pomimo korka, pomimo wypadków, tak? I pomimo niezbudowanej drogi by cię prowadziła na wprost. Tak? Więc to jest coś takiego, nie? To jest też dla mnie taki lider, który jest zdyscyplinowany, konsekwentny w tych swoich dążeniach, natomiast nie ulega pułapce konsekwencji, czyli jak to, ja zmieniam zdanie? Tak, czyli konsekwentny również w zmianie zdania, jeżeli warunki wymagają. Oczywiście. Dobra, fajne. Kolejna rzecz u takiego lidera, którego sobie wyobrażam, a spotykam wielu takich, to jest... odwaga do podejmowania decyzji. W ogóle odwaga. Ale przede wszystkim podejmowanie decyzji. Ja rzeczywiście, to jest chyba jakiś mój wątek osobisty, ja naprawdę mam alergię na asekurację. Ja rozumiem analizę danych, natomiast na końcu jest podjęcie decyzji, a nie zabezpieczenie się przed konsekwencjami. Więc z tą asekuracją jakoś chyba mam temat. Czyli podejmowanie ryzyka i... Tak, podejmowanie ryzyka. Ale naprawdę mam na myśli podejmowanie ryzyka na podstawie danych, a nie podejmowanie ryzyka typu hazardzista. Tak.
Kolejna kwestia to jest umiejętność słuchania. A tego mi czasami brakuje. Bo mamy kilka barier komunikacyjnych, takich mniej oczywistych, a jednocześnie bardzo prostych. Jedną z takich barier komunikacyjnych, które ja widzę, albo raczej słyszę, to jest taka bariera, na przykład przeświadczenie, że mam rację. No to wtedy w zasadzie słuchacz twój przechodzi w stand-by. No w zasadzie ty nie słuchasz, nie? Ty już jesteś tym, który, skoro wiesz, że masz rację, to po co słuchać drugiej strony, nie? Drugą taką prostą, ale też nieoczywistą barierą w komunikacji jest... Co? To mi siadło bardzo mocno, bo tak... Ja też to czuję, nie? Że tak, jak mam przeświadczenie, że mam rację, to tak to się wyłączam. I tak. No bo po co słuchać? Tak. I kolejną taką barierą też jest twoje nastawienie, czyli ocenianie rozmówcy. Twoje nastawienie do rozmówcy. Czyli ocenianie rozmówcy na podstawie tego, co mówi. Lub jak się zachowuje. Lub jakie masz doświadczenie z nim. Zamiast przyjąć jego usłyszeć jego perspektywę. Nawet nie trzeba jej przyjmować. Chodzi o usłyszenie tej drugiej perspektywy. Tu nie ma żadnego obowiązku przyjmowania drugiej perspektywy. I to być może jest problem dla niektórych liderów. Więc słuchanie. Okay. No i Fajne. Usłyszenie perspektywy, rozumiem. Usłyszenie perspektywy rozumiem, a niekoniecznie akceptacja przyjęcie. Nie, tak. To, że ja usłyszę, ja mogę zaakceptować, że ktoś ma inaczej niż ja. Bo o tym jest akceptacja, nie? Że ja akceptuję, że ty masz inne zdanie w tej kwestii. Jasne. Ja to przyjmuję, że ty masz inne zdanie, a nie, że ja przyjmuję twoje zdanie w tej kwestii. Fajne. Natomiast i tutaj dochodzimy do jeszcze jednego elementu. Otóż dla mnie taki jeszcze wzorzec lidera to jest taki wątek, żeby lider był przyjmował, potrafił się przyznać do błędu, natomiast u liderów no dobrze, weźmy, teraz mi wyleciało z głowy akurat, ale jedno słowo mi wyleciało. Dobra, zostawmy. Wystąpienia publiczne. Czyli umiejętność mówienia i radzenia sobie z tym, co się dzieje. I to jest już taka kompetencja prawie twarda. Czyli jak sobie radzę w zespole, nie? W kontekście tego, co się dzieje na spotkaniu z różnego rodzaju. I to jest kompetencja też, uważam, której liderzy jakoś, nie wiem, nie przywiązują dzisiaj wagi. Przecież wystąpieniem publicznym jest też występowanie przed kamerą, tak? Mam na myśli online'owe, zdalne spotkania. I dojrzałość menadżerska, którą uważam, że bardzo mało jest ta kompetencja poruszana i właśnie tutaj sobie przypomniałem, to jest wątek związany z przyjmowaniem feedbacku, czyli z zadbaniem o feedback od pracownika do siebie. Czyli żeby pracownik mi udzielał informacji zwrotnej, na przykład raz na kwartał, raz na pół roku, to takie są średnie czasowe, co jaki czas powinienem uzyskać konkretne informacje na temat mojej pracy z pracownikiem. I to lider, jeżeli mówisz o wzorze lidera, to jest lider dojrzały. Lider to jest lider, który dba o informację zwrotną na swój temat. Uwaga, nie chodzi mi o pytanie, jak ci się ze mną pracuje. To nie jest to pytanie. Tak to możemy smalltalkować sobie. Tutaj chodzi o takie o wiele głębsze pytanie typu, jak według ciebie, nie wiem, rozdzielam zadania, albo jak według ciebie radzę sobie z, nie wiem, słuchaniem was, czy ciebie, nie? Na przykład. W ogóle świetnie to chyba Gallup, Instytut Gallupa stworzył takie pytania badające zaangażowanie. No i z tych pytań można tam wycisnąć parę rzeczy o feedbacku menadżera. Na przykład tam jest takie pytanie, czy w ciągu 7 ostatnich dni zostałem chociaż raz doceniony, czy udzielona została mi informacja zwrotna. No to można zamienić na pytanie, czy uważasz, że na bieżąco informuje ciebie o postępach twojej pracy albo informuje ciebie o wykonywaniu zadań. Więc to możemy w to ubrać. Tak? W ogóle można przekonwertować te pytania na pytania takie konkretne. Czy uważasz, że sprawiedliwie rozdzielam zadania? Czy uważasz, że poświęcam tobie czy dbam o twój rozwój albo zapewniam ci wszystkie narzędzia i dbam o twój rozwój na co dzień. I to jest dojrzałość liderska, plus te inne rzeczy, które wymieniłem, jeżeli miałbym powiedzieć o takim wzorze. Fajne. Bardzo, bardzo kompletna lista, tak jak widzę sobie w głowie i bardzo mocno się zgadzam z wieloma rzeczami. Dzięki za to, bo to jest ultra pomocne i układające w głowie. Czy pracując z klientami,
masz może już jakąś odpowiedź, jak budować firmę, żeby jej od siebie nie uzależniać, chodzi mi pod kątem tego, żeby nawet czysto materialnie móc ją później sprzedać, móc myśleć o niej jak o asecie, który jest niezależnym bytem? To jest kwestia trochę tematu całej tej audycji, czyli kwestia strategii. Jeżeli pod koniec grudnia zwrócił się do mnie pewien właściciel, który chce sprawdzić, czy jego synowie sobie poradzą w prowadzeniu firmy. Oczywiście tam to jest element, jak się domyślasz, sukcesji i tak dalej, natomiast tu nie chodzi o sukcesję prawną czy organizacyjną, tylko mentalną. Czy oni ogarną myślenie w kategorii prowadzenia całej firmy, a nie tylko jej wycinka. No i dostałem dosyć mocne zadanie, ponieważ to się dopiero przedstawiłem projekt, jak to zrobię, bo tam potrzebuję zdiagnozować pewne cechy, czy w ogóle te osoby posiadają. Ale zajebista praca. Świetna praca, lubię tę pracę. I zdiagnozować, będę diagnozował teraz właśnie a propos tak synów, gdzie pod kątem tak naprawdę stricte liderskim, tak? Liderskim, przywódczym bardziej. Tak, fajna praca, bo to będzie praca indywidualna z nimi, ustalenie programu takiego, wiesz, czuję, nie? Tego, czuję. Bardzo fajne. I to się jeszcze nie zaczęło, to jest dopiero dokładnie w zeszłym tygodniu wysłałem projekt. Natomiast mówię o tym dlatego, że pytanie, co jest celem? Jeżeli twoim celem jest, a są tacy, robimy firmę, pompujemy, nie, wyceniamy, sprzedajemy, nie? I to jest cel sam w sobie, nie? Tak. Czyli wiesz, to jest trochę tak jak niektórzy kontraktowi menadżerowie. Tu wchodzę na naprawienie jakiegoś, wiesz, konfliktu, dosłownie. Sprawy i to jest dokładnie to. Flipowanie na firmę. Dosłownie. To jest świetna metafora. Tak. To jest dokładnie tak. I teraz jest kwestia raczej pytania, co ty chcesz? Czy ty chcesz stworzyć taki potencjał, ale potentat, wręcz bycie potentatem, żeby to z pokolenia na pokolenie było twoją. Na przykład firma Auchan jest świetnym przykładem, która jest w rękach rodziny. Tam mamy... O, serio? To jest firma rodzinna. Dobra. To jest firma rodzinna, żadnych funduszy tam i tak dalej, przejęcia większościowego udziałów. Firma rodzinna od pokoleń prowadzona. Oczywiście wiadomo, że pokolenia sobie tam swoje... I teraz pytanie, czy ja chcę stworzyć taką rodzinną firmę, w cudzysłowie rodzinną, żeby była jasność, czyli, no bo to nie jest, to jest wielka korporacja. Natomiast tak, gdzie zarządzam tymi Leroy, Decathlon, nie, i tak dalej, i Auchan, i to jest ciekawy wątek, a w ogóle to jest ciekawy case ta firma. I rzeczywiście tam jest z pokolenia na pokolenie, nie? Czy ja chcę być firmą, która ma osiągnąć pewną wartość? Bo ja nawet dzisiaj, wiesz co, tak głośno myśląc, ja się nawet dzisiaj zastanawiam, czym jest Coca-Cola albo Pepsi Corporation. Co to jest w ogóle, nie? Czy to są już fundusze? Wiesz, czy to nadal jest, wiesz, firma, wiesz, bo to są raczej jakieś, to są firmy, które już należą do... Tak, one są tak rozcieńczone. Ja nawet nie wiem, nie? I teraz, wiesz, czy ja chcę być firmą typu, w Polsce mamy Maspex, a gdzieś tam Mondelez, typu Mondelez, czy jakiś Unilever, czy nie wiem, Procter & Gamble. Wielkie firmy, które, czy nawet Kolian, weźmiemy w Polsce, mamy przykład, tak? To pytanie, jaki ma być model biznesowy? Czy to ma być model biznesowy, że z pokolenia na pokolenie będę firmą, która będzie się tak rozwijać i będzie moja, tak? Czy, dlatego nazywam to, to jest pytanie o strategię, nie? No to załóżmy, że jesteś przedsiębiorcą, który chce, nie wiem, ja tak widzę przedsiębiorcę na przykład, który jest takim sprawnym gościem, który widzi na przykład sobie, dobra, to tu jest taki biznes, w sensie taka nisza, zbuduję tu firmę albo kupię, bo też są tacy, którzy są na takim etapie, dobra, no to będę kupował, ulepszę, wprowadzę tam swoje zmiany i sprzedam. I to jest dla mnie taki obraz u mnie w głowie typowego przedsiębiorcy, który rzeczywiście zarządza sobie tymi klockami, buduje sobie i jak chce, to sprzedaje, jak nie chce, nie sprzedaje, ale o czymś takim myślę. I pytanie, czy ty widzisz właśnie u siebie takich przedsiębiorców, którzy o tym myślą w taki sposób i właśnie chcą budować, czy widzisz jakiś wzorzec, że
Okej, jeżeli chcesz zbudować taki aset, który jest trochę niezależny od ciebie, no bo nawet rozmawiając z przedsiębiorcami, którzy deklarują, że nigdy nie sprzedadzą swojej firmy, to tak nie jest. No, to jest tylko deklaratywny poziom publiczny. Tak na dobrą sprawę zakulisowo zawsze każdy o tym myśli, że dobra, no może bym sprzedał tą firmę. Zaczął żyć. W sensie, Na przykład. w sensie chcę móc mieć Albo możliwość. coś innego, Nie? tak. Wiesz o co chodzi. Chcę móc mieć możliwość. Nie mówię, że chcę sprzedać, ale chcę móc mieć możliwość. I widzę, że wielu przedsiębiorców żałuje tego, że nie budowało firmy właśnie w taki sposób. I pytanie, czy w ogóle masz przemyślenia na ten temat? Przemyślenia mam, wzorca nie widzę. Mhm, Natomiast dlaczego? Dlatego, że mam po prostu pytania, które się Mhm. pojawiają dosłownie Dobra. na konsultacjach i Mhm. które brzmią, wiesz co, Cyprian, ja już tak się czuję zmęczony tym i ja się zastanawiam nad tym, żeby na przykład, no tak, dosłownie, No żeby właśnie, to sprzedać. No, dokładnie. Albo żeby sprzedać i zająć się czymś innym, bo to też jest No kwestia właśnie, taka, tak? Bo nie? to nie chodzi o to, że sprzedać i Tak, na Hawaje tak, wyjadę, tak, no. Chociaż tacy też są, nie? Że chcę sprzedać i w końcu zacząć żyć, nie? Mhm. Żeby nie zastała mnie, wiesz, 70, wiesz, kiedy już mogę sobie na pewne rzeczy pozwolić. No tak, są dwa podejścia. Albo Mhm. będę pracował do końca życia, albo Dokładnie tak. w pewnym momencie chcę odpocząć. Zostawmy to. No. Tak, Mhm. i tutaj faktycznie, no mój tata jest ciekawym przykładem, on naprawdę chciał to zostawić i może on pracował na etacie, ale sobie stworzył, wiesz, takie możliwości, że robił to, co chce i tu był autentyczny. Ja spotykam się z pytaniami, że mam czasami dosyć i chcę sprzedać. Spotykam się ze stwierdzeniami i nie ukrywam, że z tymi chyba najczęściej, że tak statystycznie, że no chciałbym, wiesz, przejąć, kupić udziały, kupić firmę, stworzyć holding, stworzyć, tak, po prostu stworzyć jakiś klaster, nie wiem. Kręci tych ludzi bardziej taki rozwój na zasadzie, wiesz, jak to jest w innych branżach, nie? Na przykład, że ja się tutaj całe życie wywodzę z branży X, a chciałbym wykupić Y i Z i coś tam jeszcze, nie? I to spowoduje, że będę, wiesz, rzeczywiście ci ludzie nie myślą w kategorii tam pokolenia, tylko w kategorii fanu, nie? Że ja chcę teraz mieć możliwości. Zabawą w klocki Zabawa w klocki, dokładnie tak. Czy ja bym podzielił na taką kategorię zabawy w klocki, no i tutaj jest, i tutaj dochodzimy do sytuacji, w której rodzice coś zrobili, dobry biznes, wrzucają w to dzieci, a dzieci tego nie chcą. Oj, takich mam parę przykładów. I to są milionowe biznesy. Tak, no. I wiesz, dziecko tego nie chce, nie? Bo dziecko wie, czym to pachnie. Ono nie miało mamy, nie miało taty. Wiesz, oni mi to mówią. Wiesz, ja pierdzielę takie coś. To ja mam się teraz zarzynać, nie? Dla firmy, tak? Kosztem siebie, swojego zdrowia. Ja widzę, co mój tata, czy mama, czy tam rodzice poświęcili, nie? On był tego świadkiem. On jako dziecko, owszem, ja miałem wszystko. To są takie cytaty i tu się już pojawia wielki smutek, nie? I co z tego, że ja miałem wszystko? Niektórzy nawet mówią, ja tego nie chciałem mieć. Sądzę, że większość, tylko że z drugiej strony też nie wiedzą, jak to jest być z drugiej strony. Kłopot mamy mamy kłopot ten w Polsce, że to jest dopiero pierwsze pokolenie, które mierzy się z sukcesją i nie wiedziało, jak dzieci przygotować na to. Nie mamy wzorców przygotowania. Bardzo młodą gospodarką. Potem dopiero teraz nadchodzi temat sukcesji, gdzie jak przygotować mentalnie dziecko do przejęcia biznesu. To jest praca całe życie tego dziecka. Nie? I te dzieci, one idą w ten biznes, ale nie mają już serca do niego. Owszem, prowadzą, mają... Pytanie, wiesz, ja się z takimi spotykam, nie? Że oni prowadzą, nie mają do tego serca, chcą inaczej żyć niż rodzice. Nie chcą poświęcać swojego całego życia. Dlatego uciekają w pracę zdalną. Dlatego uciekają w tworzenie niezależnych zarządów, a oni są tylko nadzorcami. No tutaj mam dużo przykładów, że takie ulubione słówko abdykacja. Ja mam bardzo dużo przykładów, że wielu takich dzieci przedsiębiorców myśli, że jak sobie wynajmie menadżera, czyli dyrektora rozwoju, albo dyrektora zarządzającego, albo prezesa zarządu, i to on myśli, że on już może abdykować, nie? Czyli ja już się nie muszę tym zajmować, bo ja już mam od tego specjalistów, czyli dyrektora, zarząd, nie? Tam prezesa, wiceprezesa i oni poprowadzą tą firmę. To trochę a propos, znowu kolejny przykład, że to nie będą ownerzy. I co, to nie działa? No niestety słynne powiedzenie pańskie oko konia tuczy ma się tu świetnie. I ja sobie nie wyobrażam abdykacji. Nie można abdykować z własnej firmy.
To znaczy, tu znowu pojawi się może i komentarze. No tak, pewnie, że można abdykować. Pytanie, jakimi konsekwencjami? I co to znaczy abdykować? Bo ja mam na myśli jeden przykład, że jeżeli myślisz jako przedsiębiorca, że sobie zatrudnisz specjalistów, którzy poprowadzą twój biznes i pozbawisz siebie nadzoru, ale pozbawisz siebie nadzoru tego takiego, że wiesz, że nie dowiadujesz się, nie monitorujesz finansów, to oni ci rozłożą tą firmę. Okej. Oczywiście to jest bardzo duża generalizacja. No. Natomiast dlaczego mówię, że mam przykłady? Ponieważ mam przykłady osób, które owszem, powołały sobie zarządy, zatrudniły dziesiątki osób, są tylko właścicielami, ale tam jest codzienny kontakt, tam jest pełne raportowanie, tam jest pełna analiza kosztów, zysków i tak dalej. Tam jest, wiesz, aktywny udział w życiu tej firmy, ale nie, że na co dzień siedzę w biurze. Tylko teraz właścicielski nadzór. Dobra. Nie zapominajmy o nadzorze właścicielskim, tak? Ja sobie, to, że robisz to z Bali, czy z innej Dominikany, rób sobie to z Dominikany. Ale tam ma być nadzór właścicielski. Okej, dobra. I od czasu do czasu pojaw się w budynku, czy ten budynek jeszcze stoi. Więc mnie martwi abdykacja, bo wiesz, abdykowanie, czyli naprawdę niektórzy tak myślą, że ja mam tutaj dyrektora, on się od wszystkim zajmuje. Ja już nie muszę. No nie. A nie można by na to spojrzeć twoim zdaniem z takiej pozycji trochę inwestorskiej? No bo zobacz, taki na przykład fundusz Warrena Buffetta jest czasem udziałowcem takim sporej części udziałów. Nie wchodzi z butami rzeczywiście do zarządzania i to działa, nie? Ale rzeczywiście udziały są rozłożone wtedy. Tylko uwaga, tego typu fundusze mają wręcz do perfekcji ułożone procesy. Na przykład procesy nadzorczo-kontrolne. Tak. Więc jeżeli masz ułożone perfekcyjnie procesy nadzorczo-kontrolne, to możesz być nawet na Marsie. Okej. Jeżeli, bo to, czego brakuje, nie, to że tej warstwy właśnie procesów, które ci to będą na przykład zautomatyzowane, kontrolować, sprawdzać, weryfikować, tak? Ja mówię o czymś takim, bo jeżeli, i oczywiście o branży, nie? Zależy w jakiej branży jesteś jeszcze, nie? Bo to ja bym, No, tak nie, słucham cię i tak sobie cały czas wraca mi do głowy, wiesz, to co powiedziałeś a propos tej sukcesji tych 2 synów. Ja się zastanawiam, czy to jest, jak to się stało, że dostałeś tego typu zlecenie? Czy to może być produkt? W sensie twój produkt? Tak, dlatego dostaję takie zapytania. To może być produkt. To może będzie produkt, tak jak Akademia Menedżera. Właśnie o to chodzi. To może być produkt. Tylu klientów i to może być najgenialniejszy produkt na rynku, jeżeli chodzi o twoją profesję. Sprawdzanie, czy się nadaje pod kątem miękkim, bo te kąty, pod kątem tych twardych rzeczy to są od tego kancelarii, które to układają. Natomiast... Nie, ale ten miększy jest tutaj bardzo istotny. Bardzo, bo to jest kwestia mentalu, mindsetu, sprawdzenia, czy on może być zarządzającym, czy nie. Może lepiej wziąć dyrektora, może lepiej wziąć, wiesz, więc... Dobra, to na tym podcaście reklamujemy ten produkt. Tak to jest mega. No. Tak jest. Natomiast znowu, jeżeli, wiesz, martwi mnie to, bo po prostu ja mam przykłady właściciela, który naprawdę rok temu oddał w zarządzanie totalnie zewnętrznemu zarządowi firmy, ale jest 2-3 razy w tygodniu w firmie. Weryfikuje, sprawdza zgodność z strategią, nie ze strategią, ustalanie strategii. 2 razy w tygodniu jest w firmie fizycznie. Okej, ale wiesz, on też jest z tym okej i to jest super, tak? I on ma taką optykę, wiesz, że on prowadzi w różnych miejscach, akurat tu jest w Polsce, różne działalności i on jest raz tu i tutaj ma prezesa, tam ma prezesów, tam ma rewelacja. Fajnie. Rewelacja. Ale pańskie konia tuczy, szczególnie, że to jest firma naprawdę bardzo rodzinna była, w sensie wywodząca się z jednej rodziny i to jest według mnie, nie wyobrażam sobie abdykacji. Po prostu nie wyobrażam sobie abdykacji. Chyba, że ustawienie procesów nie jest abdykacją, bo ustawiłem procesy kontrolne, nadzorcze, decyzyjne. No spoko, fair enough. Sprzedaż jest abdykacją, tak? Ostateczna. Tak, chociaż naprawdę spotykam się z właścicielami, którzy mówią, ten mi wystarczy, a później mówi, o Jezu, rozłożył mi biznes. Nie? A gdzie ty byłeś przez ten czas? No nie, przecież on się tym zajmuje. Ale to nie, to nie ma tak. Dobra, czuję. Po co się tak naprawdę układać w ogóle z tą swoją głowę? Czy to jest tak, że niektórzy nie mają w ogóle potrzeby?
Pewnie, na pewno tak. Podejrzewam, że tak jest. No przecież jeżeli ktoś nie ma potrzeby i to mu służy, mówię służy w sensie, ja tutaj też chcę to podkreślić, to jest w porządku. Okay. Nie ma, od razu podkreślam, nie ma żadnej potrzeby układania głowy. I nie ma musu. Żadnego. Potrzeby tym bardziej. Natomiast może warto sobie zapytać, co ja, chcę ze sobą robić, tak? No bo jeżeli wykonasz jakikolwiek ruch, typu podejmiesz decyzję o zmianie pracy, no to tam będzie zmierzenie się z ułożeniem siebie. No, bo jeżeli się nie zmierzysz ze sobą, a zmieniasz pracę, bo myślisz, że gdzie indziej trawa jest bardziej zielona, to ja ci gwarantuję jedno, że wszystkie te schematy ciebie dopadną prędzej czy później. To jest kwestia nie czy cię dopadną, tylko kiedy. Czyli jeżeli byłeś niezadowolony z szefa, dlatego ja właśnie jestem zwolennikiem takim, żeby przed podjęciem decyzji o zmianie pracy sobie sprawdzić, nie, o co kaman. Bo teraz tak, co jest ze mną, co ja takiego robię, że się przyczyniam, albo jak ja, nie, do takiej, a nie innej tak, relacji w pracy. Okej, zostawmy pieniądze na razie, dobrze, zostawmy na razie te wątki typu tu będę więcej zarabiać, nie? Pytanie, czy tylko to? To co jeszcze, nie? Że tak powiem, się wydarzy. I teraz jest takie powiedzenie, że przychodzi się do firmy, a odchodzi się od szefa. I jeżeli zmieniasz organizację i nawet tu byłeś dyrektorem, tam będziesz dyrektorem, to sprawdź sobie, nie? Dlatego nie ma potrzeby zmiany się, w sensie myślenia o sobie i tak dalej, ale dopadnie cię to w momencie, kiedy zmienisz na przykład środowisko. No bo tam się zderzysz ze swoimi przekonaniami na temat, ludzi, szefa. Nagle okazuje się, że o Jezu, tam jednak było fajnie, a ja tak narzekałem i tak dalej, nie? Więc czasami podjęcie decyzji o jakimkolwiek ruchu, założeniu działalności, awansie, bo na przykład uwielbiam zadawać pytania zarówno handlowcom, jak i menadżerom. Czy na pewno chcesz być handlowcem, czy na pewno chcesz być menadżerem? Czy na pewno w ogóle bycie handlowcem lub bycie menadżerem jest dla ciebie? Czy to jest coś dla ciebie? I naprawdę bądź szczery wobec siebie. I bądź dobry dla siebie. Nie? A jak w ogóle, to sprawdzić? Bo moim zdaniem my jesteśmy kiepscy w ogóle jako gatunek do tego, żeby rzeczywiście wczuwać się w przyszłą swoją sytuację i tak dalej. Tak jak ja miałbym sobie wyobrazić, nie wiem, siebie w roli przedsiębiorcy w momencie, w którym nie byłbym przedsiębiorcą wcześniej, to nawet jak ktoś by mi powiedział, stary, to się wiąże z tym, że nie wiem, będziesz stał przed wyborami typu, że nie wiem, jesteś odpowiedzialny za pensję pracowników, a nie masz kasy na koncie. To są tego typu rzeczy, z którymi musisz sobie poradzić i tak dalej, i tak dalej. I szereg takich naprawdę życiowych rzeczy. Nawet jak ktoś by mi o tym powiedział, to ja bym powiedział, nie, spoko, ja sobie z tym poradzę. No, ale ciężko siebie postawić w takiej sytuacji, więc rozumiem, co mówisz, fajnie, tylko kurczę, ja czuję, że my jesteśmy w tym kiepscy jako ludzie, nie? Chyba. Przynajmniej ja. Czy my jako ludzie jesteśmy kiepscy w tym? Nie wiem, czy jesteśmy kiepscy. Pytanie też... Może ja. Bardziej bym powiedział, że jesteśmy... Po prostu nikt nas tego nie nauczył, albo nie mieliśmy gdzie się tego nauczyć. Po prostu i tyle. Zostawiłbym to, czy jesteśmy kiepscy, czy nie. Nie bądź taki surowy dla siebie. Natomiast na pewno warto sobie odpowiedzieć na kilka takich pytań jak. Po pierwsze, czy lubisz ludzi? Wchodząc w rolę szefa, tak, to naprawdę warto sobie bardzo prosto zadać pytanie. Czy lubisz ludzi, czy raczej cię wkurzają? I nie chodzi o deklaratywne, tak, lubię ludzi. Jasne. No to drugie pytanie, jakie warto sobie zadać, to jest na przykład, czy lubisz konflikty, czy lubisz konfrontować się? Dosłownie, takie tak-nie pytanie, nie? Czyli na zasadzie, czy chcesz się konfrontować? Czy to jest dla ciebie konfrontowanie się? Czy dla ciebie jest to, że będziesz spotykał się z ludźmi, którzy będą cały czas coś chcieli od ciebie na przykład, tak? Albo będą mieli pretensje, którzy będą krytykować, którzy będą narzekać. Jak się masz, kiedy, ludzie kwestionują twoje zdanie? Więc na pewno to jest to, na co warto sobie odpowiedzieć. A propos sprawdzenia, czy pasuje mi być szefem, bo to ładnie brzmi, wygląda na wizytówce,
dyrektor, prezes Tak. zarządu, ale pytanie, czy to jest spójne ze mną. Też, czy twoją na przykład wartością nie jest coś takiego, że będziesz na przykład, nie wiem, lubisz być uczciwy i lubisz otwartość i nie kłamać, a będą cię kłamać. Nie? Na przykład. Więc na to warto zwrócić uwagę. Warto też na przykład sobie wręcz odpowiedzieć dosłownie, czy mi to pasuje. Nie? I albo na przykład wiesz, że ludzie będą też, wiesz, konfabulować, będą manipulować. Tak? Będzie dużo personalnych konfliktów i wycieczek między sobą. To nawet nie będzie do ciebie jako do szefa, tylko oni, jak ty reagujesz, jak się czujesz, nie? I czy tobie pasuje, kiedy dwoje ludzi czy dwójka ludzi się kłóci. Jaki masz stosunek do tego, że będziesz ojcem wszystkich porażek zespołu? No i teraz dochodzimy do wersji z odpowiedzialnością. Czy pasuje ci branie odpowiedzialności za zespół, nie tylko za swoje działania, za porażki przede wszystkim i te sukcesy oczywiście, ale przede wszystkim za porażki. Bo wielu menadżerów, jak się zaczyna stykać z tym, co się dzieje w zespole, z tym, z tym, w jaki sposób ten zespół reaguje, no to tutaj dochodzimy do kolejnego elementu, jakim jest egzekwowanie. No i tutaj się już, jak na przykład, wiesz, jak egzekwujesz? Czy lubisz egzekwować? Egzekwowanie wiąże się z tym, że będziesz oceniany, czyli nie będziesz lubiany, będą cię oceniać na zasadzie, że woda sodowa mu uderzyła, albo inaczej, że jest taki wredny, a był takim fajnym kolegą, jak na przykład wywodzisz się z zespołu. I warto też o takich rzeczach mówić, nie? I mówić sobie, nie? Na zasadzie, wiesz, egzekwowanie to jest zderzenie się z tym, czy lubisz, wiesz, chcesz być lubiany, czy też nie. Wielu menadżerów niestety popełnia, no już teraz użyję słowa błąd, nie lubię tego słowa, ale jednak ono się przydaje czasami. I popełnia taki błąd, że myśli, że relacjami z pracownikami sobie załatwi KPI. Nie załatwi. Wręcz przeciwnie. Im bardziej chcesz być lubiany, tym bardziej będziesz ulegał, tak? I tak dalej. Zaczniesz stosować... co ty... Bo to jest efekt podwójnych standardów później, tak? I tak, będą naciągać, ale tu nawet chodzi mi o coś takiego, że wiesz, że będziesz brał coraz więcej na siebie na przykład, bo chcesz być lubiany. Czyli nawet nie tylko będą mówili, co tam, ty, nie? Tylko co to mi nie pomożesz, albo mi nie dasz, nie? I tak dalej. Ale także będziesz brał na siebie, bo to jest wątek z granicami. I tu warto o tym pamiętać, bo będąc przed decyzją, nie, która naprawdę jest cudowna, to jest awans, to są rzeczy związane z naprawdę pewnie wspaniałymi elementami typu władza, typu uprawnienia, typu nowe możliwości, większe pieniądze, to jest cudowne. Nie? Tylko kwestia tego, nie, na ile z tymi cieniami tej pracy, bo te cienie będą szybciej niż myślisz. No dobra, jestem w stanie sobie wyobrazić rzeczywiście takich szereg pytań, tak jak przybliżyłeś, że mogą spowodować, że będziesz potrafił wejść w tę sytuację tak głęboko mentalnie u siebie. Spoko. Co zrobić, żeby... Bo wspominałeś o tym, ale fajnie by było, jakbyś to trochę pogłębił, żeby nie stać się trochę asystentem swojego pracownika. Bo to jest, wydaje mi się, że to jest dosyć częste, nie? Że menadżerowie, rzeczywiście ja wierzę w to, że menadżerowie są po to, żeby usuwać kłody spod nóg pracowników, ale nie pracować za nich, nie? W jaki sposób? No, usuwać kłody, okej. Raczej stworzyć takie warunki, żeby pracownicy, bo to stworzyć takie warunki, nie? Zadbać o takie warunki, żeby pracownicy mogli wykorzystywać te wszystkie swoje kompetencje. I nauczyć pracowników, jak sobie radzić z kłodami. No bo fajnie. Nie do końca bym chciał, żeby szef tylko usuwał wszystkie kłody pracownikowi. Tak, jasne. No, bo on się później potknie się o ziarenko, a nie o kłody. Nie? Rozumiem. No tak, tworzyć silnych ludzi. Warunki tak? też do tego, mieć do tego też przestrzeń. Wiesz co, to tak trochę przewrotnie odpowiem, bo to, z czym się spotykam, to z czymś takim, że wielu menadżerów, którzy są powoływani w zespołach, ma taką jakby podwójną rolę. I tu mówię słowo jakby, bo ja
naprawdę potrafię wszystko zrozumieć i wszystko przyjąć. Co to znaczy podwójna rola? Czyli na przykład nadal ma pewną część operacyjną, na przykład, nie wiem, opiekuje się jakimiś kluczowymi klientami i jednocześnie zarządza zespołem. Okej. I trudna sytuacja. Bardzo, dlatego że bycie, no to teraz pytanie, czy on jest szefem, czy on jest operacyjnym, nie? I teraz pytanie, jakie proporcje? Ja rozumiem, że takie są realia. Zdaję sobie sprawę, że realia takie szczególnie w mniejszych firmach. Nie? Tak. I też nie będę z tym dealował, dlatego że ważne tu są proporcje. Czyli powinniśmy dążyć, byłoby to cudownie, a to bardziej z mojego doświadczenia, żeby tam, gdzie jesteś, musisz dzielić te dwa. No tak się zdarza, życie. To byłoby cudownie, żeby ta proporcja typu menadżer versus operacyjny była przynajmniej te 70:30. Czyli 70% zarządzania, 30% operacyjności. Tak? Oczywiście idealnie byłoby, znaczy idealnie to jest 100:0, ale te 80:20, nie? To byłoby takie optymalne. A ja się spotykam z czymś takim, że jest owszem 80:20, tylko 80% operacyjności i 20% zarządzania. To w zasadzie nie ma zarządzania. To trochę taki, wiesz, kierownik tylko z etykietki, nie? Czyli tak jakby dodatkowy obowiązek, ale nie ma na to przestrzeni w ogóle. No nie ma, bo menadżer ma widzieć całość, nie? Widzieć coś z góry, taki helikopter view, móc reagować, kiedy się być może jest zagrożenie tej umownej kłody. No dobra, i to jest, pomijając tą konfigurację, czy w takiej konfiguracji w ogóle może wyżej da się w ogóle rzeczywiście nie wpadać w tą pułapkę, że staje się w pewnym momencie asystentem pracowników? To było kiedyś, znaczy nadal jest, ale używasz stwierdzenia, które ja często używam i jest dosyć mocnym stwierdzeniem. Nie? To znaczy, że jesteś asystentem swojego pracownika, jesteś sekretarką lub sekretarzem swojego pracownika. Tak to widzę. Też, ja tak samo. I tutaj jest wątek tego, czy chcesz być lubiany, żeby odkrył, po co on to robi, nie? Że jest tym asystentem. Czyli po co robi, że przypomina pracownikom o czymś. Po co to robi? Nie dlaczego, tylko po co. W jakim celu staje się tym asystentem. Czy on w ogóle widzi, że jest asystentem. Wielu ludzi tego nie widzi. Wielu menadżerów tego nie widzi. Więc warto najpierw odkryć, po co ja to robię. Czyli po co ja przypominam. Po co ja na przykład, czyli po co przypominam, co 3 minuty trzeba zrobić to, pamiętaj o tym, przypominam ci o tym, nie? Wysyłam SMS-a, czy tam dzwonię do niego, czy wysyłam maila i tak dalej, nie? Czyli po co ja to robię? W jakim celu? Co ja chcę tym osiągnąć? Kolejna rzecz to jest kwestia, żeby sobie sprawdził, jak mu idzie przy tej asystenturze, jak mu idzie z egzekwowaniem. Czyli przypominałem mu, ale teraz pytanie, co robi, żeby wyegzekwować od pracownika ustalenia. Owszem, super, że mu przypominałeś 3 razy dziennie o pewnych rzeczach. Moje pytanie brzmi, pokaż, jak egzekwujesz. No bo twoje pytanie brzmi, jak nie być asystentem. Tak. A mnie ciekawi to, po pierwsze, z czego to wynika, że się tym asystentem jest. Moje doświadczenie mi podpowiada, chcę być lubiany, chcę być akceptowany, bo na tym zbuduję swój autorytet. Ale to jest moje doświadczenie. Natomiast ja przede wszystkim tutaj kluczem jest to, że ty masz być supportem dla pracowników, takim mocnym wsparciem. Masz widzieć, co się dzieje w zespole, tak? Natomiast na pewno uważaj na to mikroprzypominanie. Nie? I masz być wsparciem, ale nie na płaszczyźnie operacji, tylko na płaszczyźnie budowy procesu, tak? Ale na płaszczyźnie operacji też możesz być. Bo przecież nie Jasne, tylko na odpowiednich zasadach. No tak, no to zasady mogą być takie, że na przykład, bo asystentura mi się kojarzy z czymś takim, że wiesz, często menadżerowie ogłaszając tak zwane expose szefa mówią, pamiętajcie, możecie na mnie liczyć, moje drzwi są otwarte, nie? I z każdym problemem możecie do mnie przyjść. No to jest jak wyrok śmierci dla menadżera, takie stwierdzenie. Na czym polega wyrok śmierci? A mianowicie na tym, że mówiąc tekst do pracowników, możecie z każdym problemem do mnie przyjść, to oni zaczną dzwonić, jak będziesz na urlopie. Z każdą pierdołą. I teraz zamiast tego warto to zramować i powiedzieć, słuchajcie, pamiętajcie, że możecie do mnie przyjść po pierwsze z następującymi problemami, nie? Czyli oczekuję, że te problemy umiecie rozwiązać i je zaadresować jakie, a z tymi problemami możecie do mnie przyjść. I teraz druga sprawa, natomiast nawet jak już przyjdziecie z problemem, to oczekuję, że tam będzie pomysł na rozwiązanie. I to jest coś, co się często powtarza w wielu, spotykam to w wielu rozmowach i kursach menedżerskich,
Natomiast kłopotem jest to, że tego się nie egzekwuje. Czyli skoro przychodzi pracownik i mówi, że jest problem, ale nie ma rozwiązania, no to sorry, nie gadam z tobą, dopóki nie przyjdziesz z pomysłem. Dosłownie. No bo tak pokażesz egzekwowanie i tak pokażesz niebycie asystentem. Fajne, podoba mi się. Najbardziej mi się podoba to, żeby określić grupy problemów, z którymi Tak, mogą się zaadresowanie zgłosić ludzie. z którymi, a z którymi nie. Tylko to mają być grupy problemów. Nazwać to, a nie używać stwierdzeń typu z każdym problemem możecie przyjść. Niezłe. I widzę, że jesteś dobry w rekrutacji, jeżeli chodzi o ludzi i badasz fajne rzeczy, których mało kto bada. Czy jesteś w stanie podać takie same analogie do dobierania wspólnika? Jak to zrobić dobrze? Masz na myśli wspólnika, partnera biznesowego? Tak, dokładnie. Jak to twoim zdaniem zrobić dobrze, czy masz jakieś przemyślenia w tym zakresie? Bo widzisz pewnie problemy, jakie mają wspólnicy ze sobą, dlatego próbuję to powiązać. Tak, tylko tutaj trochę mówisz o rzeczy, która jest trochę w niektórych firmach niemożliwa. Bo one powstawały, nie? Ci wspólnicy, one powstawały w zupełnie innych warunkach biznesowych. Nie? Ci wspólnicy się łączyli ze sobą. Oni wtedy nie mieli, to nie był etap, w którym oni mogli się dobierać w idealne pary. Nie? To był etap, w którym biznes wymagał tego, że ty jesteś dobry od finansów, ja jestem dobry od, nie wiem, sprzedaży, ja znajdę klientów, a ty cash flow mi zapewnisz, nie? Albo ty masz kapitał taki, a ja mam know-how takie. Tutaj taki pattern, nie wiem nawet, czy istnieje, bo akurat mam z tyłu głowy firmy, które powstawały w różnych konfiguracjach, biznesowych, na przykład w pandemii, tak? Gdzie byli wspólnicy, tak? Którzy, się połączyli tylko dlatego, że ten miał pomysł, a ten miał kapitał. I te tarcia, czy niedopasowanie wychodzi gdzieś tam w trakcie. Ale wierzę w to, że dałoby się to, tak jak rekrutację zrobić. No dobrze, to podam taki przykład, że są wspólnicy, którzy, widzisz, tylko, to co, rekrutacja na wspólnika? To masz na myśli przy startupie? Niemalże. Mam na myśli to, żeby... Ja wychodzę z takiego założenia, że nie wiem, czy ono jest dobre, że w momencie, w którym myślisz o jakimś biznesie, dzisiaj staram się podchodzić do tego dosyć dojrzale. Myśląc o jakimś biznesie, to myślę sobie, że albo znajdę kogoś, kto będzie dobrany idealnie, albo nie robię tego biznesu, bo nie chcę na zasadzie strzału współpracy z kimś pracować i od tego uzależniać swojej przyszłości. Chcę naprawdę podjąć dobry wybór i widzę, że takie podejście zaczyna być bardzo mocno brane pod uwagę przez ludzi, przy na przykład właśnie doborze wspólnika, niemalże jako rekrutacja i być albo nie być tej firmy. Czy w ogóle ja kupuję pomysł, natomiast zaciekawia mnie to, kto odpowiada na takie ogłoszenie. Oczywiście w cudzysłowie ogłoszenie, czyli do czego zmierzam? Nie, to nie chodzi o ogłoszenie, to chodzi o szukanie w networku i w momencie, w którym pojawi się ktoś taki, dobra, sprawdźmy przez 3 miesiące, kim ty jesteś i jeżeli jesteś tym, kim myślę, że jesteś, albo kim deklarujesz, to zróbmy firmę. Jeżeli nie, to nie. Okej, to rzeczywiście, to będzie bardzo podobnie jak w dobieraniu się w pary, tak? Na pewno wspólne wartości. Bo to na bank, tak? Jeżeli szukamy patternu, to jeżeli się poznajemy biznesowo, to wspólne wartości. Niekoniecznie wspólna branża. Przecież może być wspólnik z innej branży. Więc na pewno wspólne wartości. Druga rzecz to dobór pod kątem takiego charakteru. Ja rozumiem charakter, jeśli chodzi o pojęcie, bycie takim bardziej, czy ktoś jest analityczny, czy ktoś bardziej jest taki, energetyczny, tak? No i tu jest kwestia, czy potrafimy, czy mi to pasuje, nie? Czy mi pasuje to, że człowiek, którego... Bo oczywiście jeszcze jest kwestia, niestety, moich potrzeb, czyli, bo może być tak, że ja pragnę idealnego wspólnika, ale tak naprawdę bardzo potrzebuję know-how, nie wiem, w biznesie X, nie? Z całym szacunkiem, to jest ważniejsze. Czy know-how, czy dobór tego wspólnika, nie? Tutaj muszę wybrać.
Jasne. Bo to też jest, wiesz, Tak, kwestia tak, tego no. typu, tak? Kolejna kwestia, no to, czyli charakter typu, nie wiem, analityk, energetyczny, nie? Czy my się tutaj spasujemy. No kolejna kwestia to historia tego wspólnika. Czyli wiesz, czy on w ogóle kiedykolwiek był wspólnikiem kogoś. Bo to może być ciekawy wątek. Czy on w ogóle wie, co to znaczy być wspólnikiem? Bo ja rozumiem trend. Ja wiem, że wiele osób, które rozpoczyna biznes, nie, na zasadzie, kontynuuje biznes albo chciałoby mieć, wiesz, wspólnika, no to czasami, to tak jak ktoś kupuje firmę, to nabywa z dobrodziejstwem inwentarza to, co tam jest w środku. I jest nawet skazany umowami na trzymanie zarządu przez rok, na trzymanie, tak, jakiegoś dyrektora przez jakiś czas, no nabywasz, inaczej mówiąc, budynek z mieszkańcami, no. Tak. No. Więc... Ale tutaj mówię bardziej o sytuacji, w której zawiązujesz nową, tak na dobrą sprawę, działalność. No tak, tylko że każdy z nas ma jakąś historię. Tak, totalnie. No. I wiesz, jeżeli ja chciałbym poznać historię twoją, tak? Czyli chciałbym twoją historię poznać, na przykład jak ty reagujesz na konflikty, jak ty reagujesz na, podobnie jak w rekrutacji, jakie masz wyniki biznesowe, czyli nawet twarde porównać parametry, tak? Co spowodowało, że masz taki sukces, a co spowodowało, że masz taką porażkę, tak? Okej. Czyli podszedłbyś do tego podobnie. Tak bardzo podobnie. Czy twoim zdaniem przedsiębiorcy trochę maniakalnie szukają obszarów wpływu tam, gdzie ich w rzeczywistości nie mogą fizycznie mieć? Pytam o to, bo ostatnio rozmawiałem z jednym znajomym i stwierdziliśmy, że często przeceniamy swoje poczucie wpływu na obszary, na które ciężko w ogóle mieć jakikolwiek wpływ. Mam wrażenie, że konsultanci mają trochę takie podejście i trochę w to wierzę i sam u siebie trochę walczę z takim podejściem, że myślę, dobra, to mamy wpływ na ten obszar firmy, robiąc to i tamto, a tak się okazuje, że nie do końca tak jest. Trochę na to pytanie dałem odpowiedź wcześniej, kiedy mówiłem o sytuacji, w której przedsiębiorcy stosują różne schematy, nie, które doprowadziły ich do sukcesu. Prawda? I oni wiedzieli, że to, co mówią, to tak ma być i później jak to było wdrażane, no to przynosiło to super efekt, nie? I oni się w tym betonowali, nie? Czyli betonowali. I później jak mają przyjąć jakąkolwiek inną perspektywę, nie? I teraz jak mówisz o tym, to nie powiedziałbym, że maniakalnie, tylko raczej idą w swoje schematy. Czyli jeżeli wiedzą, że ingerencja zawsze w controlling daje taki efekt, nie? No to ingerują w controlling, tak? Jeżeli ingerencja w sprzedaż, czyli dostarczanie leadów, swoim handlowcom, nie? I de facto bycie asystentem przynosi kolejny, udział w rynku, no to będą to robić, nie? Albo jeżeli na przykład wiemy, że jak narzucaliśmy innym, że ma być ten projekt, nieważne, że projektant mówi inaczej, nie? Budynku i siedziby taki i taki, a ja mówię nie, musi być ze skośnym dachem, a projektant mówi, że nie, no to ja wtedy zmieniam projektanta, tak? Więc czy to jest maniakalne? No raczej korzystają ze wzorców, które dały im sukces. I myślę, że to jest raczej naturalne. Właśnie, że będziemy jako przedsiębiorcy bardzo mocno szukać wszędzie poczucia wpływu, bo to nas zbudowało. I to jest też to, od czego ja zacząłem, że ja mam ten temat, że poczucie autonomii, poczucie wpływu. Taki też mój wątek. I czujesz... Wiesz to, że tak jest i że chodzi o to, że to jest naturalne. Że to jest normalne, szczególnie, że mamy dzięki temu sukces. To nas doprowadziło tu, gdzie jesteśmy. To jest... wręcz najpierw sobie za to podziękujmy, ewentualnie, tak, pozwólmy sobie jak się otworzyć na drugą perspektywę, faktycznie, albo jak wzbudzić w sobie ciekawość, nie? I powiedzieć, dobra, to sprawdźmy. Bo w tym też jesteśmy dobrzy. Dobra. Bo ja też nie wiem, co miałeś na myśli, mówiąc, wpływ, nie? Chodzi mi o to, że mówiąc wpływ, miałem na myśli to, że myślę, że niektóre rzeczy, które chyba już właśnie, tak jak mówisz, z rozpędu, jako ludzie, którzy gdzieś tam szukają wpływu, myślimy o tym, że dobra, to że przykładowo,
chodzi mi na przykład o psychikę innych ludzi. Czujemy, że dobra, to zaprojektujemy tak firmę, żeby wszyscy, nie wiem, czuli się dobrze i tak dalej, nie? To jest niemożliwe, nie? Okay, ale taki pomysł, no. Tak, ale taki pomysł, nie? I takich pomysłów powstaje, zgaduję, że dosyć dużo, bo ja w swojej głowie to widzę, że czasem powstają pomysły, żeby zrobić coś, co jest bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. I stąd myślę sobie o takiej trochę, dlatego użyłem słowa maniakalne, nie? Że rzeczywiście to jest takie poszukiwanie. Ale nie, no fair enough. Bardzo, bardzo wystarczająco mi na to odpowiedziałeś, że to jest rzeczywiście normalne z rozpędu. Nie patrzyłem pod tym kątem. No, natomiast tu się może pojawić jeszcze coś takiego, że pytanie, czy wyciągam wnioski. Jeżeli chcę na przykład stworzyć tą umowną firmę, gdzie się wszyscy kochamy i jest mlekiem, pytanie, jak ja reaguję, kiedy coś się zmienia, albo jak ja reaguję, kiedy coś jest nie tak. Okay. Jeżeli wyciągam wnioski i wdrażam zmianę, to jest naprawdę okej. Okay. Bo to jest kwestia tego, czy ja potrafię zareagować, a czy ja naprawdę maniakalnie patrzę na ślepo i dążę na ślepo po władzę na przykład, no bo tu mi się odpala jeszcze kwestia, wiesz, dążenia do władzy, nie? Że ja chcę mieć na wszystko wpływ i macie mnie słuchać, a jak nie słuchacie, to kupię telewizję, kupię radio, kupię... i będziecie mnie słuchać. Będziecie mnie słuchać, więc to nie tędy droga. Tak. Nie. Jeżeli o tym mówiłeś, to nie o tym się wypowiadałem. To trochę mi to przypomina to, co mówisz, do tego, że dążymy do prawdy, ale do niej nigdy nie dojdziemy, ale to dążenie jest i rzeczywiście tweakowanie jest wystarczająco dobre. Ty, Cyprian, się na co dzień zajmujesz nawykami, tak? Dobrymi, złymi, ale po prostu nawykami, bez etykietowania. Jak w takim razie... Czy masz jakiś taki framework, żeby nadać sobie właśnie jakąś taką refleksję, bo mówisz często o tym, że nawyki albo ci pomagają, albo ci przeszkadzają, tak? I pytanie, jak się uwrażliwić na to, żeby zacząć zwracać na to uwagę, które przekonania, nawyki... mogą mnie wspierać, a które na przykład mogą mnie ograniczać. No? Jak to się Wiesz, przede wszystkim jest kwestia, czy potrafisz zauważyć, że to, co robisz, jest nawykowe. Okay. No bo to jest, znowu, zaczynamy od tego, czy ty to widzisz. Bo ta samoświadomość polega na tym, czy ty zauważasz to. Czy potrafisz czy potrafisz to nazwać. Okay. Czy jaką masz z tego korzyść. I teraz, no bo z nawyku masz zawsze jakąś korzyść. Nieważne, czy on cię ogranicza, czy wspiera. Jasne. No bo pozytywna, jeżeli ja prokrastynuję, no to jaką mam korzyść? Czuję się dobrze. Czuję się dobrze, zyskuję więcej spokoju, zyskuję więcej czasu. Ładuję baterię. Tak, no ja prokrastynuję, no i z tego mam potężną korzyść. To, że mnie to tam może ograniczać, później to się później będę martwił, nie? Teraz zyskuję na tu i teraz uzyskuję to, że ten. Więc dobre samopoczucie. Tak, na przykład i ten spokój taki, no jest jakiś. Spokój i stres jednocześnie. No nie, bo jak prokrastynuję, to ja na ten moment, kiedy prokrastynuję, mam ulgę. Tak, jest ulga. Tak. Ach, dobrze, nie? I wtedy to jest okej. Więc zauważyć, potrafić nazwać, sprawdzić, gdzie mam korzyści, no bo to znowu rachunek wyników. Gdzie ja mam korzyści, co to są za korzyści i jakie są tego koszty. Nie? I tu nadal twierdzę, że im więcej korzyści, im mniej kosztów, tym bardzo ciężko zmienić nawyk. Nie? To tak po ludzku. No bo jeżeli ja mam korzyści z prokrastynacji, oczywiście deklaratywnie chcę walczyć z prokrastynacją, jak to mówiłeś, nie? Czyli chcę pracować z prokrastynacją, ale tak naprawdę, umówmy się, jest mi dobrze w tym, no to nic na siłę, nie? To znaczy, no po prostu to jest coś, co nie zrobisz, bo wrócisz do tego nawyku bardzo szybko. Kłopot z nawykami jeszcze jest taki, że byłeś bardzo konsekwentny w tworzeniu obecnych nawyków, nie? Czyli one były bardzo regularnie robione, powtarzane, no byłeś bardzo zdyscyplinowany, żeby to robić. Dlatego w neurobiologii czy w neurologii jest tak, że żeby w ogóle powstał nawyk, on jest utożsamiany z połączeniem neuronalnym, nowym połączeniem neuronalnym w mózgu, czyli tam, gdzie powstają nowe połączenia w mózgu neuronalne, jest to utożsamiane z nową umiejętnością, kompetencją lub nawykiem. W zależności czego dotyczy. No i żeby powstało nowe połączenie neuronalne, tam naukowcy się wypowiadają różnie, 20 dni, 30 dni, no przyjmuje się, że miesiąc codziennych powtórek. Czy jak codziennie będziesz powtarzał jakąś czynność, to ona ci się stanie nawykiem. No ale, jest jedno ale. To, że się powstał nowy nawyk, to nie oznacza, że stary znika. I tutaj jest taka ciekawostka, że pytanie jest, jak zastąpić stary nawyk nowym. Bo ludzie myślą, że jak powstaje nowy nawyk, typu, nie wiem, przestanę palić papierosy, to twój mózg nie zapomina, że paliłeś. Hello, tam ten nawyk dalej jest.
To nie jest tak, że ty nie masz tam tego nawyku, albo że on w magiczny sposób znika. Mhm. Więc jeżeli miałeś nawyk prokrastynowania, no to ten nawyk dalej będzie. A że się nauczyłeś nie prokrastynować, na przykład tymi trikami, co dzisiaj rozmawialiśmy, no to cudownie, tak? Czyli powstał nowy nawyk nieprokrastynowania. Tamten nawyk dalej jest. Tylko ty dokonujesz wyboru, z którego masz większe korzyści, tak? Który będziesz. Ale poprzedni jest dalej. Okej. I przed tym zawsze przestrzegam, bo ktoś, kto myśli... Tutaj polecam ciekawą książkę Charles Duhigg, Siła nawyku. To jest świetnie jest wyjaśnione. W jaki sposób właśnie, po pierwsze jest wyjaśnione, że stare nawyki nie znikają, a po drugie, jak stworzyć sobie również ten taki bodziec właśnie tej korzyści, no bo bez tego bodźca, żebyś miał, notabene te korzyści muszą być jeszcze większe, żeby chcieć korzystać z tego nowego nawyku. No dobra, a czy nie chcę, żebyś to labelował, bo nie wiem, czy to będzie dobre. Z drugiej strony nie wiem, jak inaczej zadać to pytanie, czy lepiej jest właśnie zastępować stary nawyk nowym i go przekształcać? Da się w ogóle... Dlatego właśnie w tej książce fajne są przykłady na podstawie różnych organizacji, nie? Że jak zmiana jednego małego nawyku spowodowała różne tam impakty na różne rzeczy. Nie? I teraz, to drugą książkę, którą mogę polecić, to jest Atomowe nawyki, tylko to jest też chyba dosyć znana pozycja. Tak. Natomiast, ale do czego zmierzam? Notabene, Atomowe nawyki powstały na bazie Charlesa Duhigga, bo ten autor, który tam pokazuje swoją historię w atomowych nawykach, wcześniej przeczytał Siłę nawyku. Dobra. I to jest jeden z elementów. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli pracownicy postępują w jakiś sposób, to znaczy, że najprawdopodobniej po pierwsze robili to dosyć regularnie, przynosiło to jakiś efekt, tak? Ja na to się zgadzałem jako szef, no i teraz moją rolą jest, jak wprowadzić u pracowników nowy nawyk. No to na poziomie behawioralnym, to tu musi powstać, nie wiem, nawyk wypełniania CRM-u, tak? Handlowcy bardzo nie lubią wypełniać CRM-u, tak mówi, tak się wiadomo. Tak jest prawo. Spotyka i tak jest prawo. Tak jest prawo natury. Więc teraz pytanie jest takie, no to żeby uruchomić nawyk u takiego handlowca wypełniania CRM-u, no to wymagana jest duże twoje zaangażowanie, tak? Z egzekwowaniem, rozmową, wyjaśnianiem, mówieniem, tak, proszeniem, tępieniem niewypełniania, reagowaniem, kiedy nie wypełnia, tak, żeby mu weszło to w krew, że to jest pokazanie mu tak zwanej nieuchronności. Słowo nieuchronność jest kluczem, bo jak pokażesz pracownikowi uchronność, no to mamy problem. Czyli, że jeżeli pokażesz pracownikowi, że on może nie wypełniać CRM-u, no to wiadomo, że wróci do niewypełniania. Okej, i ze sobą też warto mieć twoim zdaniem taki radykalny dialog, że tak powiem, bo wiesz co, ja trochę mam tak w niektórych rzeczach, ale w niektórych mam trochę inny. Wiesz co, radykalny pewnie tak, natomiast nadal warto mieć z tego korzyści. Bez benefitów nie wyobrażam sobie zmiany nawyku. Tam musi być benefit. No tak, tylko jeżeli benefit mamy oddalony bardzo mocno w czasie i go nie to widzimy pytanie, teraz, jaki masz, nie? tak, to pytanie, jaki masz benefit teraz, czyli na przykład, nie wiem, benefitem teraz może być to, fajnie pracuję nad zdyscyplinowaniem na przykład, dobra. Albo wiesz, to, że benefit finalny z CRM-u będzie za rok, to ja to zdaję sobie sprawę. Natomiast benefitem tym na bieżąco może być to, że ale fajnie ćwiczę na przykład dyscyplinę, jeżeli mi zależało na dyscyplinie. Pytanie, na czym ci zależy? A jak to jest... Jak zlokalizować właśnie jakieś przekonanie? Bo to nigdy nie jest prawda, to w sensie nie znamy prawdy. Znaczy przekonanie wynika z twoich doświadczeń. Tak? I jak zlokalizować takie, które nam nie służy? Po prostu szeregiem właśnie pytań? Co ono sprawia? To znaczy, wiesz... Zgaduję, nie? To jest ciekawy wątek a propos w ogóle przekonań, bo przekonania powstały w wyniku doświadczeń. I teraz pytanie, czy przekonanie na zasadzie klienci nie kupują drogich samochodów, jest przekonaniem, które cię wspiera, czy cię ogranicza? No, przede wszystkim ono cię bardzo wspiera. Na przykład w tym, żeby nie wysilać się,
tak? I na przykład nie badać potrzeb klientów. Żeby się nie wysilać i do nich nie dzwonić. Okay. Żeby dali ci spokój, to cię w tym wspiera. Masz komfort. I jednocześnie potwierdzenie przekonania, które będzie brzmiało, a nie mówiłem, że nie kupują drogich samochodów. Okej, dobra. A w czym cię ogranicza? No w tym, że szef się czepia ciebie, nie osiągasz wyników, znowu cię cisną o wynik, ty nie mówisz, no ale tak się nie da, bo przecież zobacz, jaki jest rynek, ty nie rozumiesz, nie? Zobacz, w naszym regionie to kupują tylko, rowery, nie? I to są właśnie pytanie, co to znaczy mnie ogranicza? Bo niestety przekonania są takie mocne, nie? Bo wynikają z doświadczenia, są takim mocnym elementem twojego modelu myślowego, że przekonanie, czyli po pierwsze wynikające z twoich doświadczeń, więc prawdziwe. Przekonania są zawsze prawdziwe, bo dotyczą ciebie i twojego doświadczenia. Więc one są prawdziwe. I ty je zawsze udowodnisz. Tak, to wierzę, że da się to udowodnić. Więc teraz pytanie, co to znaczy, że one mnie ograniczają, nie? Bo strefa komfortu, w której jestem i w której wychodzi na moje, a to jest strefa komfortu, no powoduje, że będę robił tak, jak moje przekonanie mi mówi. I skoro pytasz, jak to zmienić, no to znowu wracam do autorefleksji. Czy ja jestem autorefleksyjny? Czy ja rzeczywiście chcę te KPI osiągać? Tak? Czy kiedykolwiek spotkałem się z klientem, który kupił drogi samochód? Czy ja kiedykolwiek spotkałem sytuację, w której było inaczej niż myślę, że jest? Czy może znam kogoś, kto ma inaczej niż ja? Więc tylko, że to są pytania dla ludzi refleksyjnych. Czyli bez refleksji i bez samoświadomości nie dowiesz się, które przekonanie ciebie ogranicza, a które nie. Czy można w takim razie to uprościć w taki sposób, jeżeli chodzi o schemat, że w momencie, w którym mamy jakieś przekonanie, to zadajemy sobie pytanie, dobra, co moglibyśmy zrobić, gdyby to przekonanie było na przykład odwrotne? No, to jest jedna z metod, żeby sobie odwracać. Tylko ja tu będę, to też chcę wyjaśnić, a propos tej braku refleksyjności. Często spotykam handlowców, którym jest dobrze z tymi przekonaniami, które mają. To domyślam się, że w większości ludzi dla jest mnie dobrze w ogóle. Dobrze jest tym. I te przekonania, które jeszcze padają na taki, żyzny grunt, w którym jest, bardzo dużo przykładów z ich życia, z ich doświadczeń biznesowych, że jest jak jest, to to tylko autorefleksja i uwaga, tylko samoświadomość spowoduje, że oni w ogóle będą chcieli cokolwiek ze sobą zrobić, bo to jest zbyt niewygodne, zbyt kosztowne, czyli kosztuje to dużo wysiłku, żeby zmienić przekonanie. To jest po prostu zwyczajnie niewygodne. Więc dla osób refleksyjnych tak, dla osób, które nie chcą i one czasami nawet sobie nie zdają sprawy z tego, bo zwyczajnie nie chcą tego zmieniać. Nie? Dlatego ja lubię, to raczej bym zadał sobie pytanie na początku, czy oprócz tych przeciwnych przekonań, co ja w ogóle chcę z tym zrobić i czy ja w ogóle to chcę. Bo na przykład widzę kolegę, bo to jest ciekawy wątek, widzę kolegę, który sprzedaje 200 sztuk. Ja sprzedaję tylko 30. I teraz kwestia jest taka, co ja chcę z tym zrobić? Czy chcę sprzedawać 200 sztuk, nie? Tak jak kolega. Czy 250. No nie. Bo może inaczej. Zostawmy na razie to samo. Jasne. Nie? Czyli czy ja chcę mu dorównać, ale żeby mu dorównać, to będę musiał coś zmienić u siebie. Tak. Najprawdopodobniej mindset, czyli przekonania, nastawienie. Tak? I teraz pytanie, co... A w zasadzie to wielu mówi, nie ma sensu, tak? I ja spotykam takich handlowców. Spotykam handlowców, którzy właśnie nie chcą ze sobą pracować, którzy nie mają, tu bardzo nad tym ubolewam. Ja sobie życzę handlowców i taki apel, którzy naprawdę chcą ze sobą pracować, nie? Bo ja naprawdę mam na swojej ścieżce bardzo dużo handlowców, którzy nie chcą, albo tylko deklarują, że chcą. Właśnie na poziomie deklaratywnym, którzy się mówią, że ja chcę coś, a jak dochodzi co do czego, to nie ma sensu, to nie zadziała, po co to klient jest do bani, to przerzucanie na klienta wszystko, straszne. Na szczęście u menadżerów jest inaczej. Cyprian, jaka jest taka umiejętność, którą ty chciałbyś posiąść, a czujesz, że jeszcze jej nie masz, albo nad nią pracujesz u siebie? To mocne pytanie.
Okej. Chciałbym mieć taką umiejętność, tylko to nad nią nie pracuję, bo jeszcze nie wiem jak. Chciałbym mieć taką umiejętność takiego wpływu, ja wiem z czego to wynika, takiego wpływu na drugiego człowieka, żeby ten chciał po prostu zwyczajnie sprawdzić, przetestować. Nie chodzi o to, żeby on się zmieniał. Po prostu, żeby chciał, no nie lubię słowa spróbować, ale no dobra, spróbować, tak? Czyli chciałbym mieć umiejętność, w której ktoś po drugiej stronie, na przykład biurka czy fotela, nie, chciał sprawdzić, chciał przetestować z ciekawością, czyli, a tu już nad tym to pracuję, nad uruchamianiem postawy ciekawości. Bo to mniej więcej do tego zmierza. Czyli uruchamianie w ludziach postawy otwartości i ciekawości. Bardzo, bardzo się z tym utożsamiam, bo ostatnio właśnie o tym myślałem i chciałem się zapytać ciebie, jak to robić, ale... Wiesz co, z postawą ciekawości trochę lepiej niż z postawą, żeby oni chcieli to testować. Właśnie, a to chcieli testować jest dla mnie też istotniejsze. Dla mnie też. I to jest ten... Dlatego, znaczy moje dzisiejsze sprawdzenia i testy polegają bardziej na tym, co was powstrzymuje, żeby testować. Czyli uwielbiam pytanie, co was powstrzymuje, czego się obawiacie. Fajne. I to jest coś, nad czym pracuję teraz bardzo mocno, czyli żeby wyłonić blokady, czyli inaczej mówiąc, dotrzeć do przekonań, które to blokują. Super. To ciekawe to jest, bo bardzo podobne pytania sobie pod tym napisałem właśnie, jak to mniej więcej wywołać, bo próbowałem nad tym już myśleć mocniej. Dobra. Ciśnięcie i równowaga. Bo tak, dużo pracujesz, nie? Mhm. I dużo pracowałeś też na etacie i dużo pracowałeś też w każdym jakby miejscu, ale wierzę w coś takiego, że da się cisnąć tak bardzo mocno, ale że to może być pobudzające energetycznie, a nie wyczerpujące i dążące do tego, żeby człowiek się wypalał. Nie? I to są takie dwa bieguny i mam taką hipotezę, że to, żeby się nie wypalać, no to wystarczy, oczywiście to jest trudne, robić to, w co właśnie się chce, w co się wierzy, z takim właśnie przekonaniem i wtedy można cisnąć i wtedy to tak bardzo nie przeszkadza. Czy zgadzasz się z tym? Czy polemizowałbyś? Czy masz jakiś inny jeszcze odpowiedź na to? Tu polecę twardym wskaźnikiem, czyli kosztem uzyskania przychodu. Okay. Bo to jest bardziej odpowiedź na pytanie, jaki jest koszt uzyskania przychodu. Bo jeżeli nawet coś lubię i to daje mi fan, a jednocześnie moje ciało jest wyczerpane, nie, no to bo sobie nie pozwalam na odpoczynek. Mówię teraz o fizjologicznym odpoczynku. Dobra. To teraz jest kwestia właśnie, jaki jest wynik tego kosztu uzyskania przychodu, prawda? Więc rzeczywiście, gdybym miał generalizować, to ja się z tym zgadzam. Natomiast gdyby się temu przyglądnąć, no to jest kwestia taka, na co sobie pozwalasz. Czyli na przykład, czy rzeczywiście jak odpoczywasz, to naprawdę odpoczywasz, jadąc sobie w góry, nie wiem, jeździć na rowerze i tak dalej. Ja zacząłem od tego, że resetowałem się w samochodzie poprzez słuchanie muzyki takiej, którą lubię, czy książek, czy podcastów i tak dalej. Kolejną rzeczą, na którą sobie zacząłem pozwalać, to świadome robienie nic. Czyli robienie nic. I do tego zachęcam każdego. A to bardzo trudno wytrzymać, szczególnie jak mam wypełniony kalendarz. Kolejna kwestia to jest pozwolenie sobie na przykład na jakiś wyjazd. Dobra, posłużę się taką metaforą, nie wiem, nawet w inną strefę czasową, żeby się zresetować głowę, ale zostawmy inną strefę czasową. Chodzi po prostu o wyjazd typu, nie wiem, tydzień, 2 tygodnie, weekend, który jest wcześniej zaplanowany w rozumieniu, że wtedy mam czas na wypoczynek, tak? Na przykład, nie wiem, 2 razy w roku, 3 razy w roku, 5 razy w roku, 10 razy w roku. Tak, żeby to było świadomie robione, tak? W tym przypadku. I oczywiście, żeby podczas tego wyjazdu nie pracować. Nie? Taki trochę detoks, nie? I nie próbowałem jeszcze i nie sprawdzałem, jak działa detoks tego device'ów wszystkich, czyli też sociali, wiesz, i tych wszystkich urządzeń. Tego nie testowałem. Myślę, że byłoby to chyba dla mnie najtrudniejsze.
żeby się od tego odłączyć. Natomiast na pewno testuję rower, na pewno testuję wyjazdy i na pewno testuję robienie nic. Okej. I tylko to jest podejście takie holistyczne w momencie, w którym patrzysz na to. Dobra, inaczej zadam pytanie. Czy da się cisnąć po 12 godzin dziennie przez kilka lat w taki sposób, żeby właśnie się nie wypalić? Wiele osób, czy się nie da? Wiele osób mi powtarzało, że skąd masz tą energię? Ja tutaj specjalnie nie odpowiadam wprost, bo to jest sprawa też indywidualna, energetyczna. Dla kogoś, bo ty mówisz, wiesz, ciśnięcie 12 godzin, ciśnięcie 7 godzin, nie? Znam ludzi, dla których ciśnięcie 2 godziny to jest wysiłek, nie? Po którym umierają, albo są wycieńczeni i potrzebują, wiesz, i potrzebują wypoczynku kolejne 3 tygodnie. Nawet, dobra, się śmieję, że właśnie tego nigdy nie pojmowałem, że jak można pracować tylko 3 dni w tygodniu, a resztę mieć ale dzisiaj widzę, że to miało nawet jakiś sens, jak to było świadome. Natomiast to jest właśnie kwestia energetyczna. Ja mam dosyć, na szczęście, dużą energię wewnętrzną, więc dla mnie te przykładowo szkolenie do 15 i od 16 na przykład do 20 sesje, to jest coś takiego, co mogę robić pod rząd, nie wiem, 3 dni, 4 dni i wtedy sobie robię 1 dzień dodatkowy wolnego. Jeżeli miałbym cały dzień robić sesje z klientami, no to już sobie obliczyłem, że wytrzymam 10 klientów maksymalnie, ale optymalnie będzie 8. Więc idąc trochę tym, na ile znam siebie, ale znam terapeutów, którzy oni mają tylko 3 klientów dziennie, rozumiem to, i oni sobie pracują tylko 2 dni w tygodniu, też to rozumiem, być może tyle potrzebują. Nie? Więc wiesz, myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna, fizjologiczna też. Natomiast, bo nie chcę tu generalizować, że macie cisnąć 12 godzin. Jasne. Natomiast na pewno biologia odgrywa bardzo dużą rolę. Dobra, a czy to jest też percepcyjne w pewien swój sposób? Jakiś czas temu widziałem dosyć ciekawą informację, którą zacząłem eksplorować, że to, ile energii wykorzystamy na daną rzecz, jest zależne od tego, jaką my mamy percepcję, ile energii potrzebujemy na tą rzecz. Nie? I w momencie, w którym ty czujesz, że coś jest dla ciebie proste, oczywiście to idzie z doświadczeniem, nie wiem, z twoją umiejętnością, czy to robisz już na nieświadomce, że masz kompetencję bardzo wysoką w tej danej rzeczy. Przykład prowadzenia samochodu, tak? Dzisiaj nie pożytkujesz na to energii, ale na samym początku było to mocno paliwożerne. I teraz, czy wiesz, można to zrobić w taki sposób, że zwykłą zmianą mentalną właśnie użytkować mniej energii na to samo? Wiesz co, pewnie tak. Wiesz, jeżeli osoba, która prowadzi higieniczny tryb życia, która dba o swoje ciało w kontekście i ćwiczeń, i jedzenia, która dba o swój mental, bo mental to też ciało, która ma tą higienę, podkreślam, higienę, tak, zachowaną, i do tego jeszcze trzeba dołożyć wiek, bo biologii nie oszukasz, tak? Ja biorę to teraz bardzo pod uwagę, że pewnie jeszcze mając te 20 lat miałem inną energię, dzisiaj mając te 49 mam inną energię. Oczywiście w porównaniu do moich rówieśników to pewnie mam nadal dużą, natomiast z tego zawsze śmieję, że mówię, Jezus, skąd ty to bierzesz, nie? Wiesz, ludzie są wykończeni, wiesz, po 15 minutach, wiesz, rozmowy telefonicznej, a co dopiero wiesz, takiego zasuwu. Także na przykład tak, wiem, że ja się czasami forsuję. Gdybym miał powiedzieć tak trochę autorefleksyjnie, to ja się czasami przeforsowuję. Szczególnie, że na przykład nie dbam o higienę i to nadal mi się pojawia, że przejeżdżam z miasta do miasta, nie robiąc sobie na przykład dnia przestoju. Bo chodzi o to, że wiesz, kończę zajęcia, jadę, na drugi dzień mam znowu zajęcia. Wiesz, to biologia, to już wiesz, to już zostawmy, bo to już jest wbrew sobie. To jest forsowanie siebie. I to mi się zdarza. Okej, dobra. Czuję, że... Bo ja tak miałem na przykład z nagrywaniem. To Łukasz Gągała mi przystawił w mózgu. To było pyk, że na samym początku myślałem sobie, kurde, nie da się przez 2 godziny rozmawiać, nie?
on mnie zajechał, szczerze mówiąc, na odcinku, a to przecież on dawał dużo większy wysiłek niż ja, nie? Bo ja sobie tutaj tam siedzę, zadam pytania, a to on mówił i mnie zajechał. I wtedy sobie stwierdziłem, i wtedy coś mi się przestawiło, nie? I dlatego właśnie pytam, bo widzę, że to może być mentalne, ale tak, są granice, tak jak mówisz. Są granice fizyki po prostu. Są granice fizyki i też tego nie oszukajmy, tak? Spodobało mi się to, co powiedziałeś, że pewnie tam proporcja energii, tak, do koncentracji na tym, fokusie na tym. Ciekawe. Tak, tego ile percepcyjnie ty uważasz, że ci zajmie to kwantum energii i że to jest prawdą, nie? Wiesz, tak samo jak wydaje mi się intuicyjnie, że to może być podobna zasada jak chunkowanie rzeczy, łączenie w większe, wiesz, zasoby pamięciowe, nie? Jeżeli chcesz coś zapamiętać, a mamy 5 plus minus 2 kubły, nie? No to numer telefonu możemy zapamiętać trójkami na przykład i tak dalej, nie? I tutaj czuję, że to te efekty pamięciowe, tak. Czujesz to. Spoko. Powiedz mi, Cyprian, czy wspominałeś o tym, ale chciałbym się dowiedzieć, jaki to jest chociaż kurczę, no chyba odpowiedziałaś mi na to. Nie wiem, czy na tyle wprost. Jaki byłby klient, któremu ty dzisiaj byś powiedział, że nie będziesz z nim pracował? Ale w sumie rozmawialiśmy o tym i nawet doszliśmy do tego, że nawet z tym, którym nie chciałbyś pracować. To bym pracował, bo chodziło o ten switch na tą konwersję na pracę indywidualną i zajęcie się źródłem problemu, celowanym działaniem. To jest, bardziej to było. Dobra, to mi siadło. Ukrywanie przed samym sobą, kim jesteśmy. O tym usłyszałem gdzieś od ciebie, chyba w rozmowie u Oskara, tak mi się wydaje. U Oskara, tak? Tak. I trochę dało mi to do myślenia, ale zastanawiam się, co to znaczy ukrywanie przed samym sobą, kim jesteśmy i jakbyś mógł troszeczkę to rozwinąć. Jasne, to trochę tutaj jest to element autentyczności. Czyli na ile ja chcę być sobą, a na ile chcę w coś grać. Czyli na przykład zakładać te maski. Bo pytanie, czy ja jestem w stanie sam przed sobą powiedzieć, czy przyznać się czyli na ile jestem właśnie w tej prawdzie przed sobą. Czyli tak, jest mi z tym źle. Czyli nie karcę siebie za to, nie krytykuję siebie za to, czyli przestaję robić takie rzeczy na zasadzie, no nie powinieneś tak, Cyprian, robić, ty musisz teraz coś z tym zrobić, nie powinieneś się bać, nie powinieneś czegoś tam, nie? Dobra, czyli żebyś, wiesz, był sam przed sobą, tak, bo to jest kwestia, kim jestem dla samego siebie, tak, czyli też, co jest też moje, co nie jest moje, czy ja rzeczywiście potrafię powiedzieć samemu sobie, na przykład być dla siebie łagodnym, a nie surowym. Czy ja potrafię być dla siebie dobrym? Czy ja potrafię docenić siebie? Czy ja potrafię sobie podziękować za coś? Bo to jest a propos autentyczności. Nie tylko, czy ja potrafię siebie za coś skrytykować. Czyli tak jak ja to rozumiem między wierszami, to jest coś takiego, że dialog, w sensie akceptacja siebie i po prostu zmiana w tym kierunku, w którym chcemy, małymi krokami, a niekoniecznie mówienie sobie, o ty jesteś debil, nie? Co ty zrobiłeś, szczególnie, nie? że to są najczęściej słowa, które kiedyś usłyszeliśmy w swoim kierunku lub w swoim otoczeniu. Okej. Rozumiem. Cyprian, czego z twojej perspektywy ludzie poszukują najbardziej? No to już jest filozoficzne pytanie. Tak. No to już jest filozoficzne pytanie. Okej. To, co daje największe wzruszenie u człowieka drugiego, to właśnie przyjęcie tego, jakim on jest. Czyli ludzie poszukują tego, żeby zobacz, tu jestem, bycie zauważonym, bycie zaakceptowanym, bycie przyjętym. Jeżeli miałbym to tak, jak słyszę to pytanie, no to jest to. I bez względu na to, czy mówimy teraz o menadżerze, specjaliście, partnerze, partnerce, dziecku i tak dalej.
Fajne, bardzo mi się to podoba. I to może być bardzo przydatne w ogóle w biznesie cały czas, nie tylko w biznesie, w ogóle w życiu i w zauważeniu drugiego człowieka. Nie? Fajne. Bardzo, bardzo mi się podoba. Czy twoim zdaniem da się być trochę skończonym w budowie samego siebie? Tak samo jak, wiesz, dążymy do czegoś, dążymy do zbudowania tego biznesu, dążymy do, nie wiem, emerytury, tak jak w przypadku na przykład twojego taty. Czy da się w pewnym momencie dojść do takiego momentu, o dobra, zbudowałem się, teraz będę tylko przeżywał. Tak, właśnie pytanie, co znaczy się buduje, bo się buduje całe życie i to jest tak, że praca ze sobą to jest praca do śmierci. Więc praca ze sobą, jeżeli podejmujesz decyzję pracy ze sobą, to jest praca do śmierci, natomiast byłoby oczywiście ciekawe, kiedy podejmiesz decyzję, dobra, tyle mi wystarczy, it's enough. Bo to jest właśnie ciekawe, nie? No. Pytanie, na ile jesteś gotowy powiedzieć, dobra, tyle jest dla mnie wystarczająco. To jest dla mnie wystarczające. Jestem wystarczający. Nie muszę być the best of, nie? No właśnie trochę mówi o tym stoicyzm. Michał Barczak o tym mówił, dlatego też mi przyszło w ogóle do głowy to pytanie, czy da się skończyć. Czyli to powinna być po prostu decyzja, tak? Decyzja, czy to mi wystarczy, czy to jest dla mnie wystarczające. W ogóle lubię słowo wystarczające, że jestem wystarczającym tatą, menadżerem. Nie muszę być tym super najlepszym, bo ta rywalizacja jest wykończająca czasami. Pytanie, czy ta rywalizacja jest dlatego, że ją kocham, lubię, na przykład, czy na przykład, no weźmy sobie rywalizację ze sobą samym, tak? Czy to jest coś, co mnie napędza, lubię i to jest w porządku i zgodne ze mną, to świetnie. Czy rzeczywiście jest taki moment, w którym na przykład są obszary, w których już jestem zmęczony rywalizacją, nie chcę rywalizować, enough. Wystarczy, nie? Enough. Okej. Jaka umiejętność twoim zdaniem, nie wiem, wiedza, cokolwiek, framework, musiałby być nagle trochę wdrukowany w ludzi jako w społeczeństwo? Mówię trochę globalnie, patrząc już trochę z góry, żebyśmy trochę jako gatunek zrobili kolejny skok, co by twoim zdaniem było zadowalające, jeżeli chodzi o kolejny krok, bo my jesteśmy w takim momencie, moim zdaniem trochę historycznym, chociaż każde czasy są wyjątkowe i każde pokolenie jest wyjątkowe i każde jest na swój sposób, ale wydaje mi się, że czasy są, no tak, no to każde czasy są najdziwniejsze do tej pory, tak? I pewnie z perspektywy naszych rodziców, dziadków i tak dalej też. Jest takie chińskie przysłowie, chyba chińskie, że obyś żył w ciekawych czasach. No, w zasadzie to jest przekleństwo. No i żyjemy trochę w tych ciekawych czasach. Tak. Czego ty byś sobie życzył, żeby ludzie się, jaką umiejętność posiedli? Słuchali całość. siebie nawzajem, ale przede wszystkim przy tej polaryzacji społeczeństwa, jaka teraz występuje, to żeby była raczej właśnie przyjmowanie, czyli akceptacja drugiej strony, nawet przy różnych poglądach. Tego bardzo mi brakuje, bo polaryzacja jest w tej chwili wszędzie. Tak, to się zgadzam. Czy budowanie siebie i w ogóle, nie wiem, zmiana w oparciu o fakty, a nie opinie, to jest jedna z lepszych strategii? Czy może właśnie nie? Czy czasem, wiesz, budowanie w sobie takich przekonań, które wiemy, że są nieprawdziwe, ale nam służą, też może być dobrą strategią. Tylko mamy już mechanizmy obronne, które w sobie kształtujemy i one nas chronią, więc to już wystarczy. Kłopot z opiniami jest taki, że jeżeli kształtujesz swoją rzeczywistość na podstawie różnych opinii, to kształtujesz swoją rzeczywistość, która nie jest twoją rzeczywistością, na podstawie filtrów, czyli projekcji innych ludzi. No i to, czyli to nie są twoje, tylko czyjeś, więc to jest ten kłopot, nie? Na zasadzie, wiesz, jaki ja jestem, co ja robię, co ja chcę robić, kim ja jestem. Tu w zasadzie zahaczamy o tożsamość. Więc tak, na podstawie faktów. Zresztą tak samo jest w zarządzaniu. Mów o faktach, bez ocen. Nie mów o opiniach, nie, to jest mocne. Nie? Zresztą nasz język jest, w ogóle różne języki są przesycone opiniami albo ocenami. A jak ty uczysz menedżerów, żeby odróżniali tą fikcję od faktów? No, to już lingwistycznie, tak? Czyli to jest bardziej kwestia już
konkretnych ćwiczeń przeinaczania czy przekształcania opinii na fakty, tak? No bo opinią może być to, że wiesz co, coś jest, wiesz co, uważam, że na przykład to mieszkanie jest drogie, tak? A faktem jest, to mieszkanie kosztuje 3,5 miliona złotych. Okay. Więc jeżeli mówimy, to mówię o takim przekształcaniu, tak? Czyli pracownik mówi, no ten klient, nie wiem, był agresywny i miał pretensje nie? Zamiast powiedzieć, ten klient powiedział mi, że. Okay. Zacytować. To już jeżeli, to w ten sposób. Okej, czyli szukanie w sensie bez kwantu właśnie nazywania danej rzeczy przez swoje filtry. Dlatego, że to są duże pole jest do interpretacji, tak? No bo ja nie wiem, co to znaczy tanie dla ciebie albo drogie dla ciebie. To jest coś, to jest bardzo szerokie. Czy uważasz, że to jest trochę kontrowersyjny temat, zwłaszcza ostatnio, jeżeli chodzi o taką, powiedzmy wprost, kulturę zapierdolu, ale pod kątem takim nie żeby robić dla samego robienia, tylko mam wrażenie, nie wiem, czy rozmawiam z różnymi ludźmi na ten temat i wydaje się ostatnio przynajmniej i coraz więcej jest takich głosów, nie wiem jak, są dwie strony barykady. Jedni mówią, że my w Europie jesteśmy za wygodni, bo wymyśliliśmy sobie mit tego, że nie trzeba ciężko pracować, żeby utrzymać gospodarkę na odpowiednim poziomie. Drugi, Stany Zjednoczone. Tak, jest też drugi biegun. I teraz pytanie, co ty o tym myślisz? Czy my jesteśmy w stanie być konkurencyjni jako gospodarka, patrząc właśnie na Europę w naszym modelu, który dzisiaj wypracowujemy? Czy idziemy w dobrą stronę? Każda skrajność jest kiepska i tak, tu ocenię to. Uważam, że skrajności są kiepskie, zarówno ta amerykańska, jak i ta europejska, czyli socjalizm w Europie i brutalny kapitalizm w Stanach Zjednoczonych bez prawa, bez różnych praw. Więc ten zawsze to po środku byłoby idealnie, tak? Znaczy nawet nie idealnie, warto do tego dążyć, tak? To, co teraz się dzieje, to ja jestem ofiarą, to jest dobre. Jestem ofiarą kultury zapierdolu, którą sobie sam stworzyłem. I to jest, dlatego słowo ofiara to jest w cudzysłowie. Ja sobie to zrobiłem. Więc, bo mi się wydawało, że tak trzeba i mi się wydawało, że tak powinienem i mi się wydawało, że to jest gwarancja sukcesu. Więc tak, ja jestem tym elementem, dlatego tej kultury zapierdolu, bo dlatego dzisiaj jak widzę osoby, z którymi pracuję, które chcą od tego wyjść, dlatego mówiłem dzisiaj o tej sukcesji, wspomniałem o tych dzieciach, które nie chcą popełniać tego samego, co ich rodzice i to jak słyszę, że nie wiem, syn mówi, że on nie chce tak jak ja, to jest jeden z większych komplementów, jakie mogę dostać. Bo tak, czy jeżeli moje dzieci miały mnie mało albo za mało, to pytanie teraz, co tu jest ważne w życiu, tak? Czy na przykład na naszych nagrobkach będzie takie epitafium, nie? Pracował 80 godzin w tygodniu, był punktualnie, każdy projekt kończył na czas. Nie? Czy takie są epitafia? I to, co się dzieje w Europie, czyli ochrona ochrony i wszystkiego ochrona, tak, to dla mnie to jest totalnie przegięcie. Tak? To jest tak, że, że niedługo będzie sytuacja, w której pracodawca nie będzie mógł zrobić nic. Mam bardzo dużą niezgodę i duży sprzeciw na to, że tu się trochę coś pomieszało. Nie chcę nawet przeklinać, więc idąc tym tropem, no to w takim razie co? Pracownik ma większe prawa niż pracodawca? To kto tu przynosi kto tu przynosi dochód? Kto tu kształtuje PKB? I uważam, że w ogóle to dążenie do tej socjalistycznej gospodarki, ono powinno być oparte o warunki. Nie? Tak jak ja rozumiem te umowne 500+ czy 800+, na podstawie warunków. Tak? Muszą być warunki spełnione. Typu, nie wiem, osoby pracujące, tak, mogą otrzymywać, które tak posiadają na przykład dzieci. Tak, to jest mój pogląd oczywiście.
Przeraża mnie to jak niestety my Polacy mamy zdolność do wykorzystywania różnego tego typu, prawda, rzeczy. Narodowo jesteśmy sprytni. Tak? No właśnie, i teraz wiesz, pytanie, czy to jest spryt, czy wiesz, wiedząc dzisiaj, co się dzieje na rynku pracy, jak ja mam pozyskać pracownika, tak, wiesz, oczywiście rozumiem też pracowników, którzy są w różnych Januszeksach i to ja zdaję sobie sprawę, że no, są też różni pracodawcy i tak jest. No, Tak, są dwie strony medalu. To są dwie strony medalu, tak, i no mam tutaj bardzo jestem bardzo tutaj i ostrożny i irytuję się, gdy widzę, że ktoś nadużywa, nie wiem, L4, ktoś, jeszcze ja mam płacić, mam mu wypłacać jakieś ekwiwalenty za jakieś tak, dni wolne, dni, gdzie no po prostu kosmos, tak, to jest dla mnie. Tak patrząc z perspektywy pracodawcy, tak? Znowu pewnie jako pracownik, no chciałbym być chroniony przed nadużyciem pracodawcy i nie dyskutuję z tym pewnie, tak. Kurczę, mam też taką dyskusję, że od jakiegoś czasu ze znajomymi przedsiębiorcami, że chyba u nas brakuje trochę takich elektryzujących idei, jeżeli chodzi o założenie firmy i to może dlatego być związany brak takiego zaangażowania pracowników? Czy ty wierzysz w to, że jakby firma, która powstaje, może jednak, mimo tego, że mówiłeś trochę w tym temacie, że może jednak mieć taką misję, która no nie wiem, na tyle jara pracowników, żeby oni z własnej woli zarywali nocki. Posłużę się tu przykładem tego, nie wiem, tej kolonizacji Marsa, nie? Ja bym się trochę jarał robiąc coś takiego, z taką misją, nie? I mógłbym zarwać kilka nocy, żeby przeciągnąć trochę dalej ten projekt, który jest, wiesz, jakoś super ambitny, na przykład fajny, przyjemny, taki, w który wierzę, że powinniśmy jako ludzkość w tą stronę się kierować. Wierzę w jedno, że na pewno są projekty w firmach, które jarają pracowników. Natomiast warto też mieć na uwadze, że firmy powinny też urealniać pracę w nich, czyli mówić o cieniach pracy, nie tylko o blaskach. Nie wszystko jest jarające, co masz wykonywać. Tak. No i tak nie Kolejna rzecz urealniająca to, że nie da się utrzymać na wysoko zaangażowania. Zaangażowanie będzie zawsze jakąś amplitudą. Okay. Tak samo jak motywacja. Nie ma, możemy wypłaszczać z krzywą najwyżej, ale to nie będzie kwestia tego, to nie będzie właśnie kwestia tego, że da się utrzymać. To też jest utopia, myślenie, że utrzymam wysokie zaangażowanie pracowników i menadżerowie byłoby cudownie, żeby przyjęli do wiadomości, że nie da się utrzymać cały czas na wysokim poziomie zaangażowania pracowników i że normalnym, naturalnym elementem jest spadek zaangażowania. Tak, i zakładam, że jest w tym sezonowość pewna, tak? Pewnie tak. Sezonowość, projektowość, zadaniowość, celowość. I to ja bym tutaj był ostrożny, czy to musi być jarający projekt na przykład kolonizacji Marsa, czy to może być... Nie tak, musi, czy na przykład, wiesz, w Lidlu, czy w jakiś Rossmanie, czy wiesz, gdzie przyjmuje ludzi, którzy sobie cenią stabilność, którzy sobie, nie wiem, cenią to, że jest to firma, która, wiesz, nie wiem, w terminie płaci wypłaty, tak, chociażby. Albo w której są projekty, które są powtarzalne i to też buduje mój spokój, tak? Przykładowo. To też jest... Wiesz, ale też wyobrażam sobie, żeby jak już wspomniałeś takiego Lidla, żeby to było, żeby tam wiesz, ludzie przychodzili do pracy i myśleli sobie, zanalizujmy sobie, jak to wszystko rotuje, albo zróbmy, wiesz... Tak, tylko to się dzieje, bo to są firmy, które mają to dosyć pięknie poukładane. Do tego poziomu, że wiesz... mają ludzie też tam się jarają. Tak, i mają zautomatyzowany proces zamówień i tak dalej. To jest akurat cudowne. Takie firmy jak właśnie Auchan, Rossmann czy Lidl mają to rewelacyjnie ułożone. Więc też przychodzisz do firmy, w której nie musisz sobie zaprzątać głowy, że coś nie działa, tylko możesz się skupić na tym, co masz robić, co też doceniają wiele pracowników. Więc może bardziej warto się skupić na tym, żeby menadżer zadbał o relacje rozumiane jako właśnie otwartość na drugiego człowieka, tak? Być może to w tym kierunku zmierza. Zauważenie tej pracy, która jest powtarzalna, czasami męcząca, nudna. Na pewno i to co wiele
wiele szefów czy wiele firm robi to zamiast dążyć do Bóg wie jak spektakularnych rzeczy, no bo to jest cudowne oczywiście, nie? Tylko to jest też taka pułapka spektakularności. To przecież to jest kwestia tego, co może warto pewne rzeczy doskonalić. Ja jeszcze raz podkreślam słowo ewolucja, a nie rewolucja. Jestem za ewolucją, nie rewolucją. Doskonaleniem małych kroków, dążeniem do tego i cieszeniem się z każdego etapu, gdzie widzę progres. Super. Cyprian, w tych odcinkach mamy taki moment, który jest taką trochę przestrzenią dla ciebie. Potem jeszcze mam pytanie od innego gościa, więc miałeś tu wystarczająco dużo przestrzeni, ale masz taką przestrzeń, w której ty dyktujesz teraz warunki. Ale nie wiem, co mam powiedzieć. Możesz, zareklamować swoją usługę, zostawić ludzi z jakąś dobrą myślą, ciekawą, albo po prostu przekazać im coś, co twoim zdaniem może być dla nich wartościowe, albo wykorzystać to jako chamską reklamę. To też jest okej. No dobrze, ale to jest ciekawe, bo to są właśnie takie momenty, w których ja właśnie nie wiem, co powiedzieć. No. Nie wiem, co powiedzieć. Znaczy, chciałbym dać takie przesłanie, że jeżeli chcesz być autentycznym, to pozwól sobie na to, bo to jest to bycie prawdziwym, tak? Czyli bycie prawdziwym ze swoimi wadami i zaletami. Czyli jeżeli jesteś szefem, który boi się tego, jak zostanie oceniony, to jednym z takich elementów jest bycie autentycznym i czasami powiedzenie zespołowi, wiecie co, tak, obawiam się, jak mnie ocenicie, obawiam się tego, jak przyjmiecie nawet ten koncepcję lub pomysł, natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że ten pomysł jest dla mnie bardzo ważny, albo ta koncepcja, albo ten projekt, albo ten system. Więc ja zachęcam ciebie, szefie, mój drogi właścicielu, żebyś pozwolił sobie na bycie, no dobrze, sobą, bo ktoś mnie pyta, co to znaczy być sobą, ale bycie sobą to jest bycie autentycznym. Tak? Czyli powiedzenie czasami zespołowi, tak, jest mi z tym trudno, muszę wam to przekazać. Albo, wiecie co, to było dla mnie bardzo ważne i dlatego się tak cieszę. Albo, tak, nie podoba mi się, nie? I irytuję się, gdy, nie? Tak, albo, tak, smuci mnie fakt, że, nie? I żebyś sobie na to pozwolił. Może być różnie. Pracownicy mogą to odebrać różnie, więc takie są fakty, tak, że po prostu tak może być. Natomiast pytanie, na ile jesteś w stanie sobie pozwalać, w jakich obszarach, zacznij od bezpiecznych obszarów pozwalać sobie na tą autentyczność. Oczywiście zapraszam na konsultacje, natomiast przede wszystkim chyba słowo autentyczność i słuchanie drugiego człowieka, naprawdę nie ma to nic wspólnego w tym momencie z byciem Bóg wie jak lubianym, a przede wszystkim poznaniem tej drugiej perspektywy, a później ewentualnie wyegzekwowaniem tego, co się może zadziać później. Cyprian, pytanie od jednego z naszych gości, na które trochę chyba odpowiedziałeś, bo pytałem się ciebie o dobrego lidera, a to pytanie brzmi tak. Jak nauczyć się być efektywnym CEO? Okej. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy.
Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego twojej uwagi, podzielę się tym z tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od ciebie dostać. Jestem twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.